Dzień dobry Państwu. Zaczniemy drugi dzień naszej konferencji. Witam wszystkich, również witam wszystkich, którzy dołączają do nas online. Today is our international day or half a day. I would like to welcome every one of you and in particular our guests. Professor Rocco Buttiglione, Professor Giovanni Salmeri, and Professor Adam Potkay. We also enjoy the presence of Professor Stefan Kuipers from Leuven, who is a guest of our university at the moment. And I had the feeling when we are gathering here together that we are among friends, so perhaps not much introduction will be necessary. But we will start our session with a message by the Dean of the Faculty of Philosophy, Professor Marek Lechniak. Ladies and gentlemen, in the last book, Memory of Identity, John Paul II wrote, let me quote, in 1994 at Castel Gandolfo, a symposium was held on the theme of the identity of European societies. At the beginning of the symposium, Paul Ricoeur spoke of remembering and forgetting as two important and mutually opposing forces that operate in human and social history. Memory is the faculty which models the identity of human beings at both of a personal and a collective level. In fact, it is through memory that our sense of identity forms and defines itself in the personal psyche. Among the many interesting things I heard on that occasion, this struck me particularly. Christ was acquainted with this law of memory, and he invoked it at the key moment of his mission, when he was instituting the Eucharist. During the Last Supper, he said, "Do this in memory of me." The Church memory evokes recollections. The Church is, in a certain sense, the living memory of Christ, of the mystery of Christ, of his passion, death, and resurrection, of his body and blood. It is an interesting thought that the Church is the living memory of Christ. I think that this memory gives the Church its identity, and it's realized in the life of the Church, in its witnesses. John Paul II was undoubtedly such a witness of the living Church. This session commemorates the 20th anniversary of his passing away to the Lord. Precisely, commemorate, make present again. Every year, the Jews make Passover, the transition present again. We celebrate Passover to make it present again. And today, we are making the transition of John Paul II present again. In this way, we are also somewhat part of the life of the living Church. The destiny of philosophers is to philosophize, that is, to seek an explanation for what exists, but also, and perhaps above all, to be a witness of the truth. It's similar to being a Christian.
It is no coincidence that the Greek word martyr, meaning witness, has also taken on the meaning of, in Polish, męczennik. In English, the word martyr means exactly the same thing. Because the memory of the church, its identity, was founded on the blood of the martyrs, that is, on their testimony. Today, we commemorate the testimony of the life and death of John Paul II. We meet people who knew him, worked with him, and who will bear their testimony about him. I hope that this time will allow us older people, for me, to re-experience what attracted us to him in the past, what changed our lives, and allow the younger ones among us to experience an encounter with John Paul II through the stories of his witness. I would like to welcome all of you, their guests, and all participants of this conference. I wish us all a life-giving immersion in the life and work of John Paul II. Thank you. So thank you very much. And now we begin the series of 3 presentations by our distinguished guests, Professor Rocco Buttiglione, Professor Giovanni Salmeri, and Professor Adam Potkay. Our 3 speakers, probably they share a lot of interests and ideas, but what connects them is the cooperation, a long-standing cooperation with the Institute of John Paul II, and also the quarterly ethos that is published by the Institute. And they accepted our invitation to celebrate, in fact, the presence of John Paul II at this university and in our culture. Our first speaker will be Professor Rocco Buttiglione, whom it's difficult to introduce. It would be a very long story to introduce him. He is a philosopher, a philosophy professor, John Paul II's collaborator, a politician, but also he is here at home because he is an honorary doctor of this university and an honorary citizen of Lublin. So I would like to invite you here to share with us your ideas today. Thank you. Thank you for inviting me to take the floor here in the University of Lublin. That is so dear to my heart, because here I have grown as a philosopher in the dialogue with many eminent philosophers of this faculty. I remember only one of them, or perhaps 2. The first one was, of course, Karol Wojtyła, and the second one was Tadeusz Tychin, a great friend of Wojtyła and also a great friend of mine. Today I am speaking English in order to underscore the internationality of this session, or perhaps because my English is easier to understand than my Polish. We are gathered here today to reflect on the gift of God that was the presence among us of Karol Wojtyła, professor of this university, Supreme Pontiff and Saint of the Catholic Church by the name of John Paul II. We do so 20 years after his death and ask ourselves, what is the spiritual legacy and the resulting task for us?
St. John Paul II's first encyclical begins with the word. The Savior of the world, Jesus Christ, is the center of cosmos and history. He is the center of the cosmos, for he is the Word through whom God made all things and bestowed on each of the created things its measure of beauty and goodness, its place in the order of the world, and its dignity, which man must recognize and respect. Allow me, as an Italian, to quote here a passage from Dante Alighieri, which is like a commentary to on these words of John Paul II. Le cose tutte quante han ordine fra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno fattore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che dico sono incline tutte nature per diverse fonti, più al principio lor e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo grammar dell'essere ciascuna, con istinto a lei dato che la porti. The things, all of them, have order among them, and this is form, which the universe to God makes similar. Here, behold, the lofty creatures, the footprint of eternal valor, which is the end to which the touched norm is made. In the order which I say are acclined all natures by different fates, more to their beginning and less near, whence they move to different ports. Through the great sea of being, and each one with instincts to her given that bear her. Pope Francis' encyclical Laudato Si can also be read as a great reflection on the Logos of God, through whom all things were made, and on the suicide of man and civilization that does not respect this order and dignity that God has bestowed on the world of created things. The Logos of God became flesh in the man Jesus of Nazareth, entered history and gave it a center. It is from this center that human history acquires meaning, becomes a history of hope. I quoted Pope Francis because very often I hear people trying to oppose the teaching of the present Pope to that of John Paul II. They have different personalities, different cultural roots. One is an Argentinian, the other is a Polishman, but they belong to the same uninterrupted chain that give witness to the Word of God in history. Let us listen here to the words of St. John Paul II in Warsaw at the beginning of his first pilgrimage to the homeland. The Church brought to Poland Christ, that is, the key to understanding the great and fundamental reality that is man. Indeed, man cannot be understood to the full without Christ. Or rather, man is unable to understand himself to the full without Christ. He cannot understand either who he is, or what his true dignity is, or what his vocation is, or what his ultimate destiny is. He cannot understand all this without Christ. And therefore, Christ cannot be excluded from human history anywhere on the globe and on any geographical longitude and latitude. The exclusion of Christ from human history is an act against man. Without him, it is not possible to understand the history of Poland, and especially the history of men who have passed and are passing through this earth. History of man. The history of the nation is above all a history of man. And the history of every man unfolds in Jesus Christ. In him, it becomes the history of salvation. It is important to reflect on each of these words in the present stage of the history of Europe and of the world. History is the history of nations. It's the history of man, but the history of man unfolds itself in the history of nations. The dominant culture today does not like nations. It prefers markets and anonymous masses, other consumers. St. John Paul II, on the other hand, spoke of nations. However, he also taught us the difference between love of country, love of nation, and nationalism.
History is the history of nations, but first of all, it is the history of man. It is the place of each individual man's encounter with Christ, who is the truth of his life. Man cannot be understood outside the history and culture of his nation, but the nation is not an autonomous reality, greater than man, that absorbs and annihilates them into itself. The nation cannot be detached from the human person. It is the human person itself in its community dimension. Jesus Christ is the Savior of man because he reveals man to himself. Indeed, more exactly, he creates him anew and gives him the ability to realize the deepest desire and vocation of his own being, to live a great love by which he becomes one with other men and with God. This becoming one is a journey. It is a journey for the person, and it is a journey for the nations. This is the path of the church, and it is the path of humanity. All men are called to participate in the journey. Those who recognize themselves in the visible church, and those who do not yet recognize themselves in it. The new man recreated by Christ is the same man as before, freed, however, from the bondage of sin that prevented him from realizing his true vocation. Not by chance, St. John Paul II, at the very beginning of his pontificate, invites us not to be afraid. In the heart of man dwells a natural impulse toward goodness, but to this impulse man fails to be faithful, and then he becomes discouraged and reduces the scope of his desire within the horizons of petty selfishness, or he turns angrily against the things of the world that do not correspond to the expectation of his heart. The presence of Christ in his life, which in the language of theology is called grace, makes man adequate to his desire, capable of fulfilling his true destiny. Jesus Christ lives in the communion of his church. We enter in this life through the ordained company of his disciples. Belonging to the church is a very concrete, very carnal thing. This company has a sacramental structure and is together made up of men who come from different nations, from all corners of the earth, each bringing with them the virtues and the vices typical of his people. It is a company guided towards man's ultimate destiny. And those who guide this company are the College of Bishops united around the Pope. Today it is fashionable to oppose one Pope to another and to take sides. I am of St. John Paul II, I am of Benedict XVI, I am of Pope Francis. A few years ago, I was lecturing at a university near Vienna when I received a phone call from a friend. The apostolic exhortation Amoris Laetitia had recently come out, and the Pope was under attack. My friend said to me, "You have to do something." I wondered what St. John Paul II would have said to me if he had been present. I have no doubt he would have said, "Stay with the Pope, defend the Pope, follow the Pope." Not Wojtyła or Ratzinger or Bergoglio, but the Pope. Through him, the Spirit of God leads the Church. I then intervened in the debate on Amoris Laetitia with several contributions later collected in a booklet, Piaceska Odpowiedź Criticum Amoris Laetitia. I have shown the substantial continuity of the theological framework, albeit with the difference in pastoral emphasis between the teaching of Familiaris Consortium and that of Amoris Laetitia. Human action has an objective side and a subjective side. The objective side concerns what in itself is good and what in itself is evil. The subjective side concerns the level of responsibility of the subject, the exempting or mitigating circumstances. John Paul II defends, in the face of relativistic and lax morality, the objectivity of the moral norm, but does not at all deny the importance of assessing subjective responsibility. Amoris Laetitia, in the face of the risk of a rigorist morality, stresses the need for careful evaluation of subjective responsibility levels.
This position was also agreed upon by Cardinal Mueller, who wrote an important introduction to my book. I must say that the inspiration of this book was given by Tadeusz Tychin. Those of you who were his disciples remember, he used to say always, innocence sed nocens. You may be subjectively innocent, and nevertheless, you do what is wrong. You need to be corrected, but you are subjectively innocent, and you need to be corrected in a way that makes this path an easy path for you. Man is the way of the church. Now we want to turn our attention to Karol Wojtyła, professor of the University of Lublin, and to his philosophy. At the center of all his reflections is the theme of the subjectivization of truth. How can I come to see objective truth as the truth, and even more, as the love of my life? This is the sense of the encounter of phenomenology and Thomism that precisely takes place in his thought. How can we rise from the partial and contradictory experience of love that arises from itself in our lives to the great love, the true love, the love that is the adequate response to our heart's desire? Let us start, as it did, from the sexual tendency. Sexual desire is the need for the other rooted in the flesh of man. It impels us to come out of ourselves and seek companionship. The female is the object of male's desire, and vice versa. The objective of desire is itself, however, a subject. Let us listen to the voice of poetry. Let us listen to the voice of Sappho. Φάινετα ημοι, και νοσίζος Θεόης in emen honor, otis en antiostois danei, kai adu phonizas eupakuei, kai gelazes imeroen. That man seems to me to be equal to the gods, the one who is sitting opposite you and hears you nearby, speaking sweetly and laughing delightfully, which indeed make my heart flutter in my breast. Here there is something more than animal desire. Here there is the aesthetic perception of the harmony of the other's body and, through voice and gaze, of the other's being a person. The desire for the body of the beloved is absorbed, in a sense, by the discovery of the mystery of the person. Sexual relations are right, that is human, only if they respect this mystery. Then a we is born, two selves facing together a common destiny. And an essential part of this destiny is the gift of children. Man discovers in this way that he is not only an individual, but also a human community, a family, a nation, and discovers that love for each other's person can be true and withstand the trials and betrayals of life only if it is supported and corrected by a greater love, by the love of God. This is why marriage is a sacrament and the family a small church. Sexual tendency thus introduces us to the life of God. For this to happen, however, certain conditions are necessary. One is the virtue of chastity. Early and too easy sexual relations do not allow the tension necessary for great love to build up. Then the virtue of perseverance is necessary. Today, at the first difficulties, we back out, and love ends before it has truly begun. Sex is an enormous energy for good as well as for evil. It is like dynamite. It can open the way to a gold mine, but if it bursts in your hand, it kills you. Today, sexual morality is in crisis, and the generation is receiving this fascinating and tremendous gift without instructions for use. To many, this dynamite bursts in the hands, and they remain damaged. Then there is another phenomenon that deserves our attention. It is that of so-called incel, young people, mostly males, who are afraid to enter into the mystery of femininity or masculinity, who fail to establish a positive relationship with the opposite sex, retreat into resentful loneliness, and devalue and vilify women, or in the opposite case, males. Perhaps also the growth of homosexuality and transgenderism can also be traced, at least in part, to this spiritual atmosphere. At the same time, the number of marriages and new births decreases. Fewer and fewer active workers
have to take care of an increasing number of elderly people. And our pension and health care systems are not holding up to the strain. In all civilization, young people take care of old people. Active workers take care of people who cannot work anymore. We take care of our children in the beginning, and they take care of us when we are old. We have broken this connection. Great nations seem set to disappear from history. There is an urgent need to take up the great teaching of St. John Paul II on marriage and the family. However, it is not enough to repeat it. It must be rethought and revived. It is necessary to communicate the same values to a damaged generation that many times has not developed in time the virtues and spiritual aptitudes that prepare one to live a great and true love, and has been burned by early and faded experiences, which have accumulated frustration and disappointments. I wish to recall now the words of T.S. Eliot: "Where the bricks are fallen, we will build with new stone. With the beams are rotten, we will build with new timbers. Where the word is unspoken, we will build with new speech." The church today is not called to defend an old social order that has collapsed, but to build anew a true moral order, drawing a force from the living cornerstone that is the presence of Jesus Christ among us. If we try to go to the roots of the problem of today's young people, of their difficulty in building a communal personality, and thus a couple and a family, of their tendency to enclose themselves in a narcissistic prison, we find a misconception of freedom. On this, St. John Paul II left us great teaching in many acts of his magisterium, and especially in the encyclical Veritatis Splendor. What is freedom? If I try to ask myself, what is the moment where most strongly I felt free, the first thing that comes to my mind is when the girl I was in love with, and who later became my wife, said yes to me. Freedom is the meeting between the heart's desire and its proper object. In the philosophical tradition, this freedom is called freedom for. Then there is another freedom, also very important, which is the philosophical tradition calls freedom from. It is freedom from external constraints that prevent me from running after the heart's desire. St. Thomas, speaking of truth, tells us that it is adequatio rei and intellectus, an encounter between the human intellect and its proper object. Freedom is, in a sense, the phenomenological path parallel to that of truth and closely conjoined with it. Therefore, truth and freedom are inseparable. I must be free from external constraints in order to seek truth and to love with truth. Both truth and freedom are then closely conjoined with the idea of the good. We seek the truth about the good, and the good is what is worth loving. We have already seen how, when we fall in love, we see the presence of the good in the person of the other. It seems that man today has been searching for the presence of the good and has become convinced that the absolute good does not exist. With the idea of good, the adequate motivation to unite the different instinctual drives into a current personality also disappears. And the possibility of thinking of the good that is common disappears. If freedom for disappears, then only freedom from remains. Man then becomes the slave of his instinctual drives, which he no longer has any reason to restrain and to organize. Freedom becomes freedom of instinct, and instinct is itself contradictory and ultimately self-destructive. Perhaps the most urgent problem we have in our societies is to put the idea of good back in the center of the educational process. It is important to say these things again in a time when there is a tendency to downsize, marginalize, or exclude the teaching of religion, and more generally, the humanities, from education in favor of a school and a university that prepares the worker for his tasks
but does not educate the men of tomorrow. I wish now to say a few words on St. John Paul and Europe. St. John Paul II said that Christian communion generates community among men. The first community is the family, the second is the nation, then comes Europe, and finally, all of humanity. It generates community because it generates a human type that is individual, but is at the same time community. Such a human type cannot think of its good without including, in an orderly way, the good of the communities to which it belongs, of its family, its nation, and finally of all humanity. A living community is able to take charge of its own destiny and is capable of doing so. This call of John Paul II to be a nation was answered by the Polish nation with the Solidarity event. It was not first and foremost a revolt against the existing system. It was first and foremost a demand to be able to exist as a nation, to be able to govern itself. Other nations followed suit. Communism fell, and the new Europe was born. The new Europe was born together with a new awareness of its cultural roots, which united the people of our continent. It is within this awakening of the nations that the reform of European institutions, the Maastricht Treaty, and the reunification of Germany took place. The reunification of Europe loomed on the horizon. This hope, however, was not fulfilled. We proposed to mention Christian values in the preamble to the new European Constitution. The proposal was not to be understood in a confessional sense. It had a twofold significance. On the one hand, it concerned the Christian image of the human person, that is, the idea that man is both individual and community and is made for communion with other men. This idea of man lies at the basis of European culture and entered this culture through Christianity. Is it possible to motivate adherence to this idea of the human person on the basis of a non-religious philosophy? Perhaps. A good part of the Enlightenment tried. Whether it succeeded or not is not a political but a cultural question. But Europe stands or falls with this idea of the human person. In another respect, the call for mention of Christian values in the Constitution was a recognition that the new Europe was born out of a great awakening of the consciousness of nations that had rediscovered the roots of their culture. The two things put together said that Europe is a family of nations sharing, with different nuances and emphasis, a common culture. They were saying that the unity of Europe comes from culture. The proposal was not accepted, and Christian values in the Constitution were not mentioned. Then the Constitution was also rejected. God offered us the opportunity to constitute ourselves as a European people, and we, Europeans, refused. Instead of the Constitution, we got the Lisbon Treaty, and with this treaty, another idea of Europe, or perhaps, rather, the idea of a non-Europe past. This idea of a non-Europe is closely linked with a certain interpretation of the fall of communism. For this view, communism does not fall in the face of an intellectual and moral resistance, ideally led by St. John Paul II, which stems from a rediscovery of European values. Instead, according to this interpretation, communism collapses because of its economic inferiority to Western market economies. The intellectual and moral resistance of nations plays an entirely marginal role. The real winner is the consumerist culture of the West, a materialism without revolution. The former communist nations are simply invited to add to this culture and make it their own without adding anything relevant to it. Europe, in this perspective, needs no cultural roots. What holds it together is simply the market. The market is the only regulator of relations between men, and Europe is not a family of nations, but simply a piece of the world market. John Paul II is certainly the Pope who most of all understood and reproposed the values of the market, of the free enterprise and of a free economy. However, he also denounced their limitations and proposed a new alliance between the market and solidarity,
that recognizes and values the subjectivity of civil society. This alliance also was rejected. The Europe of the Lisbon Treaty was a Europe without politics because only a community can have politics. Politics has been replaced by complex bureaucratic regulations incapable of dealing with the challenges of history, with the crises that require political decisions. When crises have come, and three have come up to now, the financial crisis of 2008, the COVID crisis, and the war in the Ukraine, we have saved ourselves by the skin of our teeth, by going beyond the limits set by the treaties each time and slavishly following American leadership. Now another crisis is looming, that of the Trump presidency. Now it is precisely American leadership that is lacking. President Trump makes it clear that he will look after the American interest and that he does not consider it essential to cover the European interest with his policies or to find a mediation between the American interest and the European interest. Europe is explicitly invited to stand on its own 2 feet. But does this Europe have legs to walk? Another aspect that marked these 2 decades was the emphasis on the Europe of rights. They were, however, only individual rights, without the duties from which arise the rights of the weakest and the rights of communities, the rights of families and of nations. It was the right of the narcissistic individual to close in on himself by refusing his responsibility to the weaker, to the community, the family, the nation, and Europe. Against the Lisbon Europe, protest movements and parties have sprung up almost everywhere, movement reclaiming the national sovereignty. Their motto has been, away from Brussels, away from Europe. We need to understand their reasons, but we also need to say clearly that they are wrong. Where to go away from Europe? To Africa? To Asia? It is not possible. We are Europeans. And also to take refuge in the past that no longer exists is not possible. In today's world, there are enormous power aggregations of continental dimensions, political and economic, before which we Europeans can defend our legitimate interests and rights only if we are united. We must not say away from Europe. Rather, we must say we want a better Europe, more united where this is necessary, more respectful of the cultural sovereignty of the nations that compose it. Here in Lublin, John Paul II gave a wonderful speech on the cultural sovereignty of nations. We need a Europe more aware of its own identity and values. The political cycle that began with the Lisbon Treaty has come to an end. The Europe based only on the market and individual rights has failed. It is possible that this failure will drag with it the whole of European institutions. However, it is also possible that it marks a new beginning in Europe's journey. At the beginning of this new stage, it is important to listen again to the voice of St. John Paul II. I repeat to you again, Europe, as you stand at the beginning of the third millennium, open the doors to Christ. Be yourself. Rediscover your origins. Relive your roots. Down the centuries, we have received the treasure of Christian faith. It has grounded your life as a society on principles drawn from the gospel. And traces of this are evident in the art, literature, thought, and culture of your nations. But this heritage does not belong just to the past. It is a project in the making to be passed on to future generations, for it has indelibly marked the life of the individuals and peoples who together have formed the continent of Europe. In our reflection on the intellectual and moral legacy of St. John Paul II that still illuminates the difficult path before us, we focused on 3 points. Now we try to give a summary. The first is the mystery of redemption and the person of Christ. St. John Paul II was a giant of thought and action, a great philosopher and an extraordinary man. However, the reason for the human fascination that emanated from him and spontaneously induced the people to follow him is not in any of these things. It consists rather in the fact that he was a man totally entrusted to the grace of God, who lived what he said
and thereby made it happen again in the hearts of his listeners. He spoke from the living experience of Christ's presence in his life and in human history. Only men who draw on the infinite reserve of energy and strength that is the grace of God's Son, Jesus Christ, who came to dwell among us, only such men can change history and save humanity. All the human wisdom contained in the teachings of the Church, in its social teaching, in the works of philosophers and theologians, does not save us if it is not animated by that presence. That presence that makes the disciple of Emmaus say, "Were not our hearts burning within us while we talked with us on the road and opened the scriptures to us?" The Christ of the Church is first of all a Christ of the faith. St. John Paul II was first of all a man of faith. When we then dwelt on St. John Paul II's philosophy of man, God has revealed in Christ the truth about man. This truth is so true that it illuminates the complexity of the human heart in such a way that every man can recognize himself in it. It must not be imposed on man from without. Rather, the task of the Church is to accompany man, to recognize it for himself in the experience of his own life. This truth is that man is made for communion. St. John Paul II had a personality of communion. He always created community around himself, and this community expanded spontaneously, not by proselytism, but by contagion. It is not possible to remember him, to think of him, without meeting together the faces of his friends, many of whom were students and professors at the University of Lublin. I remember one for all, Professor Tadeusz Styczyn. Many of you also were within the circle of this friendship of John Paul II. Nothing men desire more as to meet genuine friendship and to be welcomed into a true human community. Finally, we turned our attention to the teaching of St. John Paul II on Europe. St. John Paul II awakened the consciousness of nations, and the impossible became possible. The bloodless collapse of communist totalitarianism, without war, without blood, making an appeal to the conscience of the opponent, the building of new democracies, the reunification of the continent. It was a miracle of God that took place before our eyes. We, the Europeans, failed and refused to recognize that miracle. We attributed it to the God market and to the strength of our economies. The Europe built on consumerism and practical materialism quickly crumbled. Many recognize today the need for a new beginning. Romano Guardini, an author as dear to St. John Paul II as to Pope Francis, warned us that there can be no new beginning that is not simultaneously a return to the origin. Faith, which once built Europe, still has the power to animate a new civilization. But are there still men capable of drawing on this faith? Europe will not emerge from this crisis without a profound spiritual renewal, without a new evangelization. We will not be saved by politicians, not even by intellectuals or philosophers. We will be saved by witnesses, poets and saints, men capable of reviving the evidence of truth in the heart of man. Thank you for your attention. Thank you, Professor Buttiglione, for this presentation, which perhaps made many hearts burn, and which connected our very intimate personal experiences with a great vision of history and culture. Now I would like to introduce Professor Giovanni Salmeri, who teaches philosophy at the University of Rome, Tor Vergata.
and who is also a collaborator of John Paul II Institute and the Quarterly Ethos. And his interests lay in philosophical anthropology, in the encounter of philosophical rationality and Christian tradition. And this perhaps can be illustrated by the title of one of the papers that we had the pleasure of publishing in our quarterly, What Does Philosophy Know About Holiness? Recently, Professor Salmeri focuses on the question of subjectivity, and we will probably have an experience of how he's doing all those things. I mean, the encounter of philosophy and theology. So please welcome Professor Giovanni Salmeri. Sorry, I need wasn't. Thank you very much, and I thank also the organizers of this conference for inviting me. It is really, for me, a great honor and a joy to participate in this event. So, the title of my presentation is rather general, some reflections on the meaning of human subjectivity in the Christian faith, but I will soon tell the exact theme. The relationship of Christian thought with the idea of subjectivity is not one of the easiest or most serene. Even if, in retrospect, the theme of subjectivity can be projected onto the entire history of philosophy, its typical conformation is peculiar to modern thought, precisely the era in which the solidity of the alliance with the Christian faith seems to be breaking down. On the one hand, in fact, the philosophy of the subject, from Descartes onwards, places in a more problematic position the whole of metaphysical thought. That is, that background which, from the letter to the Romans onwards, had been considered an at least ideal and possible presupposition of the gospel. On the other hand, the very possibility of revelation becomes a debated issue, and the filter of human sensibility and reason sometimes appears as an impenetrable screen to any word that is not entirely human. In both cases, these statements need nuance and contextualization. The history of modern thought is much more Christian
than has often been portrayed. For this very reason, however, they can serve as a rough premise for a different attempt. There is, in fact, a sense in which Christian faith has from its origins been allied to a certain view of human subjectivity, the understanding of subjectivity as interiority. In English, there are two words, interiority and inwardness. In Italian, there is only one word, interiorità, so I will alternate between the two English terms, but I mean both the reality and the attitude. Those who wish to emphasize the permanence of Descartes within the Christian tradition, for example, have an easy time observing the direct thread that connects Plato with Augustine with Descartes. But going backwards, one encounters precisely interiority. Can interiority still constitute a Christian way of thinking about subjectivity today? Or does it perhaps manifest an even more essential link with the Christian faith? It is around these questions that we would like to develop some reflections, being helped in the second part by some lesser-known pages of Karol Wojtyła, whom we commemorate in this conference on the 20th anniversary of his death. I am fully aware that saying lesser known in Lublin about Karol Wojtyła perhaps is not correct. Perhaps in Lublin all about Karol Wojtyła is well known, but at least in Rome some pages are lesser known. The first considerations we wish to make have to deal with an obstacle that appears even greater than the difficulties presented by the concept of subjectivity. Both the term and the concept of interiority have undergone, in the course of the 20th century, a marked downsizing in Christian discourse. At times, even a declared abandonment. There is an interesting symptom of this phenomenon, the change in the translation of the verse of the Gospel of Luke 17:21, when the disciples ask Jesus, "When will the kingdom of God come?" And then there is the answer by Jesus. The Greek text reads, "I Vasilia tu Theu entos monestin." The kingdom of God is entos you. Entos. But what exactly does this preposition, this Greek preposition entos, mean? A quick glance at the ancient translations shows that this expression was consistently understood in the sense of inwardness, interiority. For example, the Vulgate translates Regnum Dei intra vos est. The Syriac translations, which are very ancient and apparently culturally closer to the conceptual universe of Jesus, translate in the same way without any fluctuations. Even the versions that have been made in modern times in the various national languages show the same choice. In German, das Reich Gottes ist inwendig in euch. In English, the kingdom of God is within you, inside you. In French, le règne de Dieu est dans vous,
This interpretation was then supported by commentaries and allusions throughout the entire history of Christianity. We content ourselves with just two examples. Augustine interprets this expression as being addressed to the superstitious. Evidently, interiority is the antidote to the search for external things to support one's faith. Thomas Aquinas, for his part, deems this statement in the context of the discussion of the new law as a proof that the kingdom of God consists essentially in interior acts. This idea, according to him, is also confirmed by Paul, who states that, I quote, "The kingdom of God does not consist in food and drink, but in righteousness, peace and joy in the Holy Spirit." This quotation is from the letter to the Romans 15:17. It is therefore surprising to note how contemporary translations and commentaries are almost universally aligned on a different interpretation. Entos, the Greek preposition, would not mean within, but among. Jesus' statement would not, in short, speak of inwardness. The exact alternative meaning given to Jesus' expression can vary. One can, for example, understand it to mean a present sense. The kingdom of God is already present. Or a future sense. The kingdom of God will be present. Or see an allusion to the unpredictability or suddenness of the coming of the kingdom. But in these variations, there is agreement as to what is excluded. One is not talking about something interior. At most, it is sometimes admitted that it is the evangelist Luke who interpreted Jesus' words in this way. But this could not have been the sense Jesus himself intended. The transformation is radical, but it is not easy to ascertain its exact genealogy. The first translation to follow this new interpretation was probably, I didn't find any earlier translation with this choice, Louis II's French translation of 1880. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. In modern translations, more or less from the second half of the 20th century onwards, this choice appears almost universal. The typical contemporary position is well represented by the theology of the New Testament of Joachim Jeremias, who comments on this verse, I quote, "The meaning indwelling in," that is inside, "can certainly be excluded. Neither in Judaism nor elsewhere in the New Testament do we find the idea that the reign of God is something indwelling in man, to be found, say, in the heart. Such a spiritualistic understanding is ruled out, both for Jesus and for the early Christian tradition." End of quote. Such a clear-cut exclusion of the Christian tradition is somewhat surprising. The verse we quoted earlier from Paul testifies to at least one possibility of interpreting the kingdom in the sense of interiority, and its formulation echoes Jesus' teaching on what comes out of man and defiles him, Matthew 7:17, or on man's treasure, which is his heart, Matthew 12:34. However, we do not wish to discuss here the possible respective merits of the two
possible translations. We only wish to note that the change of the interpretation is, in the history of Western Christianity, almost sudden, almost total, and that its starting point, usually hardly argued, is a rejection of the language of interiority. If this is the case, one must first try to understand what has been the change in Christian sensibilities that has made this interpretation appear theologically obvious, regardless of its philological merits. One certainly important element was played by the success of the eschatological interpretation of Jesus' preaching. We cannot here make the history of this central chapter of Christian theology from the late 19th to the mid-20th century. It is sufficient for us to note that both extreme versions of this reinterpretation of Jesus' word, both consequential eschatology and realized eschatology, place the focus on something that is external to man, either as a surprising and unforeseen event that is approaching, or as an event that takes place before the eyes of Jesus' contemporaries. In some of the interpretations we have mentioned above, these alternative meanings seem to be forcibly projected into Jesus' words, in which, for example, there is genuinely nothing to suggest a sudden event. Honestly, we must also note that one of the leading proponents of the eschatological perspective, Albert Schweitzer, brings a very strong inner element into his interpretation of Paul. Paul is, in his eyes, an essentially mystical thinker. But Paul's mysticism is, according to Schweitzer, the secondary way of maintaining the eschatological momentum of Jesus' preaching at a time when the expectation is running out. Jesus does not arrive. This interpretation, however, although it had many merits, only concerned Paul's theology, not Jesus' theology, Paul's theology, not Jesus' preaching. And in any case, had very limited success in his time. Not even the revival of it in the last decades of the 20th century by Ed Parish Sanders had essentially changed the landscape, despite the fact that other theses of Sanders have had great resonance. In short, ever since the kingdom has been understood more or less exclusively as a transformation of the word announced by Jesus, its location inside the human being has appeared simply absurd. So the change in the translation. But the interiority has also come under more direct attack. Here, the most natural point of reference is Dietrich Bonhoeffer. It is particularly in his letters from prison that he formulates his diagnosis of the end of the age of religion and the consequent need to rethink Christianity in a non-religious manner. But what is religion in his eyes? I quote, "How do we speak of God without religion? That is, without the temporally conditioned presupposition of metaphysics, inwardness, or interiority, and so on. How do we speak? Or perhaps we cannot now even speak
as we used to, in a secular way about God? In what way are we religionless, secular Christians? In what way are we the ecclesia, those who are allied forth? Not regarding ourselves from a religious point of view, especially favored, but rather as belonging wholly to the world. In that case, Christ is no longer an object of religion, but something quite different, really the Lord of the world. End of quote. This is a fragment of a letter from the prison. Bonhoeffer's remarks, although obviously an as yet unelaborated outspoken thought, must be taken seriously. He does not simply mean that in changed cultural conditions, the Christian faith must be presented in different forms and in updated words. The problem he poses is not one of language. Rather, he means to say that changed cultural conditions force one to realize that some traditional assumptions of Christian discourse actually have nothing to do with the content of Christianity. Let us leave metaphysics aside and deal only with interiority, inwardness. In a later letter, Bonhoeffer elaborates on the meaning of this, clearly stating that this meaning is completely foreign to the Bible and to the Gospel in particular. I quote, "The Bible does not recognize our distinction between the outward and the inward. Why should it? It is always concerned with anthroposteleios, the whole man, even where, as in the Sermon on the Mount, the Decalogue is pressed home to refer to inward disposition. That a good disposition can take the place of total goodness is quite unbiblical. The discovery of the so-called inner life dates from the Renaissance." So writes Bonhoeffer. Inner life was invented by Italians during the Renaissance, according to him. Probably from Petrarch. The heart, in the biblical sense, is not the inner life, but the whole man in relation to God. But as a man lives just as much from outwards to inwards, as from inwards to outwards, the view that his essential nature can be understood only from his intimate spiritual background is wholly erroneous. End of quote. As he says elsewhere, it is the sense of this totality that the kingdom of God must also be understood. The problem that arises today is thus, according to him, analogous to that which the early Christian community faced when it decided to admit pagans, and which Paul resolved when he established that faith in Jesus Christ did not require a ritual entry into the first covenant as a prerequisite. Similarly, today it must be said that being Christian does not imply entering a universe of religious thought made up of metaphysics and interiority. On the contrary, the latter are even an obstacle. So thinks Bonhoeffer. Since the letters from prison were published in the early 50s, it is difficult to find voices in Protestant or Catholic theology that have not been profoundly influenced by them. The reasons
For this success are easy to understand. The diagnosis of an end to the religious world could not only appear extremely realistic, it was also connected with the diagnosis of the death of Christianity, not Christianism, Christianity, the Christian society, that a few years earlier, thanks to Emmanuel Mounier, had become central to the debate in the Catholic world. In short, an entire world with its ideas and sensibilities appeared to be waning, and the efforts to keep it alive were pathetic and counterproductive, seemed pathetic and counterproductive. Moreover, Bonhoeffer's diagnosis appeared to be a privileged way not only to rethink Christianity, but also to bring it into dialogue with foreign cultures, for example, Marxism, whose advancement appeared unstoppable to many. It is a fact that a book like Harvey Cox's The Secular City from 1965, in which this theme was also central, became the best-selling theology book of the 20th century. The best-selling book was The Secular City. Also, Paul VI read this book, and Harvey Cox was very proud of it, of that. Became the best-selling theology book of the 20th century, and certainly also played its part in the reception of the recently concluded Second Vatican Council. I think it is also difficult to deny that, albeit in a more nuanced manner, this theme is still today part of Christian discourse. Certainly, it is easy to recognize many merits in the emphasis we have seen. Who could deny that a reference to the wholeness of man is appropriate? But on the other hand, it is honest to recognize that these emphases were made at a high price, the total renunciation not only of vocabulary, but also of the thought of interiority. To deal with it would simply be unchristian. We will stop here with these historical reconstructions. If we wanted to paint a complete picture, there would certainly be other elements to add. For example, the success of the Neue Politische Theologie and its subsequent transformation into liberation theology, in which one of the fundamental motives is precisely the opposition to an inner understanding of faith perceived as individualistic. Perhaps also their interest in the theology of Teilhard de Chardin and its orientation towards an historical optimism. Also the theology of the laity, at the origin of which lies Yves Congar's conception that, I quote, "the laity are those for whom the world exists." Or, on the part of the secular culture, the skepticism towards interiority aroused by a certain understanding of psychoanalysis. Freud understood as a master of suspicion, or analytic philosophy. An important study of Wittgenstein was published in 1976 under the title Le mythe de l'intériorité. So Wittgenstein as a philosopher who demystified interiority. Or again, the spread of an interpretation of all religious phenomena in social terms, which Émile Durkheim proposed at the beginning of the 20th century.
In this context of generalized aversion to e-oneness, it is no wonder that even theological statements on the communitarian character of salvation, in themselves almost self-evident, may have been interpreted as distancing themselves from overestimations, real or presumed, of inwardness in past times. Thus, for example, the famous statement in the Constitution Lumen Gentium about the fact that, I quote, God willed to sanctify and save man not individually or without any bond between them, but willed to constitute of them a people. Very famous. Is there any possibility of questioning this abandonment of interiority? Now, Karol Wojtyła arrives. Have not the undoubtedly solid and well-founded reasons for his retrenchment forgotten or obscured something even more important? These questions can be addressed in many different ways, but we want to discuss them here with the help of some of Karol Wojtyła's texts. At first glance, the task is difficult. When one knows the philosophical depth and anthropological focus of Karol Wojtyła, it is somewhat surprising to note that the language of interiority is rare in his writings. A careful reading of his main philosophical work, Person and Act, or The Acting Person, in which one might hope for the presence of this theme, is of little use. Not even the terminology seems to appear. Is there more to be hoped for by looking at his production of a rather theological orientation? There is at least one small promising text. It is a lecture he gave on the 13th October 1974, entitled Evangelization and the Inner Man. Karol Wojtyła was in Rome for the Synod of Bishops dedicated to evangelization in the contemporary world. He read the text in Italian translation, and so it was published. Unfortunately, I do not know if the original Polish has been preserved and published. Although the tone is rather discursive, the content is quite interesting. Karol Wojtyła begins by stating that he will essentially be making a commentary on a passage from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 2, verse from 9 to 16. It is the passage that begins with these words, I quote, "What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love him, this God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit scrutinizes everything, even the depth of God. Among men, who knows man's inner self, except the spirit of the man that is within? Similarly, no one knows what pertains to God except the Spirit of God." End of quote. Karol Wojtyła interprets these lines as a foundational document on evangelization. Very original. The central point appears to him to be the focus on the interiority of the human spirit, what he also calls depth, which characterizes the inner man. It should be noted that the translation, once more we speak about translation, he follows slightly forces the original text. For what in Greek simply means what pertains to a man, in Greek ta to anthropo,
is translated man's inner self. This slight strain, however, does not depart from Paul's lexicon, which at other times explicitly resorts to the special language of inwardness. For example, in the famous passage in the second letter to the Corinthians, I quote, "We are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day." End of quote. But how does this attention to interiority relate to contemporary philosophical analysis of consciousness? In these pages, Karol Wojtyła seems more interested in noting the limits of contemporary philosophy. I quote, "The philosophy of consciousness, particularly in its phenomenological version, has certainly enriched our knowledge of the empirical phenomena of human spirituality. But it has not been resolved to take that metaphysical step from symptoms to fundamentals. That is, as St. Thomas would say, from effects to cause. Indeed, contemporary thought seems inclined to broaden the field of direct intuition, instead of drawing metaphysical conclusions a posteriori." End of quote. The contemporary attitude has its advantages, according to Karol Wojtyła. Indeed, it allows one to witness man's spirituality even though a precise metaphysical awareness of his uniqueness is still lacking. It probably makes it easier to question contemporary man who has a more empirical orientation. But this does not detract, Karol Wojtyła argues, from the need to take the final step, what he calls metaphysical. The most interesting observations, at least for us, however, are those made about the relationship between this interiority and the gospel. The fundamental point seems to lie, for Karol Wojtyła, in the fact that Paul's words, while not obviously philosophical, concern the reality of the human spirit. The teaching on the new life presupposes the consistency of the human spirit, not just its observable manifestations. It is worth reading in full the passage in which this decisive point is presented. 15 lines. "Contemporary psychology," I quote, "and philosophy thoroughly analyze the manifestations of the human spirit and its faculties, knowledge and will. In contrast, the gospel affirms that the human spirit is dwelling place, tabernacle, meeting place. The human spirit is dwelling place. There is no way to reduce it to its manifestations alone, to acts of consciousness, of choice, of decision. The human spirit constitutes a place, a substance quite particular, dissimilar to the body and matter, which, being determinate and dimensional, cannot be the subject of that dwelling. From person to person, God in man, of which Christ speaks. Such dwelling, indwelling, envisages an existential dimension completely different from any body, a completely distinct nature, not subject to the laws of time and space that govern matter. Spiritual nature, in fact, possesses as a property openness to interpenetration through its own cognitive energies and, above all, with the capacity to love. The gospel
with its revelation of the gift of the Holy Spirit, manifests in a special way the depth of the human spirit. Then Wojtyła goes on with a quote of Paul. We have not received the spirit of the world, St. Paul writes to the Corinthians, but the Spirit that comes from God, that we may know the things with God has freely given us. It is precisely in this bestowal of God's Spirit that the human spirit is revealed as a dwelling place in which God dwells, Father and Son. End of quote. Marvelous. Although expressed briefly, the idea presented here is extraordinarily strong. In Karol Wojtyła's eyes, the heart of the gospel implies a metaphysical affirmation about man. The fact that his essential core is spiritual, that is, interior. This affirmation, however, is not immediately translated, as even it would be permissible, into a claim to spiritual faculties. These are essential, but affirming them presupposes that there is a subject capable of exercising them. Observing them and even describing them, as modern philosophy, as we have seen, is not enough. It is necessary to step back to the interiority that expresses them and that is characterized first and foremost as a place, an open space. Folk wisdom, and also philosophical wisdom, has often imagined this space as that in which man takes refuge, seeking isolation and loneliness. Karol Wojtyła, on the contrary, argues that the interiority is the place of encounter. This observation can be interpreted this way. Purely material interactions can only give the illusion of a contact between people. In 20th century philosophy, perhaps few, like Jean-Paul Sartre, have highlighted this, showing the tragedy implicit in erotic intercourse, its desperate attempt to reach the freedom of the other that always remains elusive. But from this point of view, Gabriel Marcel had his reasons when, in reviewing Being and Nothingness by Jean-Paul Sartre, he observed that Sartre evidently did not know what love was. That capacity par excellence, though certainly not the only one, that allows human beings to meet one another truly, albeit in a way that is always fragile, partial, fallible, sometimes tragically limited. Karol Wojtyła is saying exactly this, but on a level that is immediately theological. The ultimate encounter that interests him here is that between a human being and God. Without interiority, that this encounter could not take place. This is why, with a short circuit that may seem bold, the text may go on to argue that from the gospel we learn the non-reducibility of the spirit to matter and its laws. That non-reducibility which the believer lives in faith, hope, and charity. It is in this sense that Karol Wojtyła also interprets the famous passage in the Gaudium et Spes, according to which Christ reveals man to man. Gaudium et Spes 22. He reveals him precisely because, first of all, he makes him understand his spiritual nature. And through this, he impels him to transform reality. Touching on the theme of a combat for the spiritual man, he continues, I quote, "The line of this combat passes through each of us, through human interiority, and filtering
into the multiple social and historical dimensions. It touches human institutions, economic and political systems, civilization and culture. End of quote. The task is, in his eyes, especially urgent today. We are speaking, first of all, of the today, of the 70s, of course. Because the great forces that oppose evangelization are those that fight interiority. For example, those that promote the consumer society and hedonism, that consider man the instrument for something else, that make him wholly a cog in society, that encourage technical progress without simultaneously taking care of the interior progress that allows the world to be given a spiritual face. Are these problems only recent? Karol Wojtyła thinks not. The very issue of secularism, which he understands as the idea that the whole human ego belongs to the world and is dependent on it, is for him the identical problem Paul names when he contrasts the Spirit of God with the Spirit of the world. Contemporary, then, are only the particular forms in which this combat against inwardness takes place. Moving from the first letter to the Corinthians to the letter to the Ephesians, the essential point of evangelization is thus found in corroborating the inner man. In this way, Christ can be allowed to dwell in the believer's heart. One must resist the temptation to take these statements as obvious. They are not today and they were not then. One only has to read the text of the Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi, which resulted from the synod in which Karol Wojtyła was participating, to see how different the approach is. Certainly compatible, but also distant. This, of course, is not a value judgment. It is just the observation of a difference in accents, concerns, perspectives. We noted earlier how this lecture by Karol Wojtyła appears rather isolated in his philosophical output. Nevertheless, it bears the mark of his character and thought. If we wanted to give more substance to this observation, I think we should turn elsewhere, to his literary and poetic production. It is, as is obvious, one does not find theories. One does, however, find extraordinary pages of attention to and analysis of human interiority. It is first and foremost this analysis that, in a sense, makes revolutionary pages that might either ways appear as aesthetic and intimist escapism. They are revolutionary because human interiority, even before it is inhabited, is a place that can be inhabited. A horizon in which any reduction of man to mechanism falters and shows its inhumanity. It is precisely this reduction that is the authentic human alienation that Marxism intends to fight against, but in fact multiplies by misunderstanding the real nature of human beings. We content ourselves with just one example, which is very interesting. In a poetic composition from 1952, published under the pseudonym Andrzej Jawien, entitled Thought is a Strange Space, by Karol Wojtyła. From a certain point of view, his topic has nothing religious about it. It is a reflection on thought and its difficult relationship with the words that would like to express it. However, this reflection is conducted as an interpretation of the mysterious passage on Genesis in which Jacob struggles at length with a man, Genesis 32, and then declares that he has seen God face to face. Here are the first lines of the composition. I quote, "Not infrequently in conversation we pause before truth for which words are lacking, gesture and sign are missing.
At the same time, we feel that no word, gesture, or sign would know how to contain the whole picture into which we must penetrate alone, struggling like Jacob. End of quote. Jacob's experience is the experience of coming into consciousness. But this can happen through any minimal reality that surrounds us. I quote, "Lay your gaze for a moment on the drops of fresh rain," a drop of rain. "See, in them concentrates its light all the green of spring leaves, and so almost all of them thicken in the drops overflowing from their own borders. And though your eyes are filled with awe, you can't really open all your thoughts." End of quote. This is not always a pleasant encounter. In fact, its greatest intensity occurs at the moment of struggle and dismay. I quote, "But when this reality, with all its weight, bends over me and pounces on me, then it is filled with thought and descends to the bottom of man on which I seldom walk, which indeed I know not, though I know that beyond that I cannot decompose, because the vision and the total object have that abyss." End of quote. But in the intensity of this struggle occurs the revelation of what man really is. It is not the exteriority of acts that constitutes his essence, but rather the depth of his consciousness. I quote, "Although our days are filled with simple acts in which the inwardness of the act is obscured by the inseparable gesture, we equally possess the certainty that one day that act will fall away, and that of our acts only the true essence will remain." End of quote. Certainly, no exaggerated importance should be attached to a youthful poetic composition that predates the lecture we considered earlier by more than 20 years. We observe, however, that in it lies at the center the reflection on that inner space in which the encounter with God can take place. In a sense, indeed, the very care of that space is the guarantee of an encounter. As Augustine wrote, "In interiore homine habitat veritas," in the interiority of man dwells truth. My impression is that in hindsight, the 20th century's suspicion of interiority appears unjustified. Karol Wojtyła's quick remarks about the risk of human beings being emptied of their true nature by the external forces of the world have by no means lost their relevance. Perhaps they even make more sense in an age when the great recognizable dictatorships certainly have receded, but the dissimulated ones have advanced. The ones that, for example, manage to engage even a child of a flood of images, words, desires, and patterns that colonize and deform experience. Abandoning the strange space of thought just means letting something else occupy it. But above all, it is the deep connection of interiority with the Christian faith that deserves to be thought about again. It is well possible to recognize that this nexus has sometimes or often been developed in deviant forms. It is possible. But it is also impossible to deny that it has appeared since the first Christian generation as an essential way of thinking of faith as wholly human, as something that, with all the immense limitation of each person, truly concerns
him or her, and, as Paul wrote, even transforms the meaning of the word I. I believe this is an important contribution that Christian discourse can bring to our time, and perhaps the greatest card to play in the face of a man who, if we are to believe the word of Jesus, does not care about conquering the whole world if he then loses his soul. Thank you very much. Thank you very much, Professor Salmeri, for this reflection, what Karol Wojtyła would probably call the irreducible in man. Our third speaker is Professor Adam Potkay from the College of William and Mary. And last week we had the pleasure of participating in Karol Wojtyła memorial lectures given by him when we analyzed ideas of Scheller, Wojtyła, and the great works of the world literature. Now Professor Potkay is going to speak about wonder, intuition, romanticism, about, again, Wojtyła, Scheller, and Wordsworth. Thank you. Thank you to my fellow speakers for those wonderful talks, and thank you for Professor Marek Słomka for inviting me. Thanks for everyone at the Institute and at Ethos, and thanks to Dorota Kabraska of Ethos, who I've been working closely with for 15 years. And it's very nice to be back. Before I go to my set text, I just wanted to say something impromptu in English. Just as an overview of what I'm doing, I'm focusing on the philosophic and poetic writings of Wojtyła from the 50s and 60s, the Lublin lecture, through Acting Person. But what these writings got me involved with was about another 1,000 pages of Max Scheler, because the Lublin lectures delivered here in the mid-50s are an ongoing dialogue with a philosopher, German philosopher from earlier in the 20th century, Max Scheler. And one of the things that struck me, just being summary here, is that although there are clearly things that attract Wojtyła to Max Scheler, especially that objectivity of values, and the hierarchy of values going up from pleasure to holiness, and Scheler writing on what a person is, the notion of personhood is important. It's in Scheler, too, that we get that Wojtyła borrows the notion of solidarity between individuals. But Scheler, all in all, strikes me as a very different sensibility, very rooted in German English Romanticism, and values as something one feels rather than something that one has to assent to, work through. Scheler, when we had the seminar, one of his main claims is the greatest act is the spontaneous act of loving the good without thinking about it at all, just spontaneously and without pre-moral training, just this emotional intuitionism. And this becomes a difference between the two, but we'll see a bit of it in Wojtyła's poetry, if not. So now I will try to abide by the text more with his translation. So for this conference in honor of John Paul II, I address the opposition of modernity that extends from Wordsworth in the Romantic era, or Jean-Jacques Rousseau in the Romantic era, through the phenomenological writings of Max Scheler
and Karol Wojtyła, the differing claims I have in mind are those of emotionalism and rationalism as grounds for moral and theistic values. Is the ultimate ground of value reason, as the ancients maintained, or is it sentiment, as the moderns often maintain? And if one chooses feeling as the basis of values, what keeps those values from charges of mere subjectivity or irrationality? If one simply intuits, or not, the value of a person or a deed, how can moral disagreements be settled? Wojtyła, in the lectures he delivered here at Kuhl between 1954 and 57, argues against Scheller's ethical emotionalism, or intuitionism, while supporting aspects of his philosophy. Scheller was right, he thinks, in holding that we may intuitively find objective values, a hierarchy of values from bodily pleasure to deep holiness. But Scheller, Karol Wojtyła thinks, was not right that intuitionism is a sufficient basis for ethics. For how can the passive reception of value account for the person's willing the good, his self-conscious ethical action? And is this reception of value even possible without a prior active judgment about what a value is? These problems extend in some sense back to the late 18th century French, English, and German Romantics, Rousseau, to, I'm going to focus on William Wordsworth because I know him best, but one could find similar things as we did in the seminar in Goethe, in Rousseau. But as a poet himself, Wojtyła knew the reverential mysteries of poetry can disclose a different sphere than argumentative philosophy. As a philosophic phenomenologist, it's incumbent on Scheller to explain how one can get from knowing values to actively willing those values. And for Wojtyła, Scheller's philosophy is unable to do so. It is the will and the agent's self-actualization and willing, as well as judging the good, that Karol Wojtyła emphasizes in his early lectures through his major treatise, The Acting Person or Actant Person. What I'd like to suggest in this essay, though, is that Karol Wojtyła, as poet and philosopher, appreciates the power of moral and theistic intuition, and particularly, a key word of this lecture, the wonder or reverent amazement we may experience in the natural ordering of things, and from there, inferences about God's wisdom and grace in creating it. In this, he concurs with Scheller, indeed with Aquinas, and also with the Romantics who rooted moral value in intuition or intimation. However insufficient he may have found emotionalism's claim as philosophy, Karol Wojtyła nonetheless entertains intuition's more limited role, as he puts it, creative and rich in consequences for cognition of human reality. That's from Acting Person. Or, as he claims elsewhere, with open-ended suggestiveness, this is Karol Wojtyła, the spontaneous ability to feel values is the basis for many human talents. Such a claim accords with the Thomism that anchors Wojtyła's thoughts. And I just want to say that it's a Thomism that does not anchor Scheller's thought, who never mentions Aquinas, except one footnote, maybe two, in a 700-page work. Wonder is key to Aquinas' picture of the contemplative life, which rises above the active life and offering a foretaste of eternal beatitude. The 20th century Thomist Joseph Pieper defines contemplation as, quote, a form of knowing arrived at not by thinking, but by seeing, intuition. It is a form of knowing accompanied first and last with amazement, ultimately in the God who can appear before the eyes of one whose gaze is directed toward the depth of things. It is an inner and outer thing. And yet, the relation of wonder to knowledge is variable.
Wonder is, in the first place, an emotional attitude and intuition. Descartes considered wonder as a passion, that is, something in relation to which we, as rational agents, are passive, and differentiated it from other passions, such as love, hatred, in that wonder need involve no clear cognition or value judgment. As Descartes says, it can happen before we have any knowledge of whether the thing is beneficial to us or not. The philosopher Geoffrey Malthus aptly distinguishes two types of wondering: to wonder at and to wonder about. The first of these, to wonder at, may be called simple wonder. The second, to wonder about, is very often a motive to knowledge. To wonder at, for Malthus, recalls the primordial experience of things shining forth to the world, parts or aspects of the world coming into presence. For example, our intuitive response to a rainbow. By contrast, to wonder about is a form of questioning, the striving for an explanation, and is such the basis of philosophical curiosity. It's this wonder that Descartes and most philosophers tend to approve. But the two aspects of wonder are not mutually exclusive. Malthus argues that wonder about does not exhaust the original wonder from which it may have arisen. Wonder is, in fact, consistent with both ignorance and understanding. The wonder at home in non-understanding he dubs existential wonder, following an earlier paper by R.W. Hepburn. Existential wonder. The existential wonder that something should be at being itself rather than nothingness. Hepburn writes, "The object of this wonder is the sheer existence of a world. All reasons fall away. Wondering is not a prelude to fuller knowledge, though the generalized interrogative attitude may persist." The dual senses of wonder go back in the philosophic tradition to Plato. In the Theaetetus, Socrates says to the title character, wonder, Thaumazein, is the only beginning of philosophy, and he who said that Iris, the rainbow, was the child of Thaumas, made a good genealogy. That is, wonder may lead us to seek philosophical explanations, wonder about. But it may also prompt us to wonder at the rainbow, Iris, as it shines forth in the sky, the mythical daughter of simple wonder itself. It's this later existential wonder that's revived in Scheller's phenomenology of religious experience. I personally don't know, I have not been able to tell if Karol Wojtyła read any Scheller after the formative work, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. But here's from a later Scheller 1921 work on the eternal in man, a summary of this. Scheller takes what is fundamental to phenomenology to be an attitude, because he takes phenomenological seeing to presuppose an emotional, indeed moral, relation to the world. The Greeks called this attitude Thaumazein, which Scheller, together with his later admirer Heidegger, thinks of as a reverential kind of wonder. What then is wonder? It consists, says Scheller, in, quote, a willingness to be dominated rather than to dominate, to bathe in the richness of being rather than to impoverish being by seeking control of it for the sake of one's own subjective assurance. Say that again, it's complex. A willingness to be dominated rather than to dominate, to bathe in the richness of being rather than to impoverish being by seeking control of it for the sake of one's own subjective assurance. From the emotional point of view, it consists in, quote, a surrender of the self to the intuitional content of things as a profound trust in the unshakableness of all that is simply given. A courageous letting go in intuition and in the loving movement toward the world in its capacity for being intuited.
This philosophy faces the world with the outstretched gestures of the open hand and the wide-eyed gaze of wonder. By this point in 1922, I think, Scheller writes more like a poet than a philosopher, a trait that his admirer, Heidegger, and his successor in his philosophy, in his university chair, will also adopt. Karol Wojtyła engages this wonder less in his philosophy than in his poetry, from his first published literary work, Song of the Hidden God, 1946, through to his 2003 collection as John Paul II, The Roman Triptych Meditations. In that first collection, The Song of the Hidden God, the poet expresses his gratitude to nature, to sea and sun, and to the Lord he fears he does not love warmly enough, and says, I guess the quotation here in the original, "But accept, Lord, the wonder that leaps from my heart, as a brook leaps up from its source, a sign that heat may yet burn. So, Lord, do not spurn even that cool wonderment. One day you will nourish it with a burning stone, a flame in my mouth." An allusion to Isaiah 6:7, I think. Published almost 60 years later, the Roman Triptych begins with a section titled Wonder or Wonderment. And here's a little bit of it. "The undulating wood slopes down to the rhythm of mountain streams. To me, this rhythm is revealing you, the primordial word. How remarkable is your silence in everything, in all that on every side unveils the created world around us. All that, like the undulating wood, runs down every slope. All that is carried away by the stream's silvery cascade, rhythmically falling from the mountain, carried by its own current. Carried where? What are you saying to me, mountain stream? Where and what place do we meet? Do you meet me who is also passing, just like you? But is it like you? Allow me to pause here. Allow me to stop at a threshold, the threshold of simple wonder. The running stream cannot marvel, and silently the woods slope down, following the rhythm of the stream. But man can marvel. The threshold which the world crosses in him is the threshold of wonderment. And then in a wonderful parenthetical, once this very wonder was called Adam. It's wonderful to hear, even in English. I bet it sounds even better in Polish. It's a wonderful rolling. It sounds like Wordsworth and Goethe and Herder, and it's a wonderful sort of poem. Wojtyła's simple wonder corresponds to Malpis's original wonder, wondering at. It is infused with the intuitive sense that natural objects are a good, harmonious part of a stable, divinely infused system. Quote, "To me, this rhythm is revealing you." But original wonder for the poem's speaker is only a willed suspension of interrogative wonder. The question, is it like you, he asked to the stone. Poised at the entry into morals and Christian history. The poem continues in the section, "The First Beholder," on another threshold, that of the Sistine Chapel, where the speaker will wonder at the body and the artistic representation of the body, both of which we see or intuit as good. Here it is at the entrance. "I stand at the entrance of the Sistine. Perhaps all this could be more simply in the language of the book of Genesis. But the book awaits the image, and rightly so. It waits for its Michelangelo, the one who created saw that it was good. We enter the chapel in order to read it again, going from wonder to wonder." Karol Wojtyła concludes, "on a teleological path to Michelangelo's final judgment and then the final judgment itself." The progress of the Roman triptych is from simple wonder in the world as the first threshold to the church, the antechapel to the church being human art, and the full church being Christian history and the end of history. This teleology was Scheller's too, until in 1922,
he abandoned Catholicism and his earlier claims on its behalf as a potential unifying force for a renewed Europe. And I don't know, again, what edition Karol Wojtyła read of Scheller's magnum opus, but in an introduction to one of the later ones, he says, I no longer believe in Catholicism, but it was this book that led me toward that. By the time of Scheller's final work, Man's Place in Nature, he turns to an immanent God and a pantheism that somewhat resembles Spinoza's, but that is closer in its lack of philosophic rigor to a poet, and we'll take the poet Wordsworth. The philosopher Julian Young argues that Scheller here abandons philosophy for a subjective worldview, or Weltanschauung, that he hopes his readers will accept as true, without offering arguments for why we should. He envisions a world spirit moving through nature and world history and tending toward the realization of that objective hierarchy of values in which he always continued to believe. Which is to say, Scheller ends back at Romanticism. And here I turn more completely to the value and limits of poetic, non-demonstrative evocation of moral values. Here's a poet I've written a lot about. I think one of the great poets in English, William Wordsworth, along with John Milton and William Shakespeare. I put him third. Wordsworth, who produced his most important writings between 1795 and 1805, was the preeminent poet of the country, deemed by Scheller, quote, the most woefully disenchanted, borrowing a Max Weber phrase. England is the head of the first industrial revolution, that is the industrial revolution of coal, steam engines, and steel, represented to many German philosophers of the later 19th and early 20th centuries the perilous forces of commercial, materialistic, and scientific modernity. But Wordsworth, critics have long since seen, was the English poet of re-enchantment, not disenchantment, but re-enchantment, of wondering at. He offers no moral science, but rather a moral art, a way of tutoring his readers' ethical intuitions through description of the contemplative mind in nature. For Wordsworth, as for Scheller, simple wonder in nature is less a threshold and more a part of the church. It is, as in Scheller, a moral response, a response that may or ought to have moral consequences. But what if someone doesn't have such responses? It's always a problem with intuition. What if you don't intuit this? In his 1798 collection, Lyrical Ballads, Wordsworth includes two companion poems, Expostulation and Reply, and then The Tables Turned, that dramatize the difficulties of moral agreement between different experiential values, rational active life on one hand, and emotional contemplative life on the other. Expostulation and Reply opens with an adversarial figure who criticized the poets, William's inactivity, and says, "Why, William, on that old gray stone, thus for the length of half a day? Why, William, sit you thus alone and dream your time away? You look round on your mother earth as if she for no purpose bore you, as if you were her first-born birth, and none had lived before you." The active figure here finds the poet's Adamic wonderment inappropriate for a man who is not Adam. Recall Karol Wojtyła's line quoted above, "Once this wary wonder was called Adam." He urges purposive activity, books to be read, and things to be done. William responds in defense of his contemplative leisure or otium, deeming, quote, that there are powers which of themselves our mind impress, that we can feed this mind of ours in a wise passiveness. The adversarial figure does not reply. This conversation poem contains only point and counterpoint, two apparently incommensurable views, and any synthesis between them depends on the reader. The romantic contemplative mode involves being in nature, typically in a natural terrain, with things present at hand, to anticipate Heidegger,
available for disinterested contemplation rather than ready to hand objects of practical use or purpose. Receptive wonder prompts us, as Scheller puts it, to, quote, bathe in the richness of being rather than to impoverish being by seeking control of it. In Wordsworth's counterpoint poem, The Tables Turned, the sole speaker, the adversary is silenced here. The sole speaker revels in the details of his natural setting, declining sun, mellow light, singing birds, and concludes with claims about wonder's moral effects that may or may not ring true. And these are famous lines, once famous lines. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good, than all the sages can. Sweet is the lore which nature brings, our meddling intellect misshapes the beauteous form of things we murder to dissect. Enough of science and of art, close up those barren leaves. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. Wordsworth's ballad rhythm here is enchanting, but our own meddling intellects may nonetheless ask, how can nature's impulses teach? What do they teach, and what follows from that teaching? Can emotional intuitionism, ethical intuitionism, serve as the basis of an ethics? Even if one posits an ability to absorb values from nature or the essences of things, how can these values lead to ethical activity, specifically to willingly performing duties or even fulfilling obligations? Scheller, for his part, opposed his philosophy to the deontic philosophy of Kant, with its centrality of duty, self-legislated categorical imperatives, a formally rational system built on thou shalt and thou shalt not. And Karol Wojtyła followed Scheller in this. He agreed that Kant needed this criticism. Against Kant, Scheller rejects an ethics of categorical commands, calling these negativism in ethical life. Prohibitions clearly refer to negative values, but even positive commands pertain to the absence of that value in life. And here is Karol Wojtyła summarizing this argument of Scheller. In ethical life, one ought to strive to experience positive values, and therefore he must remove commands and exclude duty and obligation. Values alone must suffice. That's Wojtyła's summary of Scheller. For the Scheller, the good can be loved and absorbed on its own without the negativity of evil. Without the negativity of evil. He considered unadulterated joy and love to be the deepest sources of moral value and also moral action. Karol Wojtyła was not going to go so far, but let me just spend some, of course, it's not going to go so far as this, but let me just go back to Wordsworth for a section. Scheller's assumptions are reflected in Wordsworth's poems. In a poem beginning, "It is the first mild day of March," Wordsworth writes, "Love now a universal birth, from heart to heart is stealing, from earth to man, from man to earth, it is the hour of feeling. One moment now may give us more than 50 years of reason. Our mind shall drink at every pore the spirit of the season. Some silent laws our hearts may make, which they shall long obey. We for the year to come may take our temper from today." Laws here emerge spontaneously through love from the heart, and it is the heart, not the person, not the will, that just as spontaneously obeys it. The heart, attuned to world-encompassing love, is unconstrained by anything outside itself or the yoke of any duty. Kant is, as it were, turned upside down here. Still, one might ask, how does one pass from feeling to any kind of act? Wordsworth makes such a passage feel possible without having to offer specifics. In his great ode, line written a few miles upstream of Tintern Abbey, on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13th, 1798.
Upon revisiting an arresting landscape that he had first beheld 5 years earlier, he recalls the influence his earlier absorption in that natural beauty may have had on him. And this is the Wordsworth quote. "Though absent long, these forms of beauty have not been to me, as is a landscape to a blind man's eye, but oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have owed to them, in hours of weariness, sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart, and passing even into my purer mind with tranquil restoration, feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as may have had no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love." So it's the notion of that recalling these beauteous forms, the spiritual value of beauty, has had this moral effect, feelings of unremembered pleasure, such perhaps as may have had no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love. Wordsworth's unremembered pleasure anticipates our notions of unconscious motivation. It's the unremembered pleasure of natural and moral beauty abiding in us that motivates equally unremembered acts of kindness and of love. I think the value of this statement is that Scheller is also very interested in being non-Pharisaical. It is non-Pharisaical to recall Matthew 6, 3-4, in charity, don't let your left hand know what your right hand is doing. Do this in secrecy, even here secrecy from oneself, just unremembered acts. As with Scheller, the attuned or happy man is the good man. For Scheller, Wojtyla writes, contentment or even felicity is not so much the end of the act as rather located at its very roots. Contentment or felicity as the origin, the genesis of act. Having staked out the roots of kind acts in the receptive heart, Wordsworth continues on to a theistic intuition in the first of his poems, either pantheistic or panentheistic, one being unorthodox, one being orthodox. Panentheistic passages, quote, "Nor less I trust to them, these forms of beauty, I may have owed another gift of aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened. That serene and blessed mood in which the affections gently lead us on, until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things." His second and still more wondrous intuition of God's being all in all occurs in the poem's effective climax. The next quotations, "And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man." Something more deeply interfused, ocean, air, blue sky, and in the mind of man. That's quite an interiori hominum sort of statement. A motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and rolls through all things. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains, and of all that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, both what they half create and what perceive. Well pleased to recognize in nature, in the language of the sense, the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral being. Scheller in his last years turned to a similarly intuitive pantheism, I have felt a presence. But working in the opposite direction from Scheller, Wordsworth passed from this pantheistic phase to Christian communion in the Church of England. He did so because of a belated recognition of evil.
Evil, Wojtyła argues in the Lublin Lectures, an acting person, was Scheller's own blind spot. Scheller's exclusion of duty from ethical life, his avoiding feelings of negative values, quote, Karol Wojtyła says, makes sense only when the person neither carries in himself such negative values nor tends to them in any way. Otherwise, we ought to strive to overcome them. That is, we ought to will that. We ought to will to overcome negative values that are part of us. Similarly to Scheller, Wordsworth, in his autobiographical epic The Prelude, 1805, is prepared to see evil as illusory, a misnomer. His own development, he claims, has been based on the adverse principles of pain and joy. Evil as one, pain, is rashly named by those who know not what they say. His epic is, he concludes, a temper to the sorrows of the earth, yet centering all in love, and in the end, all gratulent, producing joy, if rightly understood. After 1805, however, Wordsworth admitted that substantial evil exists, and his hope gradually became orthodox. In the last stage of composing the Prelude, Wordsworth's ship captain brother John died in a shipwreck, and the poet's correspondence reveals his grappling with the reality of natural evil and his struggle to accept Christian hope in God's justice and eternal life. Wordsworth's hope shifts from the receding horizon of something ever more about to be to a determinate aim, Christian salvation and eternal life, thanks to the grace of God. In 1807, Wordsworth published a very different sort of poem than those he'd written before. He writes, thinking back to Kant, an ode to duty. Its title alone suffices. In 1822, he publishes a work called Ecclesiastic Sketches, a sonnet sequence on the history of the church from the Middle Ages on in England. Karol Wojtyła was early grounded in Catholicism, of course, and would ascend to a celebrated papacy and canonization. His status in the church is indubitable, and the value of his philosophic writings, some of them from 75 years ago, is reaffirmed by scholarly republication and by new readers, and those new readers include myself. As a philosopher, Wojtyła engages and arguably improves on Scheller, whose emotionalism was a stumbling block. Yet, as a creative writer, Karol Wojtyła did not lose sight of the vivid irrationality of humans, our non-comprehended actions, and the wonder of our emotional being. While the world and earth were for him thresholds of wonder, I think Karol Wojtyła wondered most at all at the human person. In his dramatic poem, The Jeweler's Shop, 1960, the voice of the pastor and theologian may be heard. But while the love that surpasses all other loves is enjoined repeatedly by a mystical character called Adam, it never cancels the terrible wonder of the human, for whom love and freedom are problems as well as promise. Numberless are the world's wonders, but none more wonderful than man, begins a famous speech in Sophocles' Antigone. And in Shakespeare, Prince Hamlet counters with a no less famous speech, "What a piece of work is man," which ends by deflating the wonders of human reason, faculties, and form to an impression of dust. The jeweler of Wojtyła's drama, who crafts marital destinies as well as wedding rings, marvels at human complexity and contrarieties in verse of reflexive complexity. And here's the speech of Adam in the jeweler's shop. Ah, the proper weight of man, the weight of man and the weight of a ring. This rift, this tangle, this ultimate depth, this clinging when it is so hard to unstick heart and thought. And in all this, freedom, a freedom and sometimes frenzy, the frenzy of freedom trapped in this tangle. And in all this, love,
which springs from freedom, as water springs from an oblique rift in the earth. This is man. He is not transparent, nor monumental, nor simple. In fact, he is poor. Rift and tangle, heart and thought, freedom and frenzy, transparency and greatness, these latter both negated. The jeweler shows us a wonder that is neither simple nor a joy. This speech is a final reminder that feeling and reason, ignorance and understanding are at the root not only of wonder, but of humanity, its arts, and its philosophy. Thanks for your attention. Thank you for your lecture. It was a real joy to listen to it. And I mentioned the word joy because actually our cooperation 14 years ago started with the volume of ethos entitled exactly Joy. That's how it started. Now, after the series of free lectures, we would like to invite you to a break. It's 20 minutes, no, 15 minutes break. Outside you will find the refreshments. Zapraszamy teraz Państwa na 15-minutową przerwę. Za drzwiami znajdziecie Państwo poczęstunek. Dziękuję bardzo.
Czyli możemy zaczynać drugą część pierwszej części naszej dzisiejszej konferencji. Witam wszystkich, którzy trwają z nami od rana i wszystkich nowo przybyłych. Zanim przejdziemy do prezentacji tej części, zapraszam pana wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego, który chciał właśnie do nas przemówić. Szczęść Boże. Dostałem taką miłą propozycję, żeby zabrać na chwilę głos podczas tak pięknej, ważnej konferencji o naszym świętym Janie Pawle II, naszym profesorze, naszym ukochanym papieżu. Parę słów, takich wspomnień, bo naukową część to Państwu wszystkim pozostawiam, ale moje wspomnienia krótkie, chociaż jak wielkie, wspaniałe. Ja jestem z tego pokolenia Jana Pawła II. Z pokolenia tych ludzi wówczas młodych, którzy radowali się, gdy nasz profesor Karol Wojtyła został wybrany papieżem na stolicy w Watykanie. Byłem wówczas uczniem liceum w Tyszowcach. Radość była ogromna. Komunistyczna władza puściła informację w dzienniku. Jak myśmy się cieszyli. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. A później przeżycia z 12, jak wyliczyłem, spotkań osobistych, bliższych i dalszych z Janem Pawłem II. Chyba największe przeżycie to był 88 rok. Wówczas jako student naszej alma mater, Wydziału Prawa Kanonicznego Świeckiego, wybrałem się na pielgrzymkę do Rzymu. Jako zaangażowany w Niezależne Zrzeszenie Studentów, samorząd studencki. Pojechaliśmy autokarem. Kto już troszeczkę dłużej jest na Kulu, to pamięta, że Kul dostał Mercedesa. Nowy samochód. Byliśmy tacy dumni, że taką maszyną jedziemy do Rzymu. Okazało się, że było ciężko. Chyba lepiej było może tym autosanem jechać, bo okazało się, że ten Mercedes był skromny w tym znaczeniu, mimo że pięknie wyglądał, że nie był wyposażony w air condition, ale i nie było możliwości odsunięcia szyb. W naszych samochodach, autosanach i innych autonaprawach taka możliwość istniała. Straszny był upał. Jak to babcia moja mówiła, skwar. Ale wytrzymaliśmy. Byliśmy młodzi, więc dojechaliśmy do Rzymu i później to spotkanie w Castel Gandolfo. Papież przyszedł do nas. Wiedział, że grupa studentów niezależnych, angażujących się w opozycji antykomunistycznej przybyła. Przeżycie ogromne. Była pani profesor Liszcz, pani profesor Wanda, finansistka. U nas uczyła z UMCS-u, ale później u nas nazwisko mi umknęło. Wiele wspaniałych ludzi, później działających publicznie, zajmujących ważne miejsca. No i oczywiście inne spotkania tu na Kulu, na Dziedzińcu, w Zamościu, w
we Lwowie, na Błoniach, na Czubach, gdzie było pusto, a teraz wszystko zabudowane i wiele, wiele innych spotkań, które pamiętam i dziękuję Bogu, że mogłem w tym czasie być i studiować też na naszej uczelni. Ja dziękuję księdzu profesorowi Słomce za to, że wziął to wszystko w garść i tak dzielnie tutaj prowadzi instytut i tą dla nas świętą osobę przypomina, promuje. Spotkałem wychodząc profesora Rocco Buttiglione, którego już poznałem wiele, wiele lat i który tak pokazał nam, jak trzeba postępować, jak godnie się zachować, jak trzeba się zachować. A tym przykładem była możliwość zajęcia przez niego w Unii Europejskiej komisarza do spraw rodziny. Ale żądano od niego, żeby wyrzekł się tych wartości, żeby o rodzinie, o wartościach, między innymi katolickich, chrześcijańskich, nie mówił nic. On odmówił, powiedział nie. Te wartości to jest ta tożsamość Europy, nasza. Więc jestem szczęśliwy, że też takie spotkanie świadka historii pewnego obecności przy naszym papieżu spotkałem dzisiaj. Ja was serdecznie w imieniu pana marszałka Jarosława Stawiarskiego, całego zarządu, ale również i sejmiku, jako że jestem jednym z nich, pozdrawiam, przekazuję. I teraz trochę, już ostatnie niemalże zdanie, będę nieskromny, ale powiem tak. To wszystko też miało wpływ na to, że zaangażowałem się parę lat temu i doprowadziłem do zawarcia partnerstwa między województwem lubelskim i regionem Lazio. Rzym, okolice. Właśnie teraz już możemy też i z lotniska naszego Lublin-Świdnik wylatywać do Rzymu, żeby można było szybko przybyć i pomodlić się, zwłaszcza w roku świętym. Wszak dziś ten rok jest rokiem świętym. A pomógł mi następca w takim ugrupowaniu, następca profesora Rocco Buttiglione, między innymi Cese, Lorenzo Cese, jego następca, który jest bardzo blisko z Watykanem związany. Ja pozdrawiam Państwa jeszcze raz. Dziękuję, że zaproszony zostałem i chcę też od razu powiedzieć, bo wróciłem parę godzin temu z Lwowa. Mamy spotkanie u marszałka o 12:30 z profesorem Rejdakiem w ramach akcji Pomoc dla Szpitala Wojskowego w Charkowie. Chodzi o mikroskop, który ratuje wzrok dla wielu żołnierzy. I to jest ta akcja i będę musiał tam być. Ale jeden wykład tu jeszcze wysłucham. Pozdrawiam was, dziękuję. Bądźmy razem, tak jak nam mówił, nakazywał, przekazywał Jan Paweł II, Ojciec Święty. Szczęść Boże. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu wicemarszałkowi za skierowane do nas słowo i dziękujemy również za wsparcie naszej konferencji. Zapraszam teraz do prezentacji księdza profesora Roberta Woźniaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ksiądz profesor
Zajmuje się między innymi relacjami teologii z filozofią współczesną i wykorzystaniem metody fenomenologicznej jako metody teologicznej, jak się dowiedziałam. Natomiast zapewne ten wykład będzie dotyczył czego innego. Kultura prawdy, diagnoza Jana Pawła II i jej aktualność. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Może dobrze, że nawet ucięło ten pierwszą linijkę ze slajdu, kulturę, dlatego że stosuję ją w moim wykładzie dosyć szeroko. Kultura obejmuje wszystko. Obejmuje każdy wytwór ludzkiego ducha, w tym także i teologię. Jestem teologiem, będę chciał mówić o teologii prawdy z perspektywy nauczania Jana Pawła II, jego tekstów. Struktura mojego wykładu wygląda mniej więcej tak. Będę chciał zacząć od kontekstu pontyfikatu Jana Pawła II. Oczywiście kontekst to także jest bardzo szerokie pojęcie. W wykładach, które już wysłuchaliśmy, kontekstem przede wszystkim był kontekst geopolityczny. Więc Jan Paweł II najczęściej ustawiany jest właśnie z tej perspektywy polityki i jego wkładu do przemian w Europie i w świecie. Pamiętacie Państwo zapewne, że w liście Benedykta XVI, papieża emerytowanego, o Janie Pawle II, w liście prywatnym do księdza kardynała Dziwisza, który potem został opublikowany, papież zastanawiał się, czy Jana Pawła II można by nazwać wielkim. I odpowiadał, że do tej pory ten przymiotnik wielki odnosił się do tych papieży, którzy mieli ogromny impact społeczny. I zapewne Jan Paweł II takim papieżem jest. Natomiast ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na inny kontekst, o którym mówi się dużo mniej albo mówi się tylko i wyłącznie polemicznie. To jest kontekst intelektualny, w jakim znalazła się Europa i świat po II wojnie światowej. I to będzie pierwszy punkt. Potem opowiem troszkę o chrystologicznej definicji prawdy. Zastanawiałem się, jak nazwać ten punkt. Może chrystologiczna struktura prawdy, infrastruktura prawdy. W każdym razie chodzi o to, że prawda dla Wojtyły jest głęboko powiązana z wydarzeniem Chrystusa. Potem parę słów na temat eklezjologicznego wymiaru prawdy. I w końcu to, co mnie najbardziej interesuje, co najbardziej chciałbym podkreślić w moim wykładzie, to jest coś, co nazwałem wielką syntezą. I w końcu krótkie podsumowanie. Zacznijmy zatem od kontekstu. Pozwolicie Państwo tutaj parę slajdów, które pozwolą nam zorientować się w tym intelektualnym kontekście, który także w pewien sposób formował Wojtyłę jako filozofa i jako duszpasterza. On może bardzo do tych autorów, których ja wymienię, nie odnosił się, ale cała jego koncepcja prawdy i sposób przedstawienia tej koncepcji, na ile był teologiczny, na tyle także odnosił się wprost do tego kontekstu, o którym wspomnę. Pierwszym z tych myślicieli jest Martin Heidegger. I to jest myśliciel emblematyczny, dlatego że on jest taką wielką kodą, podsumowaniem całej tradycji oświeceniowej. Od Kanta przez Niczego, oświeceniowej tradycji, czyli tradycji dialektycznej. I dlatego tam może się znaleźć miejsce zarówno dla Kanta, jak i dla Niczego. W każdym razie Heidegger podsumowuje tą tradycję i wprowadza pojęcie egzystencji bezwierzeniowej. Pamiętacie Państwo, że Kant twierdził, że żeby wierzyć, musi ograniczyć używanie swojego rozumu. U Heideggera to już jest jasne, że wiara nie ma nic wspólnego z rozumem. To jest bardzo ciekawe, bo Heidegger jest katolikiem, ale te jego zasady myślenia po 22 roku są bardzo powiązane z zasadami, z pryncypiami teologii i filozofii protestanckiej, czyli sprzeciw wobec metafizyki, sprzeciw wobec rozumu, sprzeciw wobec racjonalnej koncepcji prawdy. Teologia ma zajmować się wiarą, filozofia zajmuje się rozumem. Między rozumem i wiarą nie ma przejścia.
tak naprawdę teologia, która chciałaby być racjonalna, byłaby pewnego rodzaju kwadraturą koła. I to jest podsumowanie. Heidegger jest tutaj tym, który podsumował pewną tradycję. Drugim myślicielem, o którym chcę wspomnieć, jest, no mówię, że ostatni przedstawiciel szkoły frankfurckiej, Jürgen Habermas. I nie chcę tutaj wchodzić w detale jego myślenia. To był człowiek, który do 2001 roku, czyli do wydarzeń w Nowym Jorku, twierdził, że religia jest zarzewiem konfliktów społecznych i dlatego im bardziej wysuniemy ją na margines, a sami będziemy polegali na czysto racjonalnej komunikacji międzyludzkiej, to będziemy w stanie tworzyć społeczeństwo oparte na pokoju i społeczeństwo dobrobytu. Po roku 2001 on zmienia swoją postawę, przyznaje się do błędu, mówi, to nie obecność religii w społeczeństwie, ale jej wypieranie prowadzi do tego, co mamy. W każdym razie ja tutaj chcę go zacytować z innego, czy wspomnieć z innej perspektywy. To jest myśliciel, który także jest bardzo emblematyczny dla całego pokolenia powojennego myślicieli niemieckich. I on w jednym ze swoich wspomnień mówi o pewnego rodzaju czarnej dziurze nadziei, jaką mieli młodzi ludzie, młodzi Niemcy po roku 1945. Oni nie potrafili spojrzeć sobie w lustro. Byli świadomi tego, co stworzyli jako kultura także, tak? Bo tam ta kultura cała była jakoś zaangażowana w tworzenie machiny II wojny światowej. To jest pokolenie tak naprawdę pustki. Dzieci kwiaty, cała rewolucja, nazwijmy to takiej pseudonadziei, drodzy Państwo, to jest odpowiedź właśnie na tą pustkę egzystencjalną, która wytworzyła się w pokoleniu powojennym. I ona bardzo charakteryzuje postmodernizm. Tam jest bardzo dużo lęków, na przykład lęki przed mocną też tożsamością, przed bardzo kategorycznymi stwierdzeniami. Tak naprawdę lęk przed prawdą jako kategorycznym stwierdzeniem. Tu mamy dwóch myślicieli francuskich, bo postmodernizm przede wszystkim intelektualnie to wiąże się z myślicielami francuskimi, aczkolwiek u genealogii jego jest Nietzsche i Heidegger. Tych dwóch, czyli Guattari i Deleuze, stworzyli koncepcję rhizome, to jest tak kłącze. Tworzymy filozofię, która ma być kłączem, czyli niekończącą się ilością rozgałęzień. Nie docieramy nigdy do sensu rzeczy. Jedyne, co możemy tworzyć i odkrywać, to jest coraz to nowe skomplikowania rzeczywistości. I to jest z definicji. To nie jest de facto. To jest de jure. Myślenie właśnie tym się charakteryzuje, że jest nieustanną komplikacją rzeczywistości. Derrida, no to chyba najsławniejszy z myślicieli postmodernistycznych. Jest teza naszej pani profesor Bieli-Grobson o tym, że to jest oczywiście, Derrida był Żydem, czego nigdy się nie wypierał, z Żydów Maranów. Marani to hiszpańscy Żydzi, którzy nieustannie musieli się przebierać, chować swoją tożsamość, żeby przeżyć. To sprawa XV wiek, wiadomo, prześladowania w Hiszpanii, które kończą się wygnaniem z Hiszpanii Żydów. I teraz cała filozofia Derridy jest właśnie taka marańska. Mówi się o marańskiej pasrze Derridy, czyli ona jest nieustanną próbą przebierania się, niezgodą na tożsamość. Jego główne pojęcie to jest différence. Ilekroć dochodzimy do jakiejś rzeczywistości, którą widzimy intelektualnie, pod nią skrywa się jeszcze jedna, i jeszcze jedna, i jeszcze jedna, również założeniowo. Nasze poszukiwanie to jest nie tyle, że on odrzuca prawdę, twierdzi jedynie, że nigdy absolutnie nie dochodzimy do prawdy, bo zawsze pod prawdą, którą już widzimy, znajduje się jakaś inna. Pan Michel de Foucault, który zresztą przebywał przez pewien czas jako attaché kulturowy przy ambasadzie francuskiej w Warszawie, to znowu człowiek, który podobnie robi archeologię wiedzy, nie zgadza się na prawdę, twierdzi, że człowiek to jest dosyć
ostatni wymysł filozofii i widać, że już przeżywamy jego nie tylko kryzys, ale i koniec. Narodził się wraz z narodzinami w XIX wieku nauk społecznych i historycznych. I pan Foucault może zasłynął z tego najbardziej, że on wszędzie, w każdym dyskursie tropił nie tyle obecność prawdy, co struktur władzy. To nie o prawdę chodziło w filozofii, to nie o prawdę chodziło w życiu społecznym, chodziło o władzę. I próba odkrycia tego, w jaki sposób społeczeństwa tworzyły, wytwarzały z siebie te struktury władzy, w stosunku do których prawda była służebna, właśnie do tych różnych rodzajów władzy, nadzorować i karać, chociażby historia więzienia, historia szaleństwa, którego on twierdzi zostało wymyślone w epoce romantycznej. No i może taki też najbardziej emblematyczny, znany pan Giovanni Vattimo, Włoch, który stworzył koncepcję myślenia słabego. Nasza myśl jest słaba, kenotyczna. Oczywiście on też powołuje się na wątki chrześcijańskie. Nie znamy prawdy, bo nasz umysł absolutnie nie może sięgnąć do niej ze względu na swoje ograniczenia. To jest, drodzy państwo, kontekst. To są lata 50. i 60. przede wszystkim, może początek 70. To jest kontekst duszpasterzowania Wojtyły, a wcześniej tych jego pierwszych lat także filozofowania. On nie odnosił się do większości z tych autorów, ale musiał ich znać, co pokazuje lektura jego tekstów. Natomiast chciałbym zauważyć jeszcze, jeśli chodzi o kontekst, że fragmenty tego takiego rozchwianego myślenia postmodernistycznego bardzo określiły niektóre fragmenty życia kościelnego. I papież w swoich encyklikach odnosił się do tego rozchwiania, do tego brania inspiracji właśnie z tego słabego myślenia współczesnego. Przede wszystkim teologia utraciła pewną formę, czyli przestała opierać się na objawieniu. Zaćmienie Boga w Chrystusie, to znaczy podkreślanie człowieczeństwa Chrystusa, ale rozdzielenie prawdy i wolności, które cechowało niektóre nurty teologii moralnej przede wszystkim. Przeciwstawienie wiary i rozumu oraz filozofii i teologii. To naprawdę jest dosyć mocny ruch w teologii od lat 60. Na jej nieszczęście. Sceptycyzm i zanik zmysłu metafizycznego. Bardzo trudno znaleźć dzisiaj teologa, który otwarcie i świadomie broniłby podejścia metafizycznego. Wielu teologów nie odrzuca metafizyki, ale boi się jej bronić. Wybiera drogę uprawiania historii filozofii, historii teologii. Kontekstualizm i relatywizm. No oczywiście, jeśli odrzucona jest prawda, jeśli nie mamy do niej dojścia, to pozostaje nam tylko to, co kontekstualne i relatywne. Z tego rodzi się radykalny pluralizm. Radykalny, bo pluralizm jest dobry i chrześcijański, ale radykalny pluralizm, który mówi, nie ma żadnej postaci jedności, istnieje tylko hektyczna wielość. No i scjentyzm, do którego także Wojtyła się odnosi. Drodzy państwo, tutaj dochodzimy do drugiego punktu. To jest moja teza. Od lat wydawało mi się, że najważniejszym dokumentem, no wiecie państwo, argumentować, że coś jest najważniejsze, to jest trudna dosyć rzecz. Powiedzmy zatem, że subiektywnie dla mnie najważniejszym dokumentem, który nam pozostawił Jan Paweł II, jest Fides et Ratio, czyli encyklika z 98 roku. Ale przygotowując także ten wykład, trochę skuszony przez księdza profesora Marka, szukając, wspominając, postanowiłem poszerzyć tą listę najważniejszych dokumentów dla mnie i widzicie tutaj państwo, że są 3 takie dokumenty. Redemptor Hominis, czyli mamy rok 79, Veritatis Splendor, czyli 93, no i Fides et Ratio, czyli 98. To jest triada Wojtyły, która jest odpowiedzią na ten kontekst, który przed chwilą zarysowałem. I tak jak mówię, trudno byłoby szukać odwołania do myśli wprost, czy do nazwisk tych myślicieli, których wymieniłem. Natomiast papież wyraźnie odnosi się do tego chaosu, który powstał w teologii pod wpływem lektury
tychże autorów. I teraz to nie jest dokładny indeks, ale zaskoczyła mnie jedna rzecz. Dzisiaj to łatwo jest zrobić, tak? Otóż w tekście z 79 prawda występuje 114 razy. Słowo prawda w różnych fleksyjnych wersjach. W encyklice Veritatis Splendor z 93 270 razy, drodzy Państwo. To nie są bardzo długie teksty. A w Fides et Ratio 425 razy. Znaczy, ja cały czas będę bronił, że znowu z tej triady najważniejsze jest Fides et Ratio. I rzeczywiście bez zrozumienia Fides et Ratio nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć tego, co jest kluczem do całej spuścizny Jana Pawła II, nie tylko filozoficznej, teologicznej, ale także duszpasterskiej, a być może w ogóle nie powinniśmy rozdzielać tych podejść. Bo nauczyliśmy się, tak, że tu jest filozofia, tu jest teologia, tu jest duszpasterstwo. Dla niego to była jedność i proszę zauważyć, że skupienie na prawdzie wzrasta z biegiem lat. Tu na pewno widać wrażliwość filozofa, ale najbardziej widać tutaj wrażliwość duszpasterza. Chrystologiczna definicja prawdy to jest punkt drugi. To jest fragment drugiego punktu Redemptor Hominis. Dalsza część będzie analizą wybranych tekstów. W zasadzie nawet mniej analizą, więcej ich przytoczeniem. Bo jeśli obchodzimy rocznicę, to myślę, że warto posłuchać także oryginalnie Wojtyły. Jego teksty są pod tym względem w zasadzie nie wymagają żadnego większego komentarza. I proszę popatrzeć, drugi punkt Redemptor Hominis to na pewno była jego encyklika programowa, którą ponoć miał naszkicowaną jeszcze w Krakowie. Nie jako encyklikę, ale i jako jedną z jego książek interpretacyjnych poświęconych dziedzictwu Soboru Watykańskiego II. Kontekst się troszkę zmienił i papież pisze, że ta posługa, którą wraz z przyjęciem wyboru na biskupa Rzymu i następcę apostoła stała się na tej stolicy jego szczególnym obowiązkiem, jest związana z tą właśnie pierwszą i podstawową prawdą wcielenia. I już tutaj odnosi się do rzeczywistości prawdy, łącząc ją z wcieleniem. Czyli pierwszym wyznacznikiem całego pontyfikatu będzie Chrystus. Będzie Syn Boży, który się wcielił. Tu moglibyśmy oczywiście prowadzić dalej tą analizę, dlaczego akurat nie on mówi wprost o wcieleniu. Interesuje go Chrystus jako prawda wcielona. Ciało dla niego było istotnie ważne i myślę, że tutaj także widać tę istotną wagę wcielenia. Natomiast mnie w mojej percepcji tego tekstu zwróciło uwagę bardzo, że pisze tutaj o prawdzie wcielenia. Wyraźnie wyrażając to bardzo wyraźnie, że w tym pontyfikacie będzie chodziło o prawdę połączoną z Chrystusem. To jest Veritatis Splendor, 83 punkt. Zauważcie Państwo, istnieje potrzeba, byśmy nie poprzestawali jedynie na przestrzeganiu wiernych przed błędami i niebezpieczeństwami pewnych teorii etycznych. Myślę, że tutaj polegliśmy. Jeśli mamy dzisiaj także recepcję i mamy o tym mówić, to większa część nauczania moralnego i większa część duszpasterstwa jest jednak przestrzeganiem, a papieżowi chodzi o coś innego. Ta encyklika została podpisana w święto Przemienienia Pańskiego. I jemu chodzi o to, że musimy przede wszystkim ukazywać urzekający blask tej prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus. To, co słyszeliśmy na poprzednim wykładzie, ta jedność i różnica między Wojtyłą, Schellerem i Wordsworthem jest tutaj bardzo urzekająca. To znaczy chrystologiczna koncepcja prawdy u Wojtyły jest prawdą estetyczną, ale nie w znaczeniu estetyki oddzielonej od ontologii, tylko estetyką jako częścią metafizyki. To trzeba by było powiedzieć, że jest estetyką rozumianą tak, jak rozumiałby ją Baltazar. Jako istota takiego metafizycznego namysłu teologicznego. Prawda jest piękna. Ona ma swój blask. Sam ten tytuł Veritatis Splendor jest fascynujący. I papież mówi, nie tylko przestrzegajcie przed błędami, pozwalajcie ludziom uczestniczyć w blasku
To znaczy, blask zawsze daje światło, które jest potrzebne do rozróżnienia tego, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe. Ale blask pozwala także ogrzać się. Światło to jest ciepło. To jest to promieniowanie. Zresztą można by było ten slajd połączyć z promieniowaniem ojcostwa. Bo ten Chrystus przemieniony na górze Tabor to jest promieniowanie ojcostwa. Wojtyła w punkcie 83 tego nie wspomina, ale skojarzenie samo się nasuwa. Przepraszam, tu mi się zjechały rzeczy. Moje ulubione 2 rzeźby z Chartres, które mówią o tym, jak to ojciec z twarzą Chrystusa stwarza Adama, który też ma twarz Chrystusa. Jak Delibak napisał w swojej książce o humanizmie ateistycznym, o dramacie humanizmu ateistycznego, ludzie przez wieki patrzyli na ten portal katedry w Chartres, wiedząc, że Bóg jest tym, który wyciąga ich z prochu, że Bóg jest fundamentem ich godności. I do tego także odwołuje się papież Wojtyła. W 8 punkcie Redemptor Hominis pisze: w Nim, w Chrystusie, objawiła się niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworzeniu, którą Księga Rodzaju wyznaje, powtarzając po tylekroć: widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. Dobro ma swoje źródło w mądrości i miłości. Już tutaj, drodzy Państwo, zauważcie pewną formę myślenia syntetycznego. Dobro ma swoje źródło w mądrości i miłości. W każdym razie ten slajd odsyła nas do tego, że chrystologiczne myślenie o prawdzie rozświetla blaskiem prawdy początek istnienia człowieka. W 21 punkcie Redemptor Hominis papież pisze, dopełnia to w ten sposób, że stwierdza, że pełna prawda o ludzkiej wolności jest głęboko wpisana w tajemnicę odkupienia. I znowu mamy prawdę, w tym wypadku prawdę o wolności. I tak jak Chrystus oświeca nasz początek, tak samo to On otwiera w konkretnym kontekście, w którym znaleźliśmy się po grzechu, prawdę o tym, co to znaczy być wolnym człowiekiem. Głębiej nawet. Chodzi o ludzki wymiar odkupienia. W odkupieniu nie tylko rozświetla się prawda, którą o ludzkiej wolności, ale także odsłania się prawda o godności wewnętrznej człowieczeństwa. Człowiek nosi w sobie godność. On jest wewnętrznie wyposażony w godność, którą dało mu stworzenie i odkupienie. Zatem proszę zauważyć, że prawda chrystologicznie rozumiana ma swoje 2 istotne momenty w myśleniu Wojtyły. Moment początku, czyli stworzenie, i moment ocalenia wolności, czyli odkupienie. Tu mogę przejść do następnego punktu: Kościół i prawda. Bardzo ważkie, pojemne stwierdzenie z 19 punktu Redemptor Hominis. Tak więc staje przed nami w świetle błogosławionej nauki Soboru Watykańskiego II. Tak chciałbym, żeby posłuchali wszyscy krytycy Soboru tego stwierdzenia, błogosławionego Soboru Watykańskiego II. Kto czytał te teksty, ten oczywiście zdaje sobie sprawę z ich niedoskonałości, ale zdaje sobie także sprawę z tego, że w dużej mierze są to w większości teksty natchnione. Praktycznie z perspektywy dziejów teologii, szczególnie w XX wieku, osiągnięcie takich tekstów przez prawie 2,5 tysiąca biskupów zgromadzonych na Soborze było niemożliwością. A wydali z siebie dosyć spójną naukę o Kościele w świecie współczesnym w wielu jego aspektach. Papież wyraźnie o tym mówi. W każdym razie tutaj chodzi mi w tym slajdzie o to, że nazywa papież Kościół społecznym podmiotem odpowiedzialności za prawdę Bożą. Tutaj tak bardzo chyba ten Kościół jako społeczeństwo, jako osoba zbiorowa, to nie mogę nie wspomnieć. To jest akurat nie coś, co na pewno nie da się tego pogłębić, tego wątku nauczania Wojtyły, bez zrozumienia jego środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przede wszystkim tych wymiarów dogmatyki tworzonej przez Granata i potem przez księdza Bartnika, osoba zbiorowa. I także, to jest jakby genetyczny wpływ tego środowiska i to, co było potem u Wojtyły, jest także
eksplanacją, jest takim wyciągnięciem konkretnych wniosków z tego, czego tutaj także nauczył się w spotkaniu z tymi wielkimi geniuszami, którzy tworzyli wasze środowisko. W Fides et Ratio papież będzie mówił o diakonii prawdy. Kościół jako diakonia prawdy. Bardzo piękne wyrażenie. Jako diakon prawdy. W zasadzie trzeba by było powiedzieć diakonisa, bo Kościół to ona, prawda? Społeczny podmiot odpowiedzialności za prawdę Bożą. Jest tutaj gdzieś echo tego filaru i podpory prawdy, o którym pisze święty Paweł Apostoł. Diakonia prawdy. W Veritatis Splendor 96 papież mówi o stanowczości, która nie dopuszcza ustępstw ani kompromisów. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. Tutaj jest ta ikona 21 męczenników egipskich, wieśniaków, którzy oddali życie za Chrystusa, pokazując właśnie ten radykalizm roszczenia, inaczej ten radykalizm prawdy przechowywanej w Kościele, który jest diakonem tej prawdy. Co znaczy odpowiedzialność za prawdę? Redemptor hominis 19. Oznacza jej umiłowanie, oznacza jej zrozumienie. I to umiłowanie i zrozumienie wypływa z uczestnictwa Kościoła w posłannictwie Chrystusa proroka. Charyzmat prawdy jest w Kościele proroczy i opiera się jakby na dwóch nogach. Na zrozumieniu i umiłowaniu. Więc to jest oczywiste, że papież pisze, że tworzy jakby zaplecze teorii głoszenia, ale mówi, jeśli chcesz głosić, to musisz uczestniczyć. To nie jest pierwotnie twoje zadanie, tylko zadanie Chrystusa, prorockie zadanie Chrystusa, w którym ty uczestniczysz. Prawda jest uczestnictwem i dlatego domaga się przede wszystkim zrozumienia i umiłowania. I tutaj znowu, słuchajcie, bardzo odkrywam takie perspektywy tischnerowskie u niego. Tischner zawsze mówił o tym, że ten ideał księdza jako ojca to jest ideał wychowawcy. Rozumienie i miłość. Dojrzewanie do rozumienia i do miłości. I tutaj także trzeba zadać pytanie, na ile nasze duszpasterstwo mogło poradzić sobie i poradziło sobie de facto z tak ustanowioną właśnie, nie tylko przypominać i walczyć, robić apologię, ale przede wszystkim rozumieć. Rozumieć jako zadanie na zawsze i kochać. Bez oddzielenia rozumieć i kochać. Wybitny tekst pozwalający nam zbliżyć się do tego, co Wojtyła rozumie przez prawdę. Jest uczestnictwem poprzez miłość i zrozumienie. Ten tekst mówi o tym, że my w Kościele tej diakonii prawdy nie możemy uważać jako naszego wyłącznego zadania. Na pewno tak, trzeba byłoby ten tekst odczytać w kontekście synodalności papieża Franciszka. To jest zadanie całego Kościoła, to jest zadanie tak naprawdę całej wspólnoty ludzkiej i dlatego papież mówi, wszyscy mają tą odpowiedzialność za prawdę Bożą. I wymienia nauki przyrodnicze, humanistyczne, lekarze, prawnicy, ludzie sztuki i techniki, nauczyciele różnych stopni i specjalności. Jeśli my naprawdę mamy prawdę, jeśli mamy jej służyć, to musimy być otwarci na współpracę. Tak naprawdę papież mówi ze wszystkimi. Czyli prawda jest nie tylko uczestnictwem w prorockiej misji Chrystusa. Jest także naszym dzieleniem się, świadomym i dobrowolnym, naszym własnym zadaniem. Tym zadaniem, które w Kościele przynależy do Jego istoty. Nie powinniśmy także być zazdrośni o prawdę. Tu znowu kojarzy mi się tekst świętego Tomasza, który on wziął z Ambrozjastra. Jeden z jego najbardziej umiłowanych cytatów. Prawda od kogokolwiek pochodzi, zawsze pochodzi od Ducha Świętego. I też trzeba tutaj zadać pytanie, czy my czasami nie byliśmy zazdrośni w naszym duszpasterstwie o prawdę, którą dostrzegaliśmy gdzie indziej. Czy potrafiliśmy ten moment, o którym Wojtyła tu pisze, wszyscy mamy być odpowiedzialni, czyli włączajmy w naszą odpowiedzialność. Czy my to potrafiliśmy zrealizować?
Tu jest tekst piękny o teologii. Zawsze miała i nadal ma ogromne znaczenie dlatego, aby Kościół, lud Boży mógł twórczo i owocnie uczestniczyć w prorockim posłannictwie Chrystusa. Teolog to sługa prawdy Bożej. I tu znowu rodzi się pytanie, czy teologia ma jakiś wpływ na życie duszpasterskie? To jest pytanie zarówno do teologów. Czy tworzymy taką teologię, którą da się przełożyć na język duszpasterstwa i która wypływa z języka duszpasterskiego, z problemów żywotnych współczesnego człowieka? A z drugiej strony, czy nasze duszpasterstwo jest otwarte na to, bo przecież to nie może polegać na tym, że teolog ogranicza swój zakres myślenia i na przykład zdolność tworzenia pojęć. Jeśli teologia nie miałaby zdolności tworzenia nowych pojęć, to znaczy, że nic nowego nie widzi. To znaczy, że Chrystus się zestarzał, a Ireneusz mówił, że w nim jest taka nowość, która się nigdy nie starzeje. To wymaga także od teologii, żeby była bardziej wyczulona na to, co się dzieje w duszpasterstwie, ale to wymaga od duszpasterzy, żeby nie chcieli gotowców, uproszczonych wizji rzeczywistości, jedynie konspektów od teologów, konspektów do kazań i do katechezy. Przepraszam, że to mówię, ale tutaj dzisiaj przy pontyfikacie papieża Franciszka często się mówi o tym, że on rozdziela praktykę od teorii. To nie jest prawda. W żadnym z jego dokumentów oficjalnych, a prześledziłem je wszystkie, nie spotkałem żadnego rozdzielenia. Natomiast bardzo często spotykam rozdzielenie od strony duszpasterzy. I tutaj na pewno spuścizna Jana Pawła II jest zupełnie... Ten człowiek był mistykiem, ten człowiek był poetą, ten człowiek był filozofem i ten człowiek był duszpasterzem. I to nie było 4 czy 5 różnych ludzi, tylko to był jeden człowiek. Jeden człowiek. Ekumenia. Ekumenia, papież mówi, ekumenia jest takim punktem, od którego nie ma odwrotu. I ona też oczywiście musi się opierać na prawdzie. Nie może żadną miarą oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. Z jednej strony konieczność, a z drugiej strony koniecznie ekumenia musi respektować prawdę. I tutaj dotykamy czegoś, co jest naprawdę wybitnie ważne u Wojtyły. Zwłaszcza świętość, to jest Veritatis Splendor 107, jaśniejąca w życiu wielu członków ludu Bożego, skromnych i często ukrytych przed oczami ludzi. Rocco Buttiglione mówił o tej zbieżności 3 pontyfikatów, której musimy szukać i o którą musimy walczyć, bo to także jest nasza interpretacja. To nie są tylko czysty fakt Wojtyła, czysty fakt Benedykt, czysty fakt Franciszek. My musimy uspójnić, znaczy musimy wypracować hermeneutykę rozumienia działania Ducha Świętego w dziejach. Co nie oznacza, że nie mamy świadomości, że niektóre rzeczy z Wojtyły nie przetrwają i z Benedykta też, i z Franciszka też nie. Ale to Franciszek mówił o świętych z sąsiedztwa. Zresztą jego teksty o świętości są fascynujące. Skromnych i często ukrytych przed oczami ludzi to najprostsza i najbardziej pociągająca droga, na której można bezpośrednio doświadczyć, jak piękna jest prawda. Znowu, piękna jest prawda, blask prawdy. Kto? Rocco w dużej mierze miał rację. Nie tyle filozof, nie tyle teolog, co świadek. Zresztą na Kulu przed wieloma laty, pamiętam, że to chyba było z okazji pierwszego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, profesor Kołakowski, jako agnostyk, chociaż ja uważam, że był człowiekiem wierzącym, tylko ukrytym z obawy może przed jakimiś swoimi własnymi koncepcjami. On powiedział, że jeśli zadano mu pytanie chrześcijaństwo jutra, czy chrześcijaństwo przetrwa, i odpowiedział tak, jeśli będzie miało świadków. Bardzo podobnie odpowiedziała ostatnio pani profesor Chantal del Sol z okazji wręczenia doktoratu honoris causa i wiem, że ona troszeczkę dialektycznie ujęła rzeczywistość. Nawet korespondowałem z nią na ten temat i w zasadzie zaproponowałem jej moją interpretację jej słów, na które przystała. Myślę, że ten wykład był zbyt dialektyczny, ale przyjmijmy go w takim minimalistycznej interpretacji, która mówi: musisz być świadkiem, prawda nie inaczej się propaguje jak przez świadectwo. I słuchajcie, to naprawdę jest jeden z toposów, w których zgodzą się wszyscy papieże, co najmniej od Jana XXIII do Franciszka.
Jak wyzwalająca moc ma miłość Boża i jaka jest wartość bezwarunkowej wierności wobec wszystkich wymogów prawa pańskiego, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Mnie tutaj przychodzi na myśl, na marginesie, Hans Urs von Balthasar, w który wiarygodna jest tylko miłość. We wstępie pisze, że Liebende wissen von Gott am meisten, Theologen muss ihren zuhören. Miłujący wiedzą o Bogu najwięcej. Teolog musi się im przysłuchiwać. A w swojej wczesnej i dosyć nieznanej książce, pierwszej, jaką poświęcił świętej Teresie z Lisieux, pisze: Kościół, dokładnie cytuję, potrzebuje transfuzji krwi z hagiografii. To nie jest tutaj żaden pobożnościowy moment w tym, co on pisze, łącząc prawdę ze świętością. I tutaj coś, co jest także na dzisiaj. Popatrzcie, to jest Redemptor Hominis, 79 rok. Gdybyśmy wzięli te słowa pod uwagę wtedy, on mówi, że ta diakonia prawdy, która jest istotą Kościoła, musi oznaczać przezwyciężenie triumfalizmu, o którym nieraz była mowa w czasie Soboru. Proszę, przeczytajcie Lumen Gentium. Ubogi, pokorny i kroczący po drogach czasu, jeszcze nie antycypujący zmartwychwstania, ale Paschę Pana. Odrzucenie, świadomie wchodzący na drogę bycia odrzuconym. To są słowa niesamowite. Tutaj żyje cały Sobór u papieża. I ten triumfalizm, odrzucenie to jest jedna rzecz. Druga to jest pokora. Pokora, żeby był krytyczny w stosunku do wszystkiego, co stanowi o jego ludzkim charakterze i ludzkiej działalności. Żeby nieustannie wiele od siebie wymagał. Musicie od siebie wymagać. To nie jest zdanie skierowane tylko do bezbożnego świata. To jest zdanie pierwotnie skierowane do Kościoła. Właśnie ze względu na prawdę, której ma służyć. To on pierwszy powinien zawsze poddawać się krytycznej refleksji. I wielka synteza. To jest ten ostatni punkt. Wziąłem tutaj zdjęcie Delibaka, bo wydaje mi się, że te dwie myśli są tutaj w totalnej syntezie. Delibak, czyli natura i łaska. Nie dialektyka, tylko równowaga i współpraca między tym, co boskie i tym, co ludzkie. I Wojtyła w swoim rozumieniu prawdy jest właśnie taki. Szuka tej równowagi, nie dialektyki, szuka dialogu, rozdzielonych często w nowożytności rzeczywistości. Zresztą odnalazłem w archiwum Kurii Krakowskiej książki, które podarował Delibak Wojtyle z takimi małymi wpisami, bardzo malutką literką, mniejszą niż papież Franciszek, na pierwszej stronicy w prawym górnym rogu dla drogiego księdza kardynała Karola Wojtyły. I była korespondencja. Wojtyła bardzo chciał go zaprosić do Krakowa, ale to nie wyszło ze względu na problemy zdrowotne Delibaka. Zrobił go kardynałem za to. Chciałbym gorąco zachęcić filozofów, pisze w Fides et Ratio, zarówno chrześcijańskich, jak i innych, aby zachowali ufność w zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali nazbyt skromnych celów w swojej refleksji filozoficznej. Ostatnie zdanie. Wiara zatem staje się zdecydowanym i przekonującym obrońcą rozumu. Tutaj na marginesie nie wolno nie wspomnieć Ratzingera, który myślę, że przyczynił się głęboko do uformowania tej świadomości, takiej powiedziałbym nie antypostmodernistycznej, ale krytycznej w stosunku do postmodernizmu u Wojtyły. Zapewne Ratzinger przeżył cały ten szok postmodernistyczny, o którym mówiłem, od Heideggera aż po Wattimo w Tybindze w 1968 roku podczas tych zamieszek. On zdał sobie sprawę z tego, że prawdziwy problem, jaki my mamy, to jest właśnie problem z utratą prawdy, z manipulowaniem prawdą. I ten problem wynika nie tylko z tego, że człowiek rości sobie pretensje, bo to jest projekt nowożytny, jakby powiedział Remi Braque, do tego, żeby być panem prawdy, ale także ze strachu przed prawdą. Właśnie uważano, że zdecydowane zdania i prawda przyczyniły się do malheur des siècles, nieszczęść wieku.
To zdanie, że wiara staje się przekonującym i zdecydowanym obrońcą rozumu, słuchajcie, no ono, przepraszam za kolokwializm, rozwala. Bo proszę sobie przypomnieć, że 100 lat wcześniej, w ferworze kryzysu modernistycznego, papież musiał wskazać na granicę rozumu względem wiary. A po 100 latach to papież staje się obrońcą rozumu. To w ogóle nie wybrzmiewa. To w ogóle nie wybrzmiewa tak na co dzień w Kościele. To zdanie, my jako Kościół jesteśmy obrońcą rozumu, jego rzecznikiem. Należy zwłaszcza pamiętać, że istnieje tylko jedna prawda. Ta wielka synteza. No właśnie, nie wielość praw. Stary problem, tak? Od średniowiecza 2 prawd. Papież mówi, rozum może poznać prawdę i nie ma wielości prawd, tylko jest jedna prawda. To było bardzo ciekawe, bo na przykład motyw 2 skrzydeł z Fides et Ratio jest bardzo dla mnie niejasny, muszę wam powiedzieć. Dlatego, że jest ten tułów ptaka i z jednej strony jest skrzydło, które ma być rozum, tak to papież pisze, a z drugim wiara. Ale to nie jest dobre ujęcie rzeczywistości. Jest jeden duch ludzki, to jest cały ptak. I ten ptak ma, to jest rozum, mens, tak by powiedział Augustyn, czyli możliwość zwracania się do rzeczywistości, od siebie do rzeczywistości. I teraz, drodzy Państwo, ten mens, ten ptak, który chce szybować, on ma do dyspozycji 2 rodzaje świateł. Naturalne, którym może sam organizować rzeczywistość i ją poznawać, i ma do dyspozycji wiarę jako światło, które otwiera go na to, co dla rozumu samego jest niedostępne, ale odkąd ten rozum wierzy, czyli jak mówił Augustyn, cum ascensione cogitare, czyli myśli z dopustem, myśli bazując na otwarciu wolności, widzi ten sam rozum. Tam nie ma 2 rozumów. Nie ma tak, że jest rozum i wiara. Jest jeden rozum i jedna prawda, i ten rozum dysponuje przez naturalne swoje siły dostępem do rzeczywistości stworzonej, a poprzez wiarę, czyli akt otwarcia się wolitywnego, intelektualnego na prawdę Bożego Słowa, dysponuje dużo szerszą perspektywą, ale to jest ten sam rozum. Tutaj papież broni metafizyki. A więc pierwsze stwierdzenie było, rozum może poznać prawdę, drugie, prawda jest jedna, rozum jest jeden. I trzeci, to jest właśnie dlatego możemy poznać nie tylko zjawiska, ale także i głęboki wymiar metafizyczny rzeczywistości. Wojtyła broni metafizyki i w teologii do niej musimy powrócić, co nie znaczy, że musimy wrócić do metafizyki, którą znaliśmy. Tutaj jestem bardzo za Marionem. Marion twierdzi, musimy wyciągnąć z klasycznej metafizyki takie jej możliwości, które do dzisiaj pozostają w niej jeszcze ukryte. Tutaj jest o tak zwanej metodzie cyrkulacji, czyli papież cały czas mówił, że teologia i filozofia, od teologii do filozofii, od filozofii do teologii, to jest wymóg tej jednej prawdy i jednego rozumu. Tutaj papież coś mówi o kulturach, że właśnie wielość tych kultur jest także drogą do prawdy. Popatrzcie, cały czas jest synteza. Synteza, mamy jedną prawdę, a nie 2. Mamy syntezę w cyrkulacji między filozofią i teologią, między wiarą i rozumem. A tutaj mamy syntezę między prawdą i wolnością i między prawem i wolnością. To są 2 antynomie, na które papież chciał odpowiedzieć Veritatis Splendor. Że jeśli mam być wolny, to nie mogę uznać żadnego prawa nad sobą. Jeśli mam być wolny, nie mogę uznawać żadnej prawdy nad sobą. To stara śpiewka od Niczego przez Sartra. To myślenie syntetyczne najgłębiej widać tutaj w Veritatis Splendor. To jest fragment z jego przemówienia do Papieskiej Akademii Nauk Moralnych, który jest zacytowany expressis verbis w 84 punkcie Veritatis Splendor. Świadomość podstawowej relacji prawda-dobrowolność. Nie prawda, nie dobro, nie wolność. Nie tworzy filozofii czy teologii opartej na prawdzie bez dobra i bez wolności. Albo na wolności bez odniesienia do prawdy i dobra. To jest właśnie ten zmysł syntetyczny. I podsumowanie. Kultura prawdy, czyli tak naprawdę ten zmysł syntetyczny, ostatnio, parę lat temu wyszła we Włoszech dogmatyka jednego autora, bardzo młodego teologa, Gallardo się nazywa,
La verità è sintetica. Prawda jest syntetyczna. To nie znaczy, że ona jest negocjowalna. To znaczy, że ona pozwala nam syntetyzować nasz obraz rzeczywistości wszędzie tam, gdzie pojawia się prawda. I tutaj widzę Wojtyłę jako człowieka, który być może najgłębiej był zdolny odpowiedzieć na nieszczęście, jakie do filozofii i kultury europejskiej, tak w polityce, jak w ekonomii, jak w teologii i filozofii wniósł pan o nazwisku Hegel. Jeśli tamten chciał dialektykę, czyli nieustanny spór i ścieranie się rzeczywistości, to ścieranie prowadzi do nowej jakości rzeczywistości, aufheben. Aufheben to jest znieść, ale także i podnieść. Tylko że to, co jest podniesione, jest już jakby... Tu nie ma syntezy, tu jest ujednolicenie. Tu jest pożarcie na jakimś wyższym poziomie dialektyki. Dlatego uważam, właśnie to z Hegla zrodził się postmodernizm, który ma ogromnie, przynajmniej społecznie, ale także i filozoficznie wątków zaczerpniętych z marksizmu. Myśl Jana Pawła II na temat prawdy jest antidotum na postmodernistyczną dialektykę. Ta dialektyka jest wszędzie, a ona dzisiaj już tak się objawia między nami jako spór nie do rozwiązania, jako walkę wszystkich ze wszystkimi. Prawda jest dialogiczna i syntetyczna. To jest wyzwanie przed duszpasterstwem, któremu będziemy w stanie sprostać, jeśli będziemy chociaż pragnęli odwzorować sobie syntetyczną osobowość Wojtyły, człowieka wierzącego, filozofa, teologa, duszpasterza, papieża. Mistyka to jest to, czego potrzebujemy głęboko, żeby na nowo odkryć prawdę w jej blasku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za prezentację i zapraszamy, teraz zmieniamy w ogóle kontekst, zmieniamy dziedzinę, zapraszamy pana profesora Marcina Tadeusza Łukaszewskiego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który będzie mówił o utworze muzycznym związanym z Karolem Wojtyłą. Zapraszamy pana profesora, który właśnie zdradzi nam więcej. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji. Muszę powiedzieć, że jest dla mnie wielkim zaszczytem móc reprezentować Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w murach tej uczelni. I tak nie do końca tutaj się zgodzę ze słowami, które przed chwilą usłyszałem, że całkowicie zmieniamy dziedzinę, bo jednak sztuka, jak wiemy i o czym świadczą pisma jeszcze Karola kardynała Wojtyły, jak i później Jana Pawła II, świadczą o tym, że sztuka była dla niego bardzo ważna, że była mu bliska. Tutaj chciałbym przedstawić Państwu na początek, czym chciałbym się zająć podczas tego krótkiego wystąpienia. Ostatnim punktem będzie krótkie przedstawienie cyklu pieśni przeznaczonych na głos sopranowy i fortepian, autorstwa przedstawiciela młodego pokolenia kompozytorów polskich Sebastiana Szymańskiego. Ale zanim przejdę do tego utworu, chciałbym naświetlić kontekst twórczości polskiej, muzycznej, poświęconej Janowi Pawłowi II, która jest niezwykle bogata, jak się okazuje. I tutaj chciałbym pokazać Państwu stan badań nad tematem najpierw.
To nie są wprawdzie pozycje najnowsze, ale wśród nich jest szczególnie ważna postać Krystyny Bielskiej, która w roku 93, 15 lat po wyborze kardynała Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, opublikowała dzięki Ośrodkowi Dokumentacji Pontyfikatu w Rzymie 2 książki. Jedna z nich była poświęcona dokumentom muzycznym, nagraniom, druga zaś kompozycjom muzycznym. Już wtedy wyliczyła kilkadziesiąt utworów, które są poświęcone Janowi Pawłowi II. W swojej pracy wyróżniła 3 takie aspekty, mianowicie kompozycje, które są w jakiś sposób dedykowane Janowi Pawłowi II. Bez związku z jego działalnością czy twórczością był to rodzaj inspiracji związanej z postacią Jana Pawła II, często związaną z manifestem takim, jakiego wszyscy doświadczaliśmy w czasie wyboru, po prostu radości, okazania radości z powodu wyboru polskiego kardynała na głowę Kościoła katolickiego. Stąd dedykacje różnych utworów, bo wśród nich są także takie, których byśmy się nie spodziewali, że mogą być, na przykład sonata na fortepian, której autorką jest kompozytorka Joanna Bruzdowicz. Sonata dedykowana in memoriam elekcji Jana Pawła II. Ale są też utwory oczywiście już stricte o charakterze religijnym, takie jak chociażby Te Deum Krzysztofa Pendereckiego, o którym jeszcze kilka słów tutaj za chwilę powiem. Drugą grupę stanowią utwory w jakiś sposób mówiące o Janie Pawle II, opisujące jego działalność, odwołujące się do jego dokumentów różnych, ale też trzecia grupa, bodaj najliczniejsza, to są kompozycje, w których autorzy wykorzystywali po prostu twórczość Jana Pawła II, czy to poetycką, wcześniejszą, dramaturgiczną, czy też dokumenty oficjalne, ale też poezję. I tutaj w utworze Sebastiana Szymańskiego styka się wczesna twórczość poetycka Karola Wojtyły, jak i niemal ostatnia jego działalność, czyli tryptyk rzymski. Oparcie się na 2 kompozycjach stricte poetyckich, ale odwołujących się, co oczywiste, do wiary chrześcijańskiej. To jest tylko wybór z kilkuset, jak myślę, a może i nawet kilku tysięcy, gdyby wziąć pod uwagę twórczość nie tylko polskich kompozytorów, które były pisane właśnie z myślą o polskim papieżu. Te, które najwcześniej powstały w roku wyboru, czy też rok później, to są na przykład utwory Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Kardynał Karol Wojtyła zwrócił się do Henryka Mikołaja Góreckiego z zamówieniem. Poprosił go mianowicie o napisanie utworu, dzięki któremu Kościół krakowski, ale także społeczność artystów mogłaby uczcić 900-lecie męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Ale ani kompozytor, ani kardynał nie zdawali sobie sprawy, że za kilka miesięcy Karol Wojtyła nie będzie już kardynałem krakowskim. Na pewno nie wiedział o tym i nie przeczuwał tego nawet Henryk Mikołaj Górecki, który swoje dzieło ukończył już w momencie, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. I prawykonanie tego utworu złożonego z tekstów 5 psalmów, których warstwę słowną tworzyło właśnie 5 tekstów psalmowych, ale ogólny tytuł kompozycji to jest Psalm Beatus Vir, co nie jest oczywiście ścisłe, ale nie miejsce i na czas, żeby tutaj wchodzić w szczegóły. W każdym razie pierwsze wykonanie tej kompozycji miało miejsce w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 1979. Górecki sam zadyrygował tą kompozycją. Druga, napisana też w roku wyboru, to było Te Deum, dziękczynne Te Deum Krzysztofa Pendereckiego,
które miało nie tylko wymiar religijny, ale także w pewnym sensie społeczno-polityczny, ponieważ w części tej kompozycji zostały wplecione motywy pieśni religijnej śpiewanej powszechnie w kościołach do dziś przecież także Boże coś Polskę, z jakże znamiennym fragmentem tamtych czasów Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. I ten fragment jest ujęty w partyturze Pendereckiego i to dzieło zostało dedykowane Janowi Pawłowi II. Zresztą kompozytor podkreślał niejednokrotnie, jak ważne dla papieża były spotkania z artystami, jak ważna była sztuka dla niego, muzyka. Pozwolę sobie zacytować krótką myśl Krzysztofa Pendereckiego, który w taki sposób wyraził się o swoich spotkaniach z Janem Pawłem II, ale także o jego odczuwaniu muzyki. Cytuję. Papież ponoć zawsze chętnie słuchał pana muzyki. To jest fragment wywiadu z Krzysztofem Pendereckim. I w odpowiedzi kompozytor mówi: spotkałem Ojca Świętego, kiedy jeszcze był księdzem, w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka w Krakowie. Miałem skomponować wtedy muzykę do Kolumba Paula Claudela i na jednym ze spotkań poznałem księdza Wojtyłę. Wtedy jeszcze byłem studentem. Ale później pamiętam go, jak uczestniczył w pierwszych wykonaniach moich pasji i jutrzni w Krakowie, w kościele świętej Katarzyny. Był bardzo zainteresowany muzyką, sztuką współczesną. Jeszcze później to ja występowałem dla niego, już jako papieża. Razem z orkiestrą La Scali wykonywaliśmy dla niego w Watykanie fragment mojego Raju Utraconego. Jeszcze później w Castel Gandolfo dyrygowałem Stabat Mater, a ostatnio 4 lata temu wykonywałem Te Deum, które napisałem po jego wyborze na papieża w 1978 roku. Tyle Krzysztof Penderecki. I tutaj chciałbym przejść do utworu, który jest żywo związany z historią Polski, z różnymi momentami w dziejach naszej ojczyzny, jak też z postacią Jana Pawła II, mianowicie Rekwiem polskie. Można by tutaj szukać pozornych podobieństw do Deutsches Requiem Johannesa Brahmsa, ale na tytule te podobieństwa się kończą, ponieważ Rekwiem niemieckie Brahmsa jest napisane do tekstu niemieckiego, a więc nie do łacińskiego Ordinarium Missae. Natomiast dzieło Krzysztofa Pendereckiego to jest łacińska msza żałobna, która powstawała przez 25 lat. Sam Penderecki podkreślał w wywiadach, że jest to najdłużej pisany przez niego utwór, który powstawał etapami. Pierwsze fragmenty tej kompozycji powstały w latach 1980-84 i były związane wówczas z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Powstanie Solidarności. Tu prośba Lecha Wałęsy o napisanie utworu Lacrimosa. Następnie śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego i poświęcone mu Agnus Dei. Tak zaczęło powstawać Rekwiem, które doczekało się prawykonania w roku 1984 w Stuttgarcie. Ale w 1993 roku kompozytor dopisał jeszcze jedną część, już bez dedykacji, Sanctus. Natomiast w 2005 roku dzieło zostało domknięte, zwieńczone kompozycją Chacona, co ciekawe bez tekstu, utworem przeznaczonym wyłącznie na orkiestrę smyczkową. I wtedy kompozytor niejednokrotnie podkreślał, że uważa utwór za ukończony. Jest to cykl wariacji, opracowań głównego tematu. Jak wyrażał się kompozytor, refleksja nad postacią Jana Pawła II, nad jego odejściem. Mówił wtedy, że czymś niestosownym by było używanie tekstu w momencie, kiedy należy milczeć, w chwili śmierci.
To dzieło zostało wykonane powtórnie, pomijając oczywiście liczne wykonania rekwiem polskiego zarówno w kraju, jak i za granicą, ale to powtórne prawykonanie, jeśli tak można powiedzieć, miało miejsce w roku 2005, krótko po dopisaniu owej szakony podczas festiwalu Wratysławia Cantans w Krakowie. Tak przedstawia się cała kompozycja trwająca blisko 90 do 100 minut, która oczywiście jest jednym z ważniejszych utworów Krzysztofa Pendereckiego o charakterze religijnym, by przywołać tutaj jeszcze przede wszystkim pasję według świętego Łukasza napisaną i wykonaną w roku 1966, napisaną na zamówienie 700-lecia katedry w Münster, czy też takie utwory jak 7. symfonia 7 bram Jerozolimy, o napisanie której zwróciły się do Pendereckiego władze miasta Jerozolima z okazji 3000 lat od założenia, od powstania miasta. Wreszcie credo, wyznanie wiary. Kompozytor podkreślał, że chciał napisać mszę. Zaczął od credo, którego czas trwania wynosi blisko godzinę. Stwierdził zatem, że za dużo by było już pozostałych części mszalnych. Potem oczywiście powstała jeszcze missa brevis na chór, drobne dzieło, chóralne a cappella. Natomiast to owo wyznanie wiary, credo, uznał za kompozycję całościową, już bez otoczenia pozostałych części mszalnych. Natomiast te dwa utwory, które tutaj wskazałem, czyli Te Deum i fragment Requiem Owa Szakona, poświęcona pamięci Jana Pawła II, to są jedyne kompozycje Krzysztofa Pendereckiego poświęcone polskiemu papieżowi, czyli dzieło z wczesnych lat twórczości i dzieło z późnego czasu. Te dwie kompozycje flankują też twórczość Krzysztofa Pendereckiego, ale tych spotkań kompozytora z papieżem było wiele więcej, o czym świadczą jego wypowiedzi w wywiadach, o czym świadczą też liczne zdjęcia, które można znaleźć w internecie, także jako dyrygenta, wykonawcy. O tym, jak ważna była sztuka, kultura, także muzyka dla Jana Pawła II, chciałbym tutaj przywołać dwa cytaty. Wczesny, z 1964 roku, opublikowany w czasopiśmie Znak. Karol Wojtyła pisze. Słowo kultura jest jednym z tych, które najbliżej są związane z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję. Dzieła kultury, które trwają dłużej niż człowiek, dają o nim świadectwo. Koniec cytatu. No i wreszcie jeden tekst, obok którego nie wolno przejść obojętnie, a na pewno nie wolno przejść obojętnie przedstawicielom kultury i sztuki, czyli list do artystów, w którym Jan Paweł II tak pisze. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem talentu artystycznego. Koniec cytatu. I teraz chciałbym już przejść do drugiej części mojego wystąpienia, czyli do tytułowego utworu Sebastiana Szymańskiego. Kilka słów o kompozytorze, które są ważne w kontekście twórczości. Sebastian Szymański jest absolwentem studiów teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ukończył także podyplomowe studia kompozycji muzycznej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Co ważne, jego praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie została poświęcona tym dwóm aspektom, czyli teologii i muzyki. Myślę, że to ważne, bo nieczęsto mamy do czynienia z twórcą tak świadomym, który potrafi przekuć w czyn to, co przeczyta u innych i
tak jest też w jego kompozycji poświęconej Janowi Pawłowi II, czyli właśnie cyklowi mszy. Jak powiedziałem już wcześniej, są to 3 pieśni napisane do różnych tekstów Jana Pawła II, przeznaczone na sopran solo i na fortepian. To oczywiście są pieśni artystyczne, nie są to pieśni kościelne, nie nadawałyby się wręcz nawet do tego, żeby je w taki sposób wykonać. Zatem utwory stricte koncertowe, które zostały pierwszy raz w sposób właśnie koncertowy, publiczny, zaprezentowane w Filharmonii Krakowskiej. Krótko później znalazły się także w nagraniu płytowym. Jak wyglądają teksty do tych utworów? Są to 3 wybrane przez kompozytora fragmenty. To są mianowicie fragmenty tryptyku rzymskiego jeden z ostatnich utworów, medytacje nad Księgą Rodzaju. Otwiera kompozycję Człowiek intelektu. To jest fragment Profilii Cyrenajczyka z 1957 roku. A środkowa kompozycja Miłość mi wszystko wyjaśniła pochodzi z pieśni o Bogu ukrytym. Przedstawię Państwu fragmenty muzyczne, chociaż one nam tu niewiele powiedzą, bo być może powinniśmy posłuchać tych fragmentów, ale czas na to nie pozwala. Jedynie chciałbym dodać, że muzyka jest tutaj na usługach tekstu. To tekst jest wyznacznikiem emocji dla kompozytora. Tekst jest także wyznacznikiem zastosowanych przez niego środków techniki kompozytorskiej. Dlatego na przykład w pierwszej części ten tekst jest wyskandowany przez sopran, jeśli tak można powiedzieć. Ale także fortepian pełni tutaj ważną rolę kolorystyczną, uzupełnia, jeśli tak można powiedzieć, refleksję sopranu. Myślę, że bez tego instrumentu towarzyszącego, a w czasie pierwszego nagrania, kiedy utwór otrzymał stypendium, autor otrzymał stypendium Kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w tym pierwszym nagraniu, które można znaleźć w internecie, była jeszcze partia elektroniczna, która dodatkowo jeszcze wyrażała to, co kompozytor chciał powiedzieć w swoim utworze. W drugiej części mamy więcej refleksji. Jest to utwór bardziej spokojny, stonowany, gdzie sopran w sposób śpiewny, już bez takich właśnie skandowań jak w pierwszej części, interpretuje słowa Jana Pawła II. I tak samo trzecia część, w której muzycznie splatają się zarówno partie fortepianu, jak też właśnie interpretacja sopranu. Chciałem przedstawić tutaj twórczość Sebastiana Szymańskiego, który też w pewnym sensie jest związany z Lublinem, ponieważ odbywa teraz studia podyplomowe muzykoterapii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Jak również przedstawiciela starszego pokolenia, czyli wspomnianego Krzysztofa Pendereckiego, doktora honoris causa tej znakomitej uczelni. I tutaj stykają się przykłady kompozytorów dawnych, którzy mieli do czynienia osobiście z polskim papieżem, jak też pokolenia najmłodszych twórców, którzy znają go już tylko z jego dzieł, z opowiadań, z przekazów, z książek. Świadczy to jednak o tym, że cały czas polscy artyści inspirują się twórczością i osobą Jana Pawła II. Nieustannie powstające utwory, zarówno drobne, takie jak chóralne, na przykład kilkuminutowe kompozycje, aż do dzieł oratoryjno-kantatowych o długim czasie trwania i przeznaczonych na dużą obsadę wykonawczą, świadczą o tym, że ta twórczość cały czas powstaje. I sądzę, że długo jeszcze będziemy świadkami kolejnych utworów poświęconych polskiemu papieżowi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu profesorowi za tę niezwykle ciekawą prezentację. Pozostaje nam posłuchać pieśni, których nagranie możemy odnaleźć, ale też może mieć nadzieję na wykonanie kiedyś na żywo. Zapraszam teraz księdza profesora Andrzeja Dobrzyńskiego, dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, który opowie o współpracy Jana Pawła II z postacią może mniej znaną, z siostrą dr Emilią, urszulanką, siostrą dr Emilią Ehrlich. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę sesję. Jan Paweł II i siostra Emilia Ehrlich znali się przez ponad pół wieku. Współpracowali ze sobą przez ponad 20 lat. Jeśli nie znajdujemy wiadomości o siostrze Emilii Ehrlich w książkach traktujących o roli konkretnych kobiet w życiu Jana Pawła II, to jest tak nie tylko dlatego, że postać Urszulanki jest mało znana, ale przede wszystkim, że jej praca z Ojcem Świętym była bardzo dyskretna. Zapytałem jednego z księży z sekcji polskiej Sekretariatu Stanu, czyli osoby będącej w bliskim kontakcie z papieżem, o to, jak zapamiętał siostrę Emilię. Odpowiedział, że nigdy jej nie spotkał, ale wiedział, że współpracowała z Ojcem Świętym. Nawet osobiści sekretarze papieża, którzy organizowali ich spotkania, czy przekazywali papieżowi materiały przygotowane przez siostrę Emilię, nie do końca zdawali sobie sprawę, jaką rolę spełnia Urszulanka, zachowująca wielką dyskrecję co do swojej pracy. Dokumentacja pozostawiona przez siostrę Ehrlich, przekazana do Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, obejmuje 2,5 metra bieżącego archiwaliów. Jest wymownym świadkiem jej współpracy z Janem Pawłem II. W moim wystąpieniu przede wszystkim przedstawię postać siostry Emilii Ehrlich, Urszulanki, oraz krótko scharakteryzuję jej pracę z papieżem w świetle wspomnianego archiwum. Była córką Ludwika Ehrlicha, profesora prawa, oraz Frances Thornton Lawton, Amerykanki. Na chrzcie otrzymała imiona Konstancji Krystyny. Jej ojcem chrzestnym był wybitny konstytucjonalista polski profesor Stanisław Starzyński, mentor Ludwika Ehrlicha. Profesor Ehrlich pochodził z asymilowanej inteligenckiej rodziny polskich Żydów, rodziny o tradycjach prawniczych, żyjących na Kresach. Ludwik ukończył studia z prawa na Uniwersytecie Lwowskim ze stopniem doktora w 1912 roku. Przez 4 kolejne lata kontynuował studia w Halle i Berlinie, a następnie w Oksfordzie. Od 1917 roku został wykładowcą nauk politycznych na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w Berkeley. W międzyczasie przeprowadził przewód habilitacyjny na macierzyńskiej uczelni i od 1921 roku podjął pracę w poselstwie polskim w Waszyngtonie, prowadząc także biuro w Nowym Jorku. W tamtym okresie Ludwik przeszedł z judaizmu na wiarę katolicką. W katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku w 1923 roku Ludwik zawarł małżeństwo z Frances Thornton i w następnym roku małżonkowie przeprowadzili się do Lwowa. Wkrótce, 18 kwietnia 1924 roku, przyszła na świat Konstancja Krystyna. W rodzinie używano imienia Krysia.
4 lata później urodził się jej młodszy brat Andrzej. Ludwik Ehrlich objął katedrę prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Lwowskim, co oprócz statusu naukowego oznaczało stabilizację materialną rodziny. Matka Krysi, Frances, pochodziła z Nowej Anglii. Jej rodzina była jedną z pierwszych angielskich osadników w mieście Providence. Dziadkiem Frances był Thornton Chase, poeta, muzyk, żołnierz wojny cywilnej i jeden z pierwszych krzewicieli religii bahaizmu w Stanach Zjednoczonych. Frances była córką Charlesa Lawtona i Sary Chase. Frances należała do kościoła episkopalnego. Pielęgnowała pamięć o przodkach, dlatego zadbała, by ich ślad przetrwał również w imionach dzieci. Córka Konstancja Krystyna nosiła przydomek Thornton, a syn Andrzej Lawton. Frances nauczyła się języka polskiego, którym jednak mówiła z mocnym amerykańskim akcentem. W gronie rodzinnym rozmawiano po angielsku. Andrzej wspominał czas dzieciństwa w ten sposób. Cytuję: byliśmy z siostrą absolutnie dwujęzyczni. Gdy jako małemu dziecku brakowało mi słów w którymś języku, używałem drugiego. Tylko z tatą, gdy byliśmy sami, mówiliśmy po polsku. Ojciec dbał o wykształcenie dzieci, między innymi o naukę języków obcych. Matka natomiast pielęgnowała zamiłowania muzyczne. Grała na fortepianie, uwielbiała grać Chopina. Krysia nauczyła się grać na fortepianie, ale Andrzej nie, czego później żałował. Sąsiadami Ehrlichów byli inni znani naukowcy lwowscy. Rodzina miała także domki letnie w Falejówce i w Komańczy. W domu rodzinnym panowała atmosfera dyscypliny, patriotyzmu, troski o staranne wykształcenie, o rozwój zainteresowań i kultury. Relacje rodziny charakteryzowały się wielkim ciepłem i miłością. Świadczy o tym rodzinna korespondencja. Podkreślić również należy, że panował duży szacunek dla dokonywanych wyborów życiowych. Rodzice nie sprzeczali się o kwestie religijne. Frances często towarzyszyła mężowi we mszy świętej niedzielnej. Oboje rodzice uszanowali również wybory życiowe swoich dzieci. Andrzej Ehrlich podkreślił odnośnie do swojego ojca, cytuję: zapewne zasługuje na pamięć jego głęboki związek z moją matką. Był jej ogromnie oddany, do samej śmierci gorąco ją kochał. Koniec cytatu. Frances nigdy nie narzekała z powodu ich przyjazdu do Polski. Wyjechała raz do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy w 1960 roku, by odwiedzić swoją rodzinę. Pozostała także w Krakowie do końca życia przez ponad 20 lat po odejściu męża. W pierwszych latach wojny rodzina zamieszkała w Falejówce koło Sanoka. Na skutek ostrzeżenia o grożącym aresztowaniu profesor Ehrlich ukrywał się na Zamojszczyźnie, a Krysia i Andrzej zostali wysłani do 2 zaprzyjaźnionych rodzin w Warszawie. Warto dodać, że profesor Ehrlich działał w strukturach Armii Krajowej. Został przypadkowo aresztowany i osadzony w więzieniu w Biłgoraju i okrutnie torturowany. Po brawurowej akcji oddziałów AK został odbity 24 września 1943 roku. Prawdopodobnie decyzje te podjęły władze w Londynie, licząc, że wiedza profesora i jego międzynarodowy prestiż będą potrzebne przy rokowaniach pokojowych i osądzeniu zbrodni hitlerowskich. Frances była więziona przez Niemców na Montelupi w Krakowie i uwolniono ją dopiero, gdy bardzo poważnie zachorowała. W trakcie jednej z łapanek w Warszawie Niemcy zgarnęli Krysię i syna państwa jezierskich, u których mieszkała. Krzysztofa rozstrzelano, a Krysię wysłano do obozu na Majdanku. Po 3 miesiącach dzięki łapówkom udało się ją wydobyć z obozu zagłady. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku, Krysia i Andrzej wzięli udział w walce. Ona jako 20-letnia sanitariuszka, a on jako 16-letni powstaniec w batalionie Kilińskiego. Po upadku powstania Krysię wywieziono do obozu we Wrocławiu, następnie do fabryki w Wittenberdze. Andrzej był więziony w Stalagu w Altengrobau-Dernitz. Po zakończeniu wojny małżeństwo Ehrlichów zamieszkało w Krakowie. Przez wiele miesięcy nie wiedzieli nic o losach syna. Nie tracili nadziei, że przeżył. Natomiast 15 sierpnia 1945 roku Krystyna wstąpiła do Zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie.
Następnego dnia napisała list do rodziców, tłumacząc swoją decyzję i na czym będzie polegać formacja zakonna. Uzależniła definitywną decyzję o pozostaniu w zgromadzeniu od tego, czy Andrzej się odnajdzie. Obiecała matce, że wystąpi ze zgromadzenia, jeśli okaże się, że jej młodszy brat zginął. Andrzej Ehrlich powiedział, cytuję, Krysia bardzo się z mojego odnalezienia ucieszyła, bo mogła zrobić to, na czym jej tak bardzo zależało. Koniec cytatu. Trzeba jednak zaznaczyć, że dramat wojny i powstania sprawiły, że Andrzej stracił wiarę. Do końca swojego długiego życia określał się jako osoba niewierząca. Cytuję. Miałem dobre relacje z siostrą, ale o religii nigdy nie rozmawialiśmy. To znaczy, rozmawialiśmy o Biblii, o tekstach mojej siostry, ale nie o wierze. Koniec cytatu. W zakonie Urszulanek Krysia przyjęła imię siostry Emilii. Śluby wieczyste złożyła w 1950 roku. W latach 1948-1951 studiowała filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie była nauczycielką w Poznaniu i Wrocławiu. Od 1968 roku siostra Emilia mieszkała w Krakowie. Kierowała Międzyzakonnym Wyższym Instytutem Katechetycznym. Prowadziła lektorat z języka angielskiego i łaciny. Na papieskim Wydziale Teologicznym przygotowała najpierw licencjat kościelny na temat liryki biblijnej, a następnie rozprawę doktorską z teologii biblijnej. Obroniła ją w 1974 roku jako pierwsza kobieta w historii tej rozwijającej się po likwidacji Teologicznego Wydziału UJ Nowej Krakowskiej Uczelni, która dziś jest Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Promotorem jej dysertacji pod tytułem Teologia Psalmu 29 był profesor Stanisław Grzybek. W 1977 roku siostra Emilia wyjechała do Rzymu, gdzie studiowała na Papieskim Instytucie Biblijnym. Prestiżowy stopień licencjata nauk biblijnych tej uczelni otrzymała w 1979 roku. Zamierzała pracować nad habilitacją, ale jej plany pokrzyżował pontyfikat papieża Rodaka. Przez kolejnych 20 lat pobytu w Wiecznym Mieście współpracowała z Janem Pawłem II. Od okresu krakowskiego datuje się znajomość rodziny Ehrlichów z biskupem Karolem Wojtyłą. Być może poznali się dzięki profesorowi Adamowi Wetulaniemu, historykowi prawa i kanoniście. W każdym razie profesora Ehrlicha i Wojtyłę łączyła nie tylko wiara, lecz i zainteresowania historyczne. Ehrlich był odkrywcą dla świata Pawła Wodkowica i Stanisława ze Skalbmierza, propagatorem wkładu polskiej kultury prawnej w rozwój prawa międzynarodowego. Od profesora Ehrlicha Wojtyła przejął zainteresowanie Włodkowicem i problematyką praw narodów. Wspomnę na marginesie, że po wygłoszeniu przez Jana Pawła II pamiętnego przemówienia w siedzibie ONZ 5 października 1995 roku, w którym postulował on utworzenie Karty Praw Narodów, New York Times przeprowadził dziennikarskie śledztwo, odkrywając wpływ profesora Ehrlicha na Karola Wojtyłę. Zdaniem Andrzeja Ehrlicha, jego ojca i krakowskiego arcybiskupa łączyła bliska przyjaźń. Podobnie twierdzi profesor Adam Redzik, badacz dorobku Ehrlicha. Ponad 30 lat różnicy, które dzieliły profesora Ehrlicha i Karola Wojtyłę, nie stanowiły w tym przypadku bariery. Arcybiskup Wojtyła odprawił mszę świętą w kościele świętego Szczepana w 50. rocznicę pracy naukowej profesora Ehrlicha 6 stycznia 1964 roku, a 5 listopada 1968 roku przewodniczył uroczystościom pogrzebowym zmarłego profesora. Znamienne jest, że od śmierci ojca zaczyna się naukowa droga siostry Emilii i przejmuje ona po nim relacje z kardynałem Wojtyłą. Przed podróżami do Kanady, do Australii i dwukrotnym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych kardynał Wojtyła przygotowywał się przez konwersatoria angielskie z siostrą Emilią. Zachowały się nagrania ze szlifowania języka wykładów Participation or Alienation wygłoszonego na Harvardzie, czy The Transcendence of the Person in Act
and Man's Auto Teleology, wygłoszonego na Wydziale Filozoficznym Catholic University of America w Waszyngtonie. Czy siostra Emilia pomyślała wówczas, że uczy przyszłego papieża? Jest bardzo prawdopodobne. Zresztą nie ukrywała tego przypuszczenia. Siostra Ehrlich wyznała to George'owi Weiglowi, z którym współpracowała nad jego książką o Janie Pawle II Świadek nadziei. Biograf tak opisuje wieczór na placu Świętego Piotra 16 października 1978 roku po tym, jak biały dym zaczął unosić się nad kaplicą sykstyńską. Cytuję. Stojąca tam siostra Emilia Ehrlich modliła się gorąco, aby to nie kardynał Wojtyła pojawił się za chwilę przed zgromadzonym tłumem. Przytoczył jej słowa. Każdy modlił się o wybór swojego kardynała. Ja zaś modliłam się, aby nie wybrali naszego. Gdy z głównej lodzi kardynał Pericles Ferici wypowiedział nazwisko Wojtyła, siostra Emilia zbladła. Stojący zaś obok mężczyzna powiedział, o co chodzi, nie jest dobry? Nie, odparła Urszulanka, jest zbyt dobry. Wyznanie siostry Ehrlich ukazuje, że na poważnie liczyła się z możliwością wybrania krakowskiego kardynała oraz, że zdawała sobie sprawę z trudów czekającej go misji, gdyby został wybrany. Siostra Emilia wróciła do studiów na Papieskim Instytucie Biblijnym. Na trzeci dzień po wyborze papieża pracownik Biblikum podszedł do Urszulanki i powiedział: nie rozumiem, ale telefonują i mówią, że papież chce siostrę widzieć. Pojechała na Watykan, zgłosiła się w umówionym miejscu i 2 strażników Gwardii Szwajcarskiej zaprowadziło ją do apartamentu Ojca Świętego. Gdy go zobaczyła, całego w bieli, pojawiły się łzy. Milczenie przerwał papież, mówiąc: nie roztkliwiajmy się. Poprosił o współpracę. Siostra Emilia powiedziała Weiglowi, że papieżowi chodziło o czuwanie nad tłumaczeniami jego pism z okresu krakowskiego. W rzeczywistości jej zadanie było nie tylko czuwanie nad przekładami, prowadzenie biblioteki prywatnej Ojca Świętego czy prywatnej korespondencji w języku angielskim, sporządzanie streszczeń z interesujących go książek. Zakres jej zadań był szerszy. Czuwała nad biblijną stroną papieskich dokumentów. Przygotowywała dossier dotyczące konkretnych zagadnień, które były tematem papieskich wypowiedzi lub też istotnie z nimi związane. Konsultowała określone zagadnienia. Czyniła to z poświęceniem, nie szczędząc trudu i czasu. Wymagało to łączenia wielu dziedzin wiedzy i orientacji w literaturze, co ułatwiała jej znajomość języków biblijnych i kilku języków nowożytnych. Zapamiętano ją jako częstego gościa rzymskich bibliotek. W 1999 roku siostra Emilia została potrącona przez samochód. Zdarzenie to pociągnęło za sobą komplikacje z dochodzeniem do zdrowia i ostateczną diagnozę choroby zaniku kory mózgowej. Siostra wróciła do Krakowa w połowie 2000 roku i przebywała pod stałą opieką. Poruszała się za pomocą wózka inwalidzkiego. Podczas ostatniej pielgrzymki poproszono w imieniu Ojca Świętego, by siostrę Emilię przywieziono na spotkanie do kurii krakowskiej 17 sierpnia 2002 roku. Siostra Wanda Górak, Urszulanka, która opiekowała się siostrą Emilią, opisała to spotkanie. Cytuję. Jan Paweł II zobaczył ją, podniósł rękę do góry i głośno powiedział: siostra Emilia, bardzo dużo siostrze zawdzięczam. Gdy odjechaliśmy od Ojca Świętego na bok, by zrobić miejsce innym, Ojciec Święty cały czas patrzył na siostrę Emilię. Koniec cytatu. Siostra Emilia, która miała trudności z mówieniem, nie wypowiedziała ani jednego słowa. Papież w liście do niej napisał, że było to spotkanie milczące, mające swoją wymowę. Siostra Emilia umarła 14 grudnia 2006 roku i została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kończąc przedstawienie postaci siostry Ehrlich, warto przytoczyć świadectwo papieskiego sekretarza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Cytuję. Pamiętam, że kilka razy, gdy już wyszła, Ojciec Święty stwierdził, że ta siostra ma wielki potencjał intelektualny. Jest bardzo zdolna,
że podziwia ją za świetnie przygotowane streszczenia. Kiedyś odwrócił się do mnie i powiedział: ta siostra to potęga. Charakterystyka zbioru archiwalnego siostry Ehrlich. O potencjale intelektualnym siostry świadczy zasób archiwalny przechowywany w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Znają ją dobrze dwie osoby: siostra Julia Marta Knurek-Sercanka, autorka artykułu dostępnego również w internecie, wkład dr Emilii Ehrlich, Urszulanki w Pontyfikat Jana Pawła II, oraz archiwistka Anna Hursan z Archiwum Państwowego w Lublinie, która uporządkowała ten zasób w ramach prowadzonej od kilku lat współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Ośrodkiem Pontyfikatu w Rzymie. Pani Anna jest tutaj obecna, bardzo dziękuję za współpracę. Zdaniem archiwistki, pani Anny Hursan, dokumenty ukazują zaangażowanie merytoryczne ze strony siostry Emilii i aktywną postawę jako współpracownicy Ojca Świętego, profesjonalną redakcję tekstów i staranność językową. Dokumenty te sporządzone przez siostrę Ehrlich, na których czasami Jan Paweł II czyni swoje adnotacje. Papieska korespondencja, która była przekazywana siostrze Emilii z polecenia Jana Pawła II, miała charakter prywatny i najczęściej była pisana w języku angielskim. Z dokumentów tych można się dowiedzieć, jak powstawała jedna z najpopularniejszych biografii Jana Pawła II autorstwa George'a Weigla, Świadek nadziei, i co przyczyniło się do tego, że papież zgodził się na propozycję współpracy z amerykańskim pisarzem. Spuścizna zawiera też listy i materiały z różnych etapów redagowania przez André Frossarda książki Nie lękajcie się, rozmowy z Janem Pawłem II, która ukazała się w 1982 roku. Zaangażowanie siostry Emilii w wykonywaną pracę często przekraczało ściśle wyznaczone obowiązki. W jednym z przekazanych Ojcu Świętemu załączników dzieli się przypadkowo odkrytym w jednym z listów świętego Ignacego z Antiochii greckim określeniem Kościoła Christonomos, które ze względu na swą teologiczną wymowę może, jak pisze, przydać się na obecnym etapie dokumentu o podstawach moralności, czyli o Veritatis Splendor. Najczęściej zadaniem siostry Emilii było przygotowywanie odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, które stanowiły odnośniki do opracowywanych dokumentów. Zdarzało się też, że otrzymywała polecenie przebadania jakiejś kwestii w świetle całej Biblii lub którejś z jej części. To zaś związane było z koniecznością przeprowadzenia interpretacji biblijnej określonych tekstów wraz z podaniem uwarunkowań historycznych, w jakich powstały, oraz osadzenia ich w szerokim kontekście całego objawienia. Wymagało to dodatkowych uzupełnień o etymologiczne wyjaśnienia ważnych terminów greckich, hebrajskich, również wyjątki z ojców Kościoła czy cytaty z soborów. Doskonała znajomość biblistyki pozwalała siostrze Emilii wyszukać i wskazać w tekstach nawet znanych teologów różne formy nadużyć i zafałszowań. Kiedy streszczała wydaną w 1997 roku książkę Sieć księdza profesora Tomasza Węcławskiego, maszynopis streszczenia ma tak wiele wtrąceń, że przypomina zażartą polemikę siostry Emilii z autorem. W rozdziale o relacji synowskiej Jezusa wobec Boga Ojca, w którym autor unika stwierdzenia wprost bóstwa, siostra Emilia dopisała: przepraszam, że ciągle się kłócę z autorem, ale naprawdę podważa wiarę w Ewangelię i w Nowy Testament. I pisze o Biblii, nie znając jej dobrze, a znając dobrze Bultmana. 10 lat po wydaniu książki autor oficjalnie zanegował bóstwo Chrystusa i dokonał aktu apostazji. Wpływ teologii Bultmana, na które była szczególnie wyczulona, bezbłędnie demaskowała również w tekstach niektórych teologów prawosławnych. Ważnym źródłem informacji są załączone do przekazywanych siostrze Emilii tekstów pojedyncze karteczki ze szczególnymi poleceniami Ojca Świętego. Czasami papież prosił siostrę Emilię o rozmowę, niekiedy zwracał się do niej z prośbą o radę w kwestiach nauczania. Przykładem tego jest krótka notatka z 1 lipca 1985 roku, załączona do 8 katechez o stworzeniu świata i człowieka, w której papież pytał, cytuję: jest problem, czy ze względu na współczesną umysłowość nie potraktować szerzej na przykład ewolucjonizmu,
czy nie wykorzystać niektórych wypowiedzi Piusa XII o stosunku wiary do współczesnej wiedzy. Koniec cytatu. Wynika z tego, że papież nie wahał się radzić i pytać osób ze swego najbliższego otoczenia, oczekując od nich twórczej współpracy. Kompetentna, oddana, dyskretna współpraca siostry Emilii Ehrlich z Janem Pawłem II ukazuje, że służba Chrystusowi i Ewangelii nie potrzebuje rozgłosu, lecz przede wszystkim umiłowania prawdy i pokory wobec dzieła zbawienia człowieka. W epoce intelektualnego ekshibicjonizmu, naukowego pragmatyzmu, postać siostry Emilii jest tego wymownym świadkiem. Oboje, Jan Paweł II i siostra Emilia, przeszli przez dramat wojny. Widzieli eskalację zła do niebotycznych rozmiarów. Skupili siły na pomnażaniu dobra we współczesnym świecie, inspirowani wiarą, ale również umiłowaniem polskiej historii i kultury. Dobrze byłoby, by postać siostry Emilii została wyprowadzona z cienia zapomnienia i by przyznano jej należne miejsce w historii tego pontyfikatu. W przyszłym roku przypadnie 20. rocznica jej śmierci. Za 3 lata 100-lecie urodzin. Mam nadzieję, że uda się to nam uczynić. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za wystąpienie wydobywające dla nas z cienia tę przepiękną postać, ukazujące jej pracę, ale także w jakiś sposób styl pracy Jana Pawła II. Poproszę teraz o wystąpienie księżnę Elżbietę Drucką-Lubecką de Séjourné, przewodniczącą belgijskiego koła Fundacji Jana Pawła II. Wystąpienie nosi wymowny tytuł „Rodzina jest absolutną koniecznością”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To były zawsze pierwsze słowa papieża Jana Pawła II przy jego wystąpieniach. Dziękuję organizatorom, szczególnie księdza Marka Słomki, za zaproszenie mnie do udziału w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest ta konferencja. Dar i nadzieja. Te słowa są kamieniem węglowym wartości, które święty Jan Paweł II chciał nam przekazać, nauczyć i przypomnieć. Byłam małym dzieckiem, kiedy razem z rodzicami musieliśmy opuścić Polski. Przez to moja znajomość języka polskiego nie jest doskonała, więc proszę o wyrozumienie. Ale moje serce zawsze było i zawsze będzie polskie. W roku 1978 powołanie kardynała Karola Wojtyły na tron Piotrowy, jak wszyscy doskonale wiemy, wstrząsnęło światem. Wywołało ogromną radość odebraną jako Boży dar i nadzieja. Świat zobaczył zdecydowanego obrońcę rodziny i praw człowieka, dynamicznego męża stanu, nieprzyjednanego wroga komunizmu i niepowtarzalnego intelektualista, człowieka dialogu, rozsądku i tolerancji tak potrzebnych w czasach religijnych turbulencji i terrorystycznej przemocy. Jak doskonale wiemy i zdajemy sobie sprawę, Ojciec Święty był bez wątpienia najbardziej charyzmatycznym papieżem w historii i jednym z nielicznych przywódców naszych czasów i
z prawdziwą wizją świata. W jego nauczaniu nieustannie wzywał do duszpasterskiej troski o człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywał do zaufania, współczucia, które tak świetnie sformułował w dniu jego uroczystej intronizacyjnej mszy świętej 22 października. Podczas swojego pontyfikatu przełamywał granice, otwierał dialog międzyreligijny i gromadził setki tysięcy młodych ludzi różnych wezwań. Pamiętamy, jak w 1985 roku młodzi muzułmanie, które spotkał w Kazablance, przyjęli jego błogosławieństwo. Jako to był za szok. Nigdy Kościół powszechny nie był tak uniwersalny, jak za pontyfikatu Jana Pawła II. Niezależnie od tego, czy świat go podziwia, czy patrzy na niego z dystansem, wiadomo, że mamy do czynienia z gigantem. A naszym obowiązkiem jest bezwzględną obroną Jego świętości. Naszym obowiązkiem jest bezwzględną obroną Jego świętości. Pozwolę sobie powrócić do mojej ścieżki życiowej. W 1988 roku uczestniczyłam w Międzynarodowym Kongresie Rodziny w Brukseli. Historia tych kongresów sięga lat 80. XX wieku. Początkowo była to wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie pozytywnych rozwiązań. Bardzo szybko te spotkania zyskały międzynarodową renomę i przekształciły się w opiniotwórcze kongresy. Skontaktowali się ze mną brukselscy organizatorzy, którzy zaproponowali mi zorganizowanie podobnego kongresu w Polsce. Muszę tutaj dodać, że moje dotychczasowe kontakty z Polską były przede wszystkim związane z wszelkiego rodzaju humanitarną pomocą, między innymi organizowaniem transportów z Belgii podczas stanu wojennego. Tak więc propozycja zorganizowania kongresu była dla mnie dużym zaskoczeniem. Zdając sobie sprawę z moich niewystarczających zdolności, zaczęłam od odmowy. Ale Pan Bóg ma swój własny, bardzo osobisty sposób przekazywania Jego woli. Zachorowałam i wiele godzin spędzonych w szpitalu pozwoliły mi zastanowić się nad tą propozycją i doszłam do konkluzji, no dobrze, podejmę się, ale Duch Święty musi pomóc. W przeciwnym razie będzie jasne, że muszę wrócić do moich garnków i patelni. Wraz z Jolantą Bispięk-Mycielską, z którą ramię w ramię współpracowałam, oprócz współdziałania z polskim episkopatem, nawiązałyśmy owocne kontakty z władzami świeckimi, ministerstwami, samorządami czy organizacjami prorodzinnymi. Jak się okazało, pomoc z nieba nas nie opuszczała. A audiencja u Ojca Świętego i jego wsparcie, tak w ogóle, jak i w szczegółach, była dla nas unikalnym darem i nadzieją, że sprostamy wezwanie. Wydarzenie, jakim był Warszawski Międzynarodowy Kongres Rodziny pod tytułem „Rodzino to dla Was i o Was”, z szeregiem pierwszorzędnych prelegentów z Polski i świata i który odbył się w kwietniu w 1994 roku w Pałacu Kultury i Nauki, okazał się niesamowitym sukcesem. W ciągu 4 dni zgromadził około 12 000 uczestników, w tym dzięki hojności naszych sponsorów z
sporą grupę osób z krajów byłego bloku sowieckiego. Koncelebrowana msza święta na zakończenie kongresu pod przewodnictwem jego eminencji księdza kardynała Józefa Glempa w asyście przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny w Watykanie, przedstawicieli Kościoła prawosławnego i kościołów protestanckich w Polsce, była wielkim wydarzeniem. Ta unikalna msza święta była w pewnym sensie aktem oczyszczenia tego miejsca, w którym przez lata przedstawiciele reżimu komunistycznego podejmowali tak wiele przerażających decyzji. Zostały wydane materiały kongresowe w formie książki. To kopalnia wiedzy o rodzinie, o jej zwycięstwach, zagrożeniach i wspólnych poszukiwaniach pozytywnych rozwiązań. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z kongresem myślałyśmy, że wypełniłyśmy nasz obowiązek i że możemy powrócić do naszych rodzin, naszych domów. Bardzo szybko okazało się inaczej, bo zostałyśmy proszone o zorganizowanie kolejnych kongresów. Kierownictwo Biblioteki Literatury Obcej w Moskwie zwróciło się do nas z prośbą o możliwość przetłumaczenia dorobku warszawskiego na język rosyjski. Zainteresowanie wydaniem rosyjskim było tak duże, że zaowocowało kolejnym zapytaniem, czy pomożemy w organizacji kongresu w Moskwie. I tak też się stało. W 1999 roku odbył się kongres w Moskwie. Kongres pod tytułem Rodzina na progu nowego tysiąclecia. Choć liczbowo niewielki, około 600 uczestników, okazał się bardzo opiniotwórczy. Był pierwszą jaskółką przynoszącą prawdziwą informację o rodzinie i o tragicznych skutkach aborcji. Byłyśmy bardzo poruszone, widząc zainteresowanie wszystkich wspólnot religijnych w Rosji, prawosławnych, katolickich, protestanckich, żydowskich i islamskich, zjednoczonych tym samym przesłaniem, że rodzina jest fundamentem cywilizowanego społeczeństwa. Powrócę jeszcze na chwilę do Kongresu Warszawskiego. Kongres Warszawski w historii kongresów był pierwszym kongresem programowo-logistycznie, jak i organizacyjnie szeroko rozbudowany. Dla potrzeb organizacyjnych i merytorycznych w 18 województwach powstały komitety lokalne. Jednym z komitetów lokalnych był komitet w Lublinie, który miał między innymi za zadanie zorganizowanie w Warszawie podczas kongresu koncertu rodzin muzykujących. To wydarzenie dało początek muzycznym spotkaniom rodzin, które od tego czasu cyklicznie odbywają się w Lublinie, a które z kolei zachęciły lubelskie liceum plastyczne do organizowania co 2 lata konkursu plastycznego, którego tematem jest rodzina. Jak Państwo widzą, dobra nowina o rodzinie wyzwala w sobie kolejne wartościowe projekty. W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Warto w tym momencie przypomnieć wielkie życzenie świętego Jana Pawła II, ażeby Europa oddychała 2 płucami, wschodnim i zachodnim. W tym samym roku obchodziliśmy też 10. rocznicę Kongresu Warszawskiego. Z tej okazji odbył się jubileuszowy kongres, tym razem organizowany w Lublinie pod tytułem Rodzina wspólnotą szczęścia. Ojciec Święty zawsze bardzo interesował się kongresami rodziny
i czuwał nad ich przebiegiem. I tym razem otrzymaliśmy wspaniałe przesłanie z błogosławieństwem dla wszystkich uczestników Kongresu Lubelskiego. Międzynarodowe grono wybitnych specjalistów, w tym bardzo ważna grupa prelegentów lubelskich, w swoich wystąpieniach skupiło się na 4 tematach: dar życia, istota człowieczeństwa, rodzina drogą rozwoju społeczeństwa oraz instytucjonalne wspomaganie rodziny, a jej obowiązki. Dla zainteresowanych polecam materiały Kongresu Lubelskiego wydany w języku polskim i angielskim przez wydawnictwo Gaudium. Wśród prelegentów był profesor Mirosław Marynowicz, prorektor Lwowskiego Uniwersytetu Grekokatolickiego. Jego przesłanie pod tytułem Charyzmat jedności w kontekście barbarzyńskiego napadu Rosji na Ukrainę i jego tragicznych skutkach staje się coraz bardziej aktualne. A wśród uczestników kongresu była też grupa ukraińskich przedstawicieli Kościoła grekokatolickiego, która zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kongresu w Kijowie. I tak w roku 2006, w tak ważnym momencie historycznym dla odrażającej się spod jarzma rosyjskiego Ukrainy, odbył się kongres w Kijowie pod tytułem Rodzina wspólnotą miłości. 2 lata później zwrócił się do nas Uniwersytet Katolicki w Ružomberok na Słowacji o pomoc w zorganizowaniu kongresu u nich. Tym razem głównym tematem były media, które, jak wiemy, swoim przesłaniem mają kluczowy wpływ na nasze życie. No, to była nasza droga kongresowa. Ale przed nami kolejnym wyzwaniem było zorganizowanie europejskich spotkań w 2009 roku w Rzymie, a drugi w 2013 roku w Brukseli. Spotkania te były skierowane do młodych ludzi przygotowujących się do życia zawodowego, czy już zaangażowanych w nim. Przewodnim tematem był rozum i wiara. Wydawało nam się, że młode pokolenie ma tak wiele pytań, zwłaszcza dotyczących wiary i jej miejsca w ich życiu, że naszą powinnością było dać im szansę i możliwość wyrażenia ich wątpliwości, zadania pytań i uzyskania bezpośrednich odpowiedzi. Z otrzymanych od uczestników listów czy maili wiemy, że te spotkania były bardzo potrzebne i wartościowe. No, wreszcie myśleliśmy trochę odpoczynku. Wcale nie. Kierownictwo w Rzymie zwróciło się do nas z prośbą o przyjęcie odpowiedzialności za belgijskie koło watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, którego jestem teraz od 8 lat przewodniczącą. Jak doskonale wiemy, Fundacja Jana Pawła II z główną siedzibą w Rzymie była zainspirowana przez Ojca Świętego. Ta niesamowita inicjatywa szybko spowodowała powstanie filii w bardzo wielu krajach. Jeżeli się nie mylę, ich jest około 20 w świecie. Fundacja ma podwójny cel. Pierwszy to Dom Jana Pawła II w Lublinie, którego głównym zadaniem jest ofiarowywanie młodym ludziom z byłego bloku sowieckiego, jak i z Azji, możliwość w Lublinie studiowania o wysokiej randze merytorycznej, ażeby po zakończeniu i powrocie do ich krajów mogli wdrażać wyniesioną wiedzę w ich lokalnych działalnościach. A drugi cel
na którym nasza fundacja belgijska też pragnie się skoncentrować, to nauczanie Ojca Świętego. Trzeba przyznać, że dla przeciętnego odbiorcy nauczanie Ojca Świętego pozostaje nieraz jednak dosyć abstrakcyjny. Wpadliśmy więc na pomysł wydrukowania małych książeczek, które uczyniłyby to nauczanie bardziej dostępne dla każdego, podsumowując za każdym razem jeden z głównych tematów myśli świętego Jana Pawła II. Eksperci, do których zwróciliśmy się z prośbą o współpracę, odpowiedzieli bardzo pozytywnie i zgodzili się rozpocząć z nami tą duchową przygodę. Zaproponowaliśmy im, ażeby sami zadecydowali o temacie ich broszury. Do tej pory w języku francuskim wydano 5 książeczek, a 2 są w przygotowaniu. Pozostajemy z nadzieją, że będzie możliwe wydanie ich w języku polskim. Obecnie myślimy, że nasze brukselskie koło powinno w swoich działaniach bardziej skupić się na pracy związanej z dobrem wspólnym, jakim jest rodzina. Jak doskonale wszyscy wiemy, instytucja fundamentalna dla życia każdego społeczeństwa. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Ojca Świętego. Uświadomienie centralnej roli rodziny w planach Stwórcy wobec człowieka, lecz także w życiu Kościoła i społeczeństwa jest absolutną koniecznością. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, może poruszone przeze mnie kwestie staną się inspiracją dla Państwa w ich różnorakich działaniach. A ja bardzo dziękuję za poświęconą mi uwagę. Dziękujemy bardzo za tę piękną opowieść o tym, jak jedna inicjatywa inspirowała następną i w jaki sposób można wprowadzać w życie nauczanie Jana Pawła II. Dziękuję wszystkim prelegentom, dziękuję Państwu uczestnikom i zapraszam na przerwę, ale prosiłabym o informację, czy są jakieś zmiany może w programie, ponieważ wypadliśmy z czasu. Nie ma zmian. Także wszystko pozostaje bez zmian. Zapraszam na przerwę. Spotykamy się ponownie o godzinie 15. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Tomku? To tak zostaje?
Dzień dobry Państwu. Myślę, że możemy już rozpocząć. Witam Państwa zgromadzonych w tej sali, jak również łączących się z nami za pośrednictwem internetu. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią już sesję konferencji Dar i Nadzieja w 20. rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II. Pierwszym prelegentem będzie pan profesor Marcin Szewczak. Pan profesor jest pracownikiem Katedry Prawa, Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Naukowo zajmuje się prawem samorządu terytorialnego i prawem Unii Europejskiej, a także rozwojem makroekonomicznym krajów Trójmorza. Ponadto pan profesor jest członkiem zarządu województwa lubelskiego. Wygłosi do nas referat pod tytułem Idea samorządności w nauczaniu Jana Pawła II. Zapraszam, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Ten temat mojego wystąpienia związany jest i zarówno z moimi aspektami naukowymi, którymi zajmuję się, no właśnie tak już prawie jak ta rocznica Jana Pawła II, tak to można określić, no i również też z tą pracą zawodową, czyli z funkcjonowaniem samorządu na poziomie samorządu województwa i to tak łatwiej jest wtedy połączyć, żeby spróbować przez chwilę zastanowić się, po co w ogóle jest ten samorząd i czy ta idea, która przejawiała się przez tak naprawdę i życie, i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II jest faktycznie realizowana. Jesteśmy w roku szczególnym, bo w tym roku mija 35 lat od ustawy o samorządzie gminnym, która tak naprawdę po tym okresie transformacji po raz pierwszy dała takie tchnienie, jeżeli chodzi o aspekty demokratycznego państwa prawnego. Oczywiście mieliśmy później różnego rodzaju nowelizacje, mieliśmy później też kolejny etap, czyli ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym, ale te 35 lat pokazuje, w jakim kierunku również ten samorząd zmierza, bo nierozerwalnie trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, to musimy pamiętać, że on jest związany z funkcjonowaniem całej administracji publicznej, tej również administracji rządowej. Oczywiście mamy proces decentralizacji, który sprawdził się, tak to można powiedzieć, po tych 35 latach. Sprawdził się, myślę, że ten kierunek nawet na przyszłość będzie jeszcze bardziej rozwijał się, bo prawdopodobnie będziemy kiedyś mierzyć się z procesem chociażby łączenia gmin z uwagi na procesy demograficzne, które niestety, ale są jakie są w naszym kraju. I to będzie powodowało chociażby to, że samorząd powiatowy, który dzisiaj już jest w jakimś stopniu czasami nawet niewydolny, jeżeli chodzi chociażby na przykład o zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego, będzie ustępował na rzecz dużych samorządów gminnych. Ale to jest pewnie melodia przyszłości, która gdzieś tam przejawia się w tym dyskursie naukowym. Ale patrząc na podejście Jana Pawła II do tego, jak spotykał się z samorządowcami i w jaki sposób również próbował przekazywać im swoją koncepcję tego, w jaki sposób powinni funkcjonować, jest nierozerwalnie związana z początkiem jego pontyfikatu, bo 2 miesiące po tym, jak objął stolicę Piotrową, spotkał się z burmistrzem Rzymu i tak to już później pozostało, że te spotkania były systematycznie co miesiąc, co 2 miesiące i przede wszystkim one miały na celu zarówno poznawanie tego, jakie są potrzeby mieszkańców Wiecznego Miasta, ale również po to, żeby zapoznawać się właśnie z tą problematyką funkcjonowania samorządu, no w tym przypadku dużej metropolii, stolicy państwa, również po to, żeby przekazywać te różnego rodzaju rozwiązania, kierunki, chociażby nam, Polakom, którzy jeszcze wtedy nie mieliśmy samorządu, który moglibyśmy powiedzieć, że jest w pełni demokratyczny. Więc tutaj widzimy, że od samego początku Jan Paweł II ukierunkowywał pewne działania właśnie na obszar tych małych ojczyzn, jak to dzisiaj możemy powiedzieć. I to również
miało miejsce, zwłaszcza jeżeli już po 90 roku przyjeżdżał do nas, do Polski, wielokrotnie spotykając się właśnie z samorządowcami, przekazywał im pewne treści, które przede wszystkim możemy dzisiaj sprowadzić do 3 zasad, które gdzieś tam przejawiają się w całym też nauczaniu Ojca Świętego. Przede wszystkim starał się wykazać, że samorząd i ta administracja rządowa, one funkcjonują dla dobra wspólnego. Nawet wielokrotnie wskazywał, że administracja rządowa pełni funkcję służebną wobec samorządu, chociażby dlatego, że wykonuje pewne zadania, które są związane nierozłącznie z domeną całego państwa, czyli państwa, które musi zapewnić bezpieczeństwo, zaś samorząd na tym swoim niższym szczeblu oczywiście ma swoją własną, tak to możemy określić, suwerenność, chociaż my nie mamy takiego typu samorządu, jak chociażby czasami możemy zaobserwować nawet we Włoszech czy w Hiszpanii, że niektóre regiony mają swoją większą autonomię, ale doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że samorząd też nie może pozostać sam sobie, dlatego że no nie wszystkim będzie się mógł zająć i zawsze będzie od państwa potrzebował pomocy. I ten balans pomiędzy tą współpracą, pomiędzy samorządem a administracją rządową powinien być przede wszystkim oparty na zasadzie pomocniczości. My jak niestety patrzymy też i z punktu widzenia naukowego i myślę, że każdy z nas jak obserwuje to życie polityczne, to widzi, że nie zawsze ten balans daje się zachować, że bardzo często polityka wdziera się po prostu do tego samorządu i robi to coraz bardziej brutalniej, tak naprawdę dewastując to, co było tym fundamentem do funkcjonowania samorządu na samym jego początku. I wracając do tych 3 zasad, to są zasady, które mówimy o tym studentom, o tym też uczą się już licealiści na chociażby wiedzy o społeczeństwie. Takie są, można powiedzieć, podstawy funkcjonowania samorządu i tych relacji, a później życie pokazuje, że gdzieś to chyba się gubi. Pierwsza zasada to jest zasada solidarności. Zasada solidarności, która tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu, wprost można ją postawić znak równości z realizacją dobra wspólnego. Przede wszystkim samorząd powinien działać na rzecz dobra wspólnego, nie wybierając tych lepszych, nie wskazując tych gorszych, tylko przede wszystkim zadbać o wszystkich swoich mieszkańców na danym terenie. Ojciec Święty niejednokrotnie odwoływał się również w wielu aspektach takich stricte związanych chociażby z funkcjonowaniem samorządu, bo dzisiaj, jeżeli patrzymy na wszystkie kwestie chociażby związane z ekologią, to myślę, że też Państwo pamiętacie te słowa, które wypowiadał podczas swojego spotkania w Zamościu, kiedy mówił o pięknie tej ziemi, wskazując na trud rolnika, ale równocześnie na obowiązek dla samorządowców o zachowaniu tego wszystkiego, co zostało nam przekazane przez Pana Boga dla przyszłych pokoleń. Czyli możemy to sobie patrzeć z tego punktu widzenia, że jeżeli czyńcie sobie ziemię poddaną, to jest nie tylko po to, żeby wszystko wykorzystać maksymalnie i zostawić całą dewastację, tylko po to, żeby te przyszłe pokolenia miały co po nas przyjmować. I taka powinna być naczelna zasada do funkcjonowania w samorządzie. Również podchodząc do tych wszystkich aspektów, które przez te lata zmieniają ten samorząd, bo samorząd staje się siłą rzeczy taką troszeczkę gąbką, która chłonie to wszystko, co spada na niego z góry. I niejednokrotnie, co w moim przekonaniu nie jest akurat dobrym rozwiązaniem, stara się zastępować czasami bądź uzupełniać kompetencje, które są przyznane dla administracji rządowej, chociażby właśnie wykorzystując różnego rodzaju niuanse polityczne, co czasami po prostu źle odbija się na społeczeństwie. Druga zasada to jest zasada sprawiedliwości społecznej. I przede wszystkim tutaj w swoich homiliach podczas spotkań w trakcie pielgrzymek tutaj do Polski Ojciec Święty wskazywał, że władza
która jest przekazana nie przez Boga, tylko przez ludzi. Władza, która pochodzi z wyboru. Ludzie wybierają swoich reprezentantów. Wszystkie instytucje, urzędy, które funkcjonują na podstawie właśnie tych wyborów, powinny przede wszystkim opierać się na funkcjonowaniu zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. Teraz, jak widzimy, ta sprawiedliwość społeczna jest rozumiana tak naprawdę tak, jak każdy polityk sobie gdzieś tam według siebie uznaje. I jeżeli rozmawiamy ze studentami, czy też jeszcze z młodzieżą, to oni bardzo często są już kompletnie zagubieni, bo im się wydaje, że tak naprawdę wszyscy kłamią i ciężko jest znaleźć gdzieś tam ten pierwiastek prawdy. Wybierają tego, który gdzieś tam bardziej zaistnieje na TikToku, bądź też mniej, może powie coś fajnego, może zrobi coś głupiego, ale tak naprawdę nie zastanawiają się później nad tą głębią, czyli jak za kilka lat wejdą w dorosłe życie, to się może okazać, że ten polityk, który to wszystko fajnie przedstawiał, no niestety, ale wdrożenie jego pomysłów kompletnie nie będzie możliwe i one wszystkie stają się irracjonalne. Mało tego, gorzej może być, jeżeli ten polityk będzie chciał realizować te swoje działania, stosując zasadę wybiórczości, czyli dla niektórych grup społecznych, nie patrząc, że całe społeczeństwo jest jego, można powiedzieć, takim suwerenem, który oczekuje od niego właśnie tej sprawiedliwości społecznej. I ta sprawiedliwość społeczna dzisiaj jest szczególnie istotna, bo jeżeli patrzymy na te wszystkie zmiany, które otaczają i samorząd, ale również i przede wszystkim Polskę w tym całym ujęciu geopolitycznym, to widzimy, że bardzo łatwo zatracić gdzieś ten właściwy kierunek. Kierunek, który kiedyś mieliśmy i to chyba wiele osób też, które miało możliwość sprawowania różnorodnych funkcji, czy to w zakresie administracji rządowej, czy też samorządowej, podczas pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II mówiło, że faktycznie nawet kiedy mieli te różnego rodzaju zapędy do tego, żeby być może skręcać w jednym czy to w drugim kierunku, zapominając o tych zasadach, które gdzieś tam są tym fundamentem, to co jakiś czas słyszeli różnego rodzaju wskazówki, które płynęły od Jana Pawła II i jeszcze byli w stanie nad tym wszystkim zapanować. Od pewnego czasu wydaje się, że jednak te zasady są tylko zasadami, które możemy powiedzieć, że są, funkcjonują teoretycznie, ale w praktyce bardzo trudno, aby one pojawiały się. I trzecia zasada to jest zasada odpowiedzialności. Zasada odpowiedzialności, która przede wszystkim czyni z osoby ludzkiej osobę, która jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za drugiego człowieka. I za to, w jaki sposób dla tego drugiego człowieka stworzy się warunki do tego, żeby mógł się prawidłowo rozwijać, żeby mógł nabywać swoją wiedzę, swoje umiejętności, kompetencje i później, żeby funkcjonował w życiu publicznym. I to podejście, ta realizacja tej zasady odpowiedzialności, ona w dużej mierze oparta jest również niestety, zwłaszcza w tych ostatnich latach, na podejściu trochę politycznym. Tak to niestety sami Państwo pewnie możecie zaobserwować, że bardzo często funkcjonowanie, bycie osobą publiczną dla tej osoby jest w tym wymiarze dziś, tu i teraz. Oczywiście każdy mówi o tym, że chce myśleć o przyszłości Polski, ojczyzny. To są zawsze takie szumne słowa, pojęcia, które są używane i później łatwo można ich kolportować w mass mediach, ale tak naprawdę większość myśli tylko o tym, co jest dzisiaj, tu i teraz. Myśląc, że nie wiadomo, czy w następnych wyborach dane będzie jemu bądź też jej dalej pełnienie tej funkcji. A przede wszystkim chodzi właśnie o to, aby zapewnić odpowiedzialność dla każdego z Was. Żeby każdy z Was czuł się odpowiedzialny. Odpowiedzialny pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, że jak pójdzie do lekarza, to ten lekarz go przyjmie i wyleczy, przynajmniej spróbuje. Żeby miał bezpieczeństwo pod względem zabezpieczenia militarnego, żeby się nie martwić o to, czy ktoś będzie atakował, czy nie będzie atakował. Żeby było bezpieczeństwo energetyczne, żeby nie trzeba się było martwić, że za chwilę ceny prądu będą rosły, albo trzeba będzie wdrażać różnego rodzaju rozwiązania, które być może nie będą tanimi rozwiązaniami, a patrząc z perspektywy innych państw, które już te rozwiązania wprowadziły,
to też bardzo często widzimy, że w dalszym ciągu i w dalszym procesie ich nie kontynuują, więc jest to taka wskazówka do tego, że nie wszystko to, co gdzieś zostało zaimplementowane, przez jakiś czas wdrożone, jest dobre. Czasami powielamy coś, co wydaje nam się, że wprowadzi nas w inny wymiar, ale niestety pokazuje, że nie jest to właściwy kierunek. I ta idea samorządności w nauczaniu Jana Pawła II, ona jest trochę w takiej formie rozproszonej. Trzeba spróbować zobaczyć, w jaki sposób komunikował się właśnie z samorządowcami, jak też również często wskazywał do osób, które pełnią władzę publiczną. Bardzo często też słyszymy, myślę, że Państwo też to słyszą, że Kościół nie powinien mieszać się w ogóle do polityki, do życia publicznego. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak wielokrotnie Jan Paweł II dawał wskazówki, jak w tym życiu publicznym należy funkcjonować. I dla wielu osób były to wskazówki bardzo istotne, dzięki którym również realizowały ten kierunek, który był wskazywany przez niego. Dzisiaj, jeżeli to całkowicie oddzielimy, to wtedy będziemy mieli dwie kompletne sfery, które będą się nam rozjeżdżały. I one nigdy już ze sobą nie zejdą się. Więc jest to ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza też, że mamy rok też szczególny, bo mamy w tym roku 1000-lecie Królestwa Polskiego, czyli mamy dużą rocznicę, którą możemy się chwalić, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, pokazując, na jakich tradycjach zbudowaliśmy nasze własne państwo i w jakim kierunku dalej możemy zmierzać. Myślę, że Państwo też pamiętacie te słowa z połowy lat 90., kiedy Ojciec Święty był w Paryżu i zwracał się do Francuzów: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Kilka lat temu, jak Ojciec Święty Franciszek udawał się do Marsylii, to można powiedzieć, że wśród władz publicznych było duże zakłopotanie, bo jak spojrzymy tak historycznie, to tam, gdzie pojawiał się Jan Paweł II, to tak naprawdę w tych jego pielgrzymkach wszyscy przedstawiciele władz brali udział i w wielu sytuacjach rozmawiali. On też miał ten dar, że mógł rozmawiać w tych innych językach. Kiedy Ojciec Święty Franciszek był w Marsylii, to prezydent Macron miał pewien problem co do tego, w jaki sposób ta wizyta ma się odbywać, dlatego że wówczas już Francja była na tym kolejnym poziomie odejścia, nie tylko odejścia od Słowa Bożego i od Kościoła katolickiego, bo to stało się znacznie wcześniej, ale odejścia w ogóle od pewnych zasad, tych właśnie zasad i solidarności, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności tak naprawdę. Dzisiaj Francja dryfuje. To jest państwo, które tak naprawdę nie wie, w jakim kierunku ma się odnaleźć. I w tym okresie, tej rocznicy 1000-lecia Królestwa Polskiego warto się również zastanowić, czy my wszyscy jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy za kilka lat, za kilkadziesiąt ktoś nas nie zapyta, co my zrobiliśmy ze swoim chrztem, co my zrobiliśmy ze swoim państwem, w jaki sposób to państwo funkcjonuje. A co będzie jeszcze może bardziej dla nas istotne, czasami też warto się nad tym zastanowić, co będzie, jak kiedyś znajdziemy się po drugiej stronie i trzeba będzie spojrzeć w oczy tym, którzy o tą Polskę walczyli, dla których życie, które oddawali, było przede wszystkim związane z tym, że Polska była wolna i niepodległa. Może trzeba będzie wtedy spuszczać głowę i nie patrzeć się im w oczy, ale jak wtedy będzie można myśleć o wieczności? To są takie pytania, które myślę, że dla każdego z nas powinny być bardzo istotne w tym właśnie okresie, przez który przechodzimy, bo jak czasami rozmawiam właśnie z młodzieżą czy też ze studentami, oni mają całkiem inne podejście niż to, które mieliśmy chociażby my te 10-20 lat temu. Dla nich wszystko tak naprawdę wydaje się fajne, ciekawe, takie tiktokowe i wszystko jakoś to będzie. Jakoś to nie będzie. Jeżeli sami nie zbierzemy się i nie będziemy funkcjonowali według tych zasad, zwłaszcza mówię sami jako organy władzy publicznej,
To nie da się zbudować państwa i wziąć odpowiedzialności za jego obywateli tylko na podstawie tego, że da się wszystkim wolność, bo ta wolność będzie fałszywa. Jeżeli spojrzymy na innych naszych sąsiadów dzisiaj w Europie, to widzimy, że pewnie chętnie chcieliby wrócić do tego, co mieli 20-30 lat temu, ale teraz to jest bardzo trudno. Za kilka lat może stać się to niemożliwe. Więc to są zasady, które w tym nauczaniu Jana Pawła II powinny przyświecać wszystkim przedstawicielom władzy publicznej, czy to na poziomie centralnym, czy na poziomie samorządowym. Tym bardziej może na poziomie samorządowym, dlatego że samorządowcy mają bezpośredni kontakt ze swoimi mieszkańcami. To zwłaszcza jest bardzo widoczne chociażby w tych gminach wiejskich, gdzie wiele problemów może wójt rozwiązać. Do niego zgłaszają się z różnymi właśnie kwestiami do rozwiązania. W ujęciu powiatowym czy wojewódzkim to jest całkiem już co innego, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o samorząd województwa, wiele osób nawet nie wie, że coś takiego funkcjonuje. Pomimo tych już 2 dekad funkcjonowania dalej wiele osób myli marszałka województwa z wojewodą. To jest dla nich coś niezrozumiałe. Wiele osób też nawet młodych nie wie, że jest sejmik województwa jako organ stanowiący. Więc to pokazuje, jak dużo pracy jeszcze jest nieustannej, takiej pracy organicznej, żeby pokazywać, że przede wszystkim trzeba funkcjonować w oparciu o te zasady, ale przede wszystkim też nie można rezygnować albo tym bardziej dążyć do tego, aby wypchnąć Kościół z życia publicznego. Bo jeżeli wypchniemy ten Kościół z życia publicznego, to tak naprawdę nad wieloma osobami, które dzisiaj sprawują władzę na różnych poziomach, nie będzie już tak naprawdę żadnej kontroli, bo czasami ten moment opamiętania gdzieś tam się pojawia. A jeżeli już całkowicie wyrugujemy to będziemy funkcjonować sobie już tylko jako państwo i brać przykład z tych, którzy dzisiaj żałują, że kiedyś tak postąpili. Trzeba pamiętać starą maksymę, bez Boga ni do proga. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą każdy w samorządzie powinien pamiętać. Ta idea samorządności w nauczaniu Jana Pawła II w moim przekonaniu powinna przejawiać się w wielu obszarach, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauczanie dla młodych ludzi, dlatego że dzisiejszy świat chce pokazać tylko to wszystko, co jest dobre, co jest łatwe i przyjemne, a kwestie trudne, już nie mówiąc o kwestiach związanych ze śmiercią czy z cierpieniem, w ogóle się nie pojawiają, bo to nie jest trendy. Młody człowiek wtedy przerzuciłby sobie szybciutko na komórce i zająłby się czymś, co by go bardziej zainteresowało, ale to jest wszystko, co jest nie wpisane, jest po prostu w nasz, można powiedzieć, kod genetyczny. Tak nas Pan Bóg stworzył do tego, żeby brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, brać odpowiedzialność za tych, dla których pracujemy. I tutaj przykład Jana Pawła II, który wielokrotnie spotykając się z takimi osobami, wskazywał im, że przede wszystkim powinni opierać się właśnie na tym, co mówi Kościół katolicki, a wtedy łatwiej po prostu jest sprawować tą władzę i łatwiej jest zrozumieć drugiego człowieka. A przede wszystkim chyba to zrozumienie drugiego człowieka i działanie dla dobra wspólnego powinno przyświecać wszystkim tym, którzy sprawują władzę na różnych poziomach i w różnych formach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie nie tylko intelektualne, ale również materialne naszej konferencji. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu. Teraz przed nami dyskusja panelowa zatytułowana Osoba i czyn – wczoraj i dziś. Dyskusję poprowadzi pani profesor Agnieszka Lekka-Kowalik, która jest kierownikiem Katedry Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Filozofii. Pani profesor jest byłym dyrektorem Instytutu Jana Pawła II, Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II. Jej główne zainteresowania badawcze to filozofia nauki i techniki oraz etyka badań naukowych. Zapraszam tutaj panią profesor i proszę o przedstawienie panelistów i poprowadzenie dyskusji.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 16 grudnia minie 55 lat od owej dyskusji przeprowadzonej na Kulu nad książką Karola kardynała Wojtyły Osoba i czyn. Ta książka ukazała się w grudniu 1969 roku nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Od samego początku była to książka ważna, co pokazywała liczba recenzji, które się właściwie natychmiast ukazały. Stąd ta decyzja o zorganizowaniu dyskusji. Postanowiło taką dyskusję zorganizować Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Najpierw miała to być dyskusja w gronie fachowców, ponieważ jednak na 16 i 17 grudnia 1970 roku zaplanowany był doroczny zjazd sekcji filozoficznej profesorów katolickich wyższych instytutów naukowych, tak to wtedy brzmiało, postanowiono poświęcić tej dyskusji pierwszy dzień zjazdu. Patronat nad dyskusją objęła owa sekcja filozoficzna, a grono dyskutantów, co oczywiste, radykalnie się poszerzyło. Dyskusja odbyła się 16 grudnia w gmachu Kulu, a ponieważ nie wszyscy dali radę się wypowiedzieć w zaplanowanym czasie, do Karola Wojtyły napływały kolejne wypowiedzi. Materiały zebrano w tomie Analekta Krakowiensia, tom 5, 6, 73, 74. Sama dyskusja jest w tomie 5. Jest dostępna online, można sobie to otworzyć. Jest tam 19 wypowiedzi myślicieli, których znamy z podręczników historii filozofii, historii teologii, w tym także czołowych przedstawicieli Szkoły Lubelskiej. Wymienię te nazwiska, byśmy sobie wszyscy uzmysłowili, jacy giganci intelektu przyjrzeli się tę książce. Pomijając tytuły, Mieczysław Albert Krąpiec, Jerzy Kalinowski, ksiądz Stanisław Kamiński, ksiądz Kazimierz Kłusa, ksiądz Józef Tischner, ksiądz Marian Jaworski, ksiądz Tadeusz Styczeń, Roman Forycki, Stanisław Grygiel, Antoni Stępień, Andrzej Półtawski, Mieczysław Gogacz, Jerzy Gałkowski, Leszek Kuc, Tadeusz Wojciechowski, siostra Zofia Zdybicka, biskup Jerzy Stroba, Wanda Półtawska, Teresa Kukułowicz. Wypowiedzi te są poprzedzone wstępem i zakończeniem przygotowanym przez księdza kardynała Wojtyłę. W podsumowaniu Karol Wojtyła pisze tak. Jeżeli bowiem poznanie człowieka jako osoby nie ma żadnej podstawy w doświadczeniu, żadnego punktu wyjścia w oglądzie, wówczas można by pomyśleć, że filozoficzna koncepcja osoby jest wyprowadzana skądinąd i drogą żmudnych analiz naniesiona na doświadczenie. A to właśnie od doświadczenia prowadzi własna droga antropologii filozoficznej, przy czym prowadzi ona w perspektywie filozofii bytu. 55 lat później problem człowieka, osoby staje przed nami w całej ostrości. Choćby w perspektywie uznawania zwierząt za osoby, choćby w perspektywie mówienia o rodzicach zwierząt domowych, ale też w perspektywie sztucznej inteligencji, która
coraz bardziej imituje człowieka tak dalece, że zaczyna się mówić o osobach borderline. Taka prawie że osoba. Ale także w perspektywie pomysłu hodowli ciała człowieka bez systemu nerwowego, tak żeby to ciało było magazynem części zamiennych. To nie są moje pomysły wzięte wprost z informacji w internecie. Stąd nasza dyskusja, stąd jej tytuł wczoraj i dziś. Zapraszam panelistów, zapraszam księdza profesora Jarosława Mereckiego z Teologicznego Instytutu Jana Pawła do spraw nauk o małżeństwie i rodzinie przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. To bardzo długa nazwa. Ksiądz profesor jest znawcą myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II, jest autorem kilkunastu książek temu poświęconych, artykułów nawet nie liczyłam. Jest także znakomitym, wielokrotnie też nagradzanym tłumaczem literatury filozoficznej i teologicznej. Zapraszam pana profesora Arkadiusza Gudańca z Instytutu Filozofii KUL, z Katedry Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa. Nie mogło zabraknąć przedstawiciela Katedry Antropologii Filozoficznej. Miał być z nami pan doktor Kazimierz Krajewski, etyk, znawca myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II, współpracownik księdza profesora Tadeusza Stycznia. Niestety zmogła choroba, ale dostarczył tekst. Jest to osoba ważna, bo spośród nas wszystkich on jeden był uczestnikiem tej dyskusji. Miał być także ksiądz profesor Grzegorz Barth, także zmogła choroba. Proszę Państwa, dwa pytania zostały wprost postawione jako takie, wokół których można owinąć refleksję. Po pierwsze, czy ewentualnie jak koncepcja Wojtyły rzeczywiście scala klasyczną metafizykę i klasyczną fenomenologię, tworząc nowy, oryginalny paradygmat badań nad człowiekiem. I po drugie, czy, a raczej co z tej koncepcji człowieka zarysowanej w osobie i czynie jest dziś aktualne. Kolejność będzie następująca. Rozpocznę od przeczytania tekstu pana Kazimierza Krajewskiego. Następnie oddam głos naszemu gościowi z Rzymu. Proszę Państwa, teraz jest gość Rzymu, a przecież niegdyś pracownik Instytutu Jana Pawła II i współpracownik etosu. Następnie oddam głos panu profesorowi Gudańcowi. Następnie pozwolę, by skomentowali nawzajem swoje wypowiedzi i jeśli będzie taka wola, oddam też głos państwu, by można się było wypowiedzieć, skomentować, ewentualnie zapytać. Dobrze, wobec tego tekst Kazimierza Krajewskiego, dyskusja wokół osoby i czynu, podstawowe wątki. Dyskusja była wielowątkowa, miała charakter merytoryczny i krytyczny zarazem. Dyskutanci podejmowali tematy z różnych punktów widzenia. W dyskusji wokół osoby i czynu najwięcej uwagi poświęcono metafilozoficznemu problemowi możliwości łączenia klasycznej metafizyki z filozofią świadomości. Szczególnym
przedmiotem krytyki stała się przyjęta w książce koncepcja doświadczenia i zbudowana na niej koncepcja osoby. Wiele uwag krytycznych, ale także uzupełniających dotyczyło przyjętej w pracy koncepcji świadomości, relacji osoby do natury, rozumienia wolności oraz przejścia od osobowego podmiotu do międzyosobowych relacji. W niniejszym wystąpieniu skupię się na podstawowych wątkach dyskusji. Wyróżniam dwa takie rodzaje wątków. Wątki metafilozoficzne i wątki rzeczowe. Po prezentacji tych wątków zasygnalizuję odpowiedzi Wojtyły na krytykę. Pierwsze wątki metafilozoficzne. Pierwszy z nich dotyczy problemu możliwości scalenia filozofii bytu z filozofią świadomości. Czy Wojtyle udało się scalić dwa tak różne style filozofowania, które w tym czasie, a to druga połowa XX wieku, ostro sobie przeciwstawiano? Co do tego problemu uwagi krytyczne wyrazili przede wszystkim ojciec Mieczysław Krąpiec i Jerzy Kalinowski. Ostrzejszy w swej krytyce jest Kalinowski, który odmawia osobie i czynowi w ogóle charakteru filozoficznego. Osoba i czyn, pisze Kalinowski, posiada charakter filozoficzny jedynie przy metonimicznym użyciu dyskutowanej przydawki. Kalinowski zarzuca Wojtyle, że zamiast analiz metafizycznych, czyli faktycznie filozoficznych, osobę i czyn wypełnia analiza fenomenologiczna, rzekomo danych oglądowych, a w rzeczywistości jest to konfrontacja przyjętych założeń metafizycznych z doświadczeniem. Z tego powodu, konkluduje Kalinowski, próba scalenia filozofii bytu i filozofii świadomości nie powiodła się. Krąpiec zarzuca natomiast Wojtyle brak analizy racji uniesprzeczniających dla istotnych dla człowieka aktów ludzkich, takich jak akty poznania. Racje uniesprzeczniające są bowiem, zdaniem Krąpca, konstytutywne dla myślenia metafizycznego. Antoni Stępień zauważa, że Wojtyła w opisie tego, co dane, korzysta, choć eksplicite tego nie zaznacza, ze schematów pojęciowych wziętych z metafizyki tomistycznej. Drugi wątek metafilozoficzny łączy się z przyjmowaną przez Wojtyłę koncepcją doświadczenia. Autorem uwag krytycznych był tu przede wszystkim ksiądz Stanisław Kamiński. Jego krytyka dotyczyła trzech twierdzeń Wojtyły. Po pierwsze, że w każde doświadczenie wchodzi rozumienie przedmiotu doświadczenia, a więc, że obecny jest w nim w sposób bezpośredni pierwiastek intelektualny. Po drugie, że w każdym doświadczeniu zawarte są racje tłumaczące rzeczywistość doświadczenia. I trzecie, że można przeprowadzić unifikację doświadczenia wewnętrznego i zewnętrznego w oparciu o procedurę indukcji. Jeśli chodzi o to pierwsze, to zdaniem lubelskiego metodologa zbyt poszerza się zakres tego, co nazywa się doświadczeniem. Obecność momentu intelektualnego w doświadczeniu ma charakter wyraźnie uniwersalizacji połączonej z procesem abstrakcji treści danych w tym doświadczeniu, a nie bezpośredniej intuicji, jak uważa Wojtyła. Co do drugiej sprawy, to racje tłumaczące rzeczywistość doświadczalną są, zdaniem Kamińskiego, poznawane dyskursywnie, a nie bezpośrednio, intuicyjnie. Racje te ujmujemy przy pomocy procedur teoretycznych. Co do punktu trzeciego, Kamiński zauważa: autor osoby i czynu
praktycznie mocno ograniczył fenomenologiczną operację pokazywania, zastępując ją nie dość metasystemową uwyraźnioną procedurą, którą poszerzył klasyczną indukcję. Można chyba wątpić w skuteczność proponowanego zabiegu. Dane introspekcyjne, dane oglądu zawartości świadomości i dane ekstraspekcyjne trudno jednoczyć w związku z indukcją. Trzeci wątek metafilozoficzny dotyczy koncepcji osoby. Z jednej strony zakwestionowano doświadczalny punkt wyjścia w teorii osoby, z drugiej zaś uznano, że kategoria osoby nie jest kategorią pierwotną, lecz wtórną, pochodną od relacji osobowych czy wspólnotowych. Kalinowski, a także Mieczysław Gogacz twierdzą, że do kategorii osoby dochodzimy przez żmudne analizy metafizyczne. Trzeba przeprowadzić dowód, że człowiek jest osobą, a nie poprzestać na przekonaniu, że osoba jest przedmiotem oglądu. Pojęcie osoby jest pojęciem metafizycznym i bez ogólnej teorii bytu nie da się tego pojęcia ukonstytuować. Dlatego kategoria osoby, zdaniem tych myślicieli, nie wywodzi się z doświadczenia. W nawiązaniu do tego Kamiński podkreśla niewystarczalność fenomenologicznej procedury pokazywania jako metody uzasadniania twierdzeń. Zdaniem Kromca w osobie i czynie nie ma rozważenia aktów duchowych człowieka od strony podmiotowej przedmiotowości. Są natomiast subtelne analizy wymiaru podmiotowego. Dlatego, zdaniem Kromca, zarysowana przez Wojtyłę antropologia ma charakter aspektowy, uczyniony na użytek etyki. Nie jest to wobec tego pełna teoria osoby. Stanisław Grygiel oraz Mieczysław Gogacz interpretują teorię osoby przedstawioną w osobie i czynie jako hermeneutykę. Grygiel określa sposób budowania teorii osoby jako formalną hermeneutykę czynu, w ramach której winno się dochodzić do filozoficznej eksplikacji czynu uobecniającego osobę. Gogacz kwalifikuje analizy Wojtyły jako analizy językowe, co sprawia, że mamy faktycznie do czynienia z hermeneutyką znaczeń. Jest to więc nie tyle filozoficzna teoria osoby, co poznanie osoby przez jej czyny świadome. Warto w tym miejscu odnotować uwagę Józefa Tischnera, który sądzi, że doświadczenie wartości, w imię których osoba podejmuje czyny, jest głębsze niż doświadczenie czynu. Wszyscy przywołani dotychczas dyskutanci nie kwestionowali pierwszeństwa osobowej podmiotowości w stosunku do międzyosobowych relacji. Koncepcję odwrócenia tego stosunku zaproponował ksiądz Leszek Kuc. Zdaniem Wojtyły głos Kuca spośród wszystkich wypowiedzi zawiera chyba najdalej posuniętą krytykę osoby i czynu. Dość gruntowne zakwestionowanie tego studium. Według Kuca filozofia człowieka winna brać za punkt wyjścia relacje osób, nie zaś korelację osoby i czynu. Uważa on także, że wojtyłowe pojęcie uczestnictwa nie tłumaczy w sposób wystarczający wspólnego bytowania osób. Drugi punkt – wątki rzeczowe. Jednym z ważnych wątków rzeczowych była koncepcja świadomości przyjmowana w osobie i czynie. Wojtyła zaczyna swoje analizy właśnie od analiz świadomości. Jak rozumie świadomość? Czy według Wojtyły świadomość to przeżywanie, czy refleksja, czy wreszcie samowiedza, czyli wiedza o swoim ja? Jakie zachodzą między nimi relacje?
Świadomość dla Wojtyły nie jest samowiedzą, ponieważ samowiedza stanowi granicę świadomościowego odzwierciedlania. Stępień pyta więc, jak w takim razie moglibyśmy o tym wiedzieć, gdyby świadomość nie współkonstytuowała samowiedzy? Obok stępnia problematykę świadomości podejmują Andrzej Półtawski i Stanisław Grygiel. O ile ten pierwszy akceptuje koncepcję świadomości zawartą w osobie i czynie, o tyle ten drugi stawia zarzut, że rozdzielenie poznania, odzwierciedlania i przeżywania prowadzi do błędu ad infinitum. Pisze: samowiedza bowiem obiektywizuje poznawczo to, co odzwierciedla i przeżywa świadomość, a co sama uprzednio podała świadomości. Z kolei świadomość na nowo odbija i przeżywa to, co zobiektywizowała samowiedza. Następnie włącza się samowiedza i tak dalej. U źródeł trudności zgłaszanych przez Stępnia i Grygiela tkwi niejasny stosunek świadomości intencjonalnej i nieintencjonalnej w koncepcji autora osoby i czynu. Przypomnijmy, że Wojtyła odróżnia dwa rodzaje świadomości nieintencjonalnej. Świadomość odzwierciedleniowa i świadomość refleksywna. Zdaniem Stępnia koncepcja świadomości zawarta w osobie i czynie wymaga rewizji. Drugi ważny wątek to koncepcja natury obecna w osobie i czynie. Wojtyła odróżnia między czynami a uczynnieniami. O różnicy między tymi dynamizmami decyduje moment sprawczości. W uczynnieniu tego momentu brak. W związku z tym odróżnieniem między czynem a tym, co się ze mną dzieje, Wojtyła przyjmuje koncepcję natury jako źródło uczynnień i tak rozumianą naturę przeciwstawia osobie. To pojęcie natury jako źródło uczynnień ma zatem charakter fenomenologiczny. Równocześnie Wojtyła przyjmuje metafizyczne rozumienie natury jako podstawę całego dynamizmu właściwego człowiekowi. Funkcjonują wobec tego w osobie i czynie dwa rozumienia natury. Kalinowski uważa pojęcie natury jako źródło uczynnień za niepotrzebne. Grygiel zwraca natomiast uwagę, że naturę jako źródło uczynnień otrzymuje Wojtyła w drodze abstrakcji. Naturę pojmuje więc abstrakcyjnie. W przeciwieństwie do tego abstrakcyjnego ujęcia natury, źródłem czynów jest konkretna, a nie abstrakcyjna osoba. Mamy zatem w człowieku dwa światy: świat natury i świat osoby. Wątpliwość ta ma swoje uzasadnienie w tym, że natura jako źródło uczynnień zostaje wyabstrahowana od ludzkiej całości. Znajduje się na innej płaszczyźnie aniżeli osoba, którą się jest. Pierwsza znajduje się na płaszczyźnie pojęciowej, druga bytowie. Odpowiednik natury pojęcia mieszczący się w suppozytum jest inny, ponieważ przenika go osoba stanowiąca o istocie i o jego dynamizmie. To był cytat z Grygiela. Jak jest możliwe inkorporowanie tak rozumianej abstrakcyjnej natury w konkretnej osobie? Jerzy Gałkowski zwraca uwagę, że Wojtyła używa pojęcia natury w różnych znaczeniach, które trudno ze sobą uzgodnić. Pełne zrozumienie natury, pisze Gałkowski, jest utrudnione przez dość płynne określenie treści tych pojęć, ich zakresu i wzajemnych związków. Przy braku sprecyzowanej treści pojęć osoby i natury oraz relacji między nimi nie wiadomo, w jakim znaczeniu i w jakim zakresie dochodzi do syntezy natury w osobie. A synteza ta, zdaniem Wojtyły,
stanowi podstawę rozumienia człowieka i jego dynamizmu. Ponadto, jak zauważa Gałkowski, przy braku precyzyjnych określeń nie wiadomo, do czego odnosi się kategoria wolności. Osoby, natury, ja, pewnej całości. Kontrowersje związane z rozumieniem natury kończą prezentację podstawowych krytycznych wątków z osoby i czynu. Jakie były odpowiedzi Wojtyły? Po pierwsze, analizy zawarte w osobie i czynie mają, w przekonaniu Wojtyły, charakter filozoficzny. Na poparcie swej tezy przywołuje wypowiedzi w dyskusji księdza Mariana Jaworskiego, księdza Tadeusza Stycznia, którzy bronią tegoż filozoficznego charakteru wojtyłowego studium. Stępień także broni filozoficznego charakteru, określając analizy tam zawarte mianem fenomenologii tomizującej. Po drugie, koncepcję osoby należy wywieźć z doświadczenia. Kategorie opisujące byt ludzki mają swoje źródło w doświadczeniu. Bez doświadczenia mielibyśmy do czynienia z czystym racjonalizmem. Osoba w rozumieniu Wojtyły jest zarówno substancją, jak i pewnym centrum, łącząc w sobie dwa wymiary, metafizyczny i fenomenologiczny. Na czym polega owo scalenie filozofii bytu i filozofii w samej świadomości, w samej koncepcji człowieka? Kategoria czynu stoi w centrum dynamizmu osoby. Dlatego jest on warunkiem koniecznym pełnej teorii osoby. Wbrew twierdzeniu Krąbca, to czyn, a nie akt poznania najpełniej odsłania osobę. Po trzecie, doświadczenie, podkreśla Wojtyła, nie jest tylko jakimś zrozumieniem. Każde ludzkie doświadczenie zawiera moment intelektualny. Natomiast wszystkie operacje dyskursywne muszą odwoływać się do doświadczenia. I po czwarte, świadomość, zdaniem Wojtyły, nie utożsamia się ani z wiedzą, ani z samowiedzą. Sama z siebie jest nieintencjonalna, odzwierciedlająca i refleksywna. I po piąte, zachodzi ontologiczne pierwszeństwo podmiotu przed działaniem. Ale to analiza działania odsłania, kim jest podmiot. Przeciw relacyjnej teorii osoby Wojtyła przyznaje pierwszeństwo dynamizmowi osoba-czyn przed relacją osoba-osoba. Bez wewnętrznych struktur osobowych nie sposób zrozumieć relacji międzyosobowych. Na koniec należy podkreślić, że dyskusja nad książką nie tylko wywołała krytykę, ale także zainspirowała dyskutantów do dyskusji między sobą. Była prawdziwym intelektualnym zaczynem. Tyle pan doktor Krajewski. Oddaję teraz głos księdzu profesorowi Mereckiemu. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie do tego bardzo ciekawego, dla mnie bardzo ciekawego panelu, bo wymiana myśli na temat tego dzieła, które w tytule mego wystąpienia Osoba i czyn nazwałem dziełem otwartym. Ta wymiana myśli dla mnie jest zawsze bardzo inspirująca. We wstępie do pierwszego wydania Osoby i czynu Karol Wojtyła stwierdza, że jego studium ma charakter filozoficzny. Powtórzył to zresztą, jak słyszeliśmy, w podsumowaniu dyskusji, która odbyła się na temat jego dzieła. Jednocześnie jednak zauważa, iż problematyka personalistyczna ma ogromne znaczenie dla teologii. Cytuję słowa samego Wojtyły.
Nie chcę tu w żaden sposób przekraczać progu tej problematyki. Być może po głębszym przygotowaniu będzie to możliwe w przyszłości. Cytuję te słowa z pierwszego wydania Osoby i czynu 1969, ponieważ w następnych wydaniach zniknęły one ze wstępu do dzieła Wojtyły. Nie wiem, dlaczego zniknęły, czy usunął je sam autor, czy usunęli te słowa redaktorzy, którzy pomagali Wojtyle w przygotowaniu już następnego drugiego wydania Osoby i czynu. Można by zatem przypuszczać, że autor porzucił zamiar przekraczania progu teologii w dziedzinie problematyki personalistycznej. Być może po prostu z powodu nadmiaru zajęć i braku czasu. Ale nie do końca tak było. Wojtyła nie ogłosił wprawdzie osobnego dzieła teologicznego poświęconego personalizmowi w teologii, czy też poświęconego antropologii teologicznej, ale jeszcze jako biskup Krakowa rozpoczął pracę nad tekstem, który ogłosił później już jako papież, a które zgodnie z zapowiedzią z pierwszego wydania Osoby i czynu przekracza próg teologii. Chodzi mi o serię katechez wygłaszanych podczas audiencji środowych przez Jana Pawła II, które znane są pod nazwą Teologii Ciała, a których oryginał można znaleźć w archiwum Jana Pawła II w Rzymie wraz też z odręcznymi jeszcze notatkami, poprawkami samego Jana Pawła II. Czytelnik tych katechez, zwłaszcza ich pierwszej części, bez trudu zauważy, że papież korzysta w nich z tej aparatury pojęciowej dotyczącej osoby, którą wypracował w Osobie i czynie, a jednocześnie rozszerza wizję osoby o elementy, których nie było w tym dziele lub które musiały zostać pominięte ze względu na jego filozoficzny charakter. Nie będzie zatem przesadą twierdzenie, że Wojtyła odczuwał potrzebę powrotu do problematyki omawianej w Osobie i czynie i uzupełnienia czy też rozwinięcia przedstawionej w niej wizji osoby o wątki, które nie zostały w niej dostatecznie rozwinięte lub też zostały całkowicie pominięte, chociaż dla problematyki personalistycznej są to elementy istotne. Chciałbym tu wskazać na dwa takie wątki, chociaż jest ich bez wątpienia więcej. Zresztą Osoba i czyn nie wnosi roszczenia do bycia wyczerpującym traktatem z antropologii filozoficznej. Po pierwsze, jest to problematyka interpersonalistyczna, problem bycia osoby wraz z innymi osobami i spełniania się osoby poprzez to bycie. W pewnym wymiarze wskazywał na to w swoim komentarzu do Osoby i czynu profesor Leszek Kuc. Problematyki interpersonalistycznej dotyczy ostatnia, czwarta część Osoby i czynu poświęcona teorii uczestnictwa, podczas gdy pierwsze trzy części traktują o osobie widzianej nie jako sobie samej, osobie, która istnieje jako osobny byt i która wyraża się i spełnia w czynie. Ta ostatnia część poświęcona uczestnictwu, jest najkrótsza z czterech części dzieła i wydaje się, że sam Wojtyła odczuwał potrzebę jej rozwinięcia, co uczynił kilka lat po opublikowaniu Osoby i czynu w obszernym eseju zatytułowanym Osoba, podmiot i wspólnota. Trzeba przypomnieć, że samo pojęcie osoby ma swoje źródło, tak jak my je pojmujemy, ma swoje źródło w teologii chrześcijańskiej. Tutaj była mowa o tym, że trzeba sięgnąć po analizy filozoficzne, ale tak prawdę mówiąc, to pojęcie osoby wywodzi się z teologii. Zostało wprowadzone po to, aby ująć, na ile to możliwe, relację pomiędzy osobami boskimi.
Jak wiemy, w filozofii starożytnej nie używano pojęcia osoby, a słowo prosepons, które wykorzystano później w rozważaniach trinitarnych, używane było w innych kontekstach, takich jak gramatyka czy teatr. No, maska, którą aktor nosił w teatrze. Teologom chrześcijańskim pojęcie osoby pozwoliło natomiast na pojęciowe ujęcie dwóch zagadnień. Fakt, że Jezus mówi w Ewangelii o swoim Ojcu i o Duchu Świętym, stanowił dla pierwszych teologów chrześcijańskich doniosłe wyzwanie. Jak pozostać wiernym starotestamentalnemu monoteizmowi, zachowując jednocześnie wierność temu, o czym mówi Nowy Testament? Oprócz problemu natury Boga pojawił się też problem natury, czy tej raczej dwóch natur Chrystusa, który również rozwiązano poprzez wprowadzenie pojęcia osoby. Można zatem powiedzieć, że problematyka personalistyczna znajduje się w samym sercu teologii, ponieważ dotyczy tego, kim Bóg jest w samej swej istocie, kim jest wcielony Syn Boży Jezus Chrystus. Niejako dopiero w drugim kroku pojęcie osoby zostaje odniesione do człowieka. Nie ma tu czasu na śledzenie tego procesu, ani na opisywanie złożonych dziejów pojęcia osoby, ale w naszym kontekście warto podkreślić jeden aspekt. Pojęcie osoby zostało wprowadzone po to, aby wyjaśnić relacje. W pewnym sensie można powiedzieć, że osoba jest jednocześnie substancją, co słusznie podkreśla tradycja metafizyczna, o czym tutaj słyszeliśmy w czasie dyskusji nad osobą i czynem, jest jednocześnie substancją, ale i relacją. Nieprzypadkowo Robert Spemann w swojej książce o pojęciu osoby nadał tytuł osoby, a więc tytuł w liczbie mnogiej. Według niego bowiem osoba myślana w liczbie pojedynczej jest niemożliwa. Byt osoby wpisana jest bowiem od samego początku relacja do innej osoby czy innych osób. Trawestując znane nam powiedzenie Kartezjusza, trzeba by powiedzieć, że tak, cogito ergo sum, ale jednocześnie cogitatur ergo sum. Z punktu widzenia teologii nie jest to zaskakujące, jako że źródła objawione mówią o stworzeniu człowieka na wzór i podobieństwo Boga, który jest wspólnotą osób. Wydaje się, że ów aspekt relacyjności osoby, który wpisany jest w jej bycie, osoba nie jest substancją, która niejako w drugim kroku wchodzi w relację, lecz od samego początku jest substancją w relacji, w osobie i czynie pozostaje nieco w cieniu. Zostaje natomiast rozwinięty we wspomnianym już cyklu katechez mężczyzną, niewiastą stworzył ich w teologii ciała. Warto przytoczyć znamienny komentarz Jana Pawła II do opowieści o stworzeniu i to są słowa papieża. Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii. Jest wszakże od początku nie tylko obrazem, który odzwierciedla samotność panującej nad światem osoby, lecz odzwierciedla niezgłębioną istotowo komunię osób boskich. W osobie liczenia aspekt bycia wraz z innymi analizowany jest raczej w wymiarze filozofii społecznej, który jest oczywiście bardzo istotny. Wszystkie te postawy w stosunku do społeczeństwa, które analizuje Karol Wojtyła. Ale nie dotyka jeszcze ten aspekt uczestnictwa samego sedna problemu interpersonalności. Prowadzi nas to do drugiego punktu, w którym osoba i czyn wymagała pewnego uzupełnienia. Jest to temat różnicy płciowej. Trzecia część osoby i czynu, zatytułowana Integracja osoby w czynie, poświęcona jest wprawdzie wcieleniu osoby, ale zagadnienie płciowości nie jest w nim analizowane. Tymczasem osoba ludzka od samego początku istnieje w ciele. Co więcej, to, co metafizyka nazywa aktem istnienia, jest dane poprzez ciało, w ciele poprzez ciało.
A to ciało nie jest po prostu ciałem jako takim, lecz ciałem mężczyzny lub kobiety. Z punktu widzenia teologii, ale też z punktu widzenia metafizyki, możemy powiedzieć, że określone płciowo ciało jest pierwszym darem, które osoba otrzymuje od Stwórcy. Z punktu widzenia być może właśnie fenomenologii, percepcji tego daru istnienia, które osoba uświadamia sobie właśnie w swojej świadomości. W Biblii człowiek jest obrazem Boga jako mężczyzna i kobieta. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył mężczyznę i niewiastę, mówi Księga Rodzaju. Jak wspomnieliśmy, te właśnie słowa stanowią punkt wyjścia teologii ciała. Warto przy tym na marginesie zauważyć to, co zauważa Jacques Derrida w swoim tekście poświęconym Heideggerowi, który nosi nazwę Geschlecht, że również Heidegger w tym wielkim dziele na temat egzystencji człowieka, temat różnicy płciowej w ogóle się nie pojawia, tak jak gdyby nie był dostatecznie ważny dla rozumienia człowieka. Podobnie jest w osobie i czynie. Z drugiej strony trzeba przyznać, że również w dziejach teologii chrześcijańskiej aż do niedawna tematowi różnicy płciowej nie poświęcano wiele uwagi. Tymczasem Biblia od samego początku definiuje tożsamość człowieka jako tożsamość relacyjną, to jest tożsamość, która konstytuuje się w relacji do drugiej osoby, do osoby płci odmiennej. Zacytować jeszcze raz Księgę Rodzaju. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Aby lepiej zrozumieć oryginalność biblijnej narracji dotyczącej pojawienia się różnicy płciowej, warto ją porównać z inną narracją na ten sam temat, to jest platońską ucztą. Z mowy Arystofanesa dowiadujemy się, że pierwotna siamska natura człowieka została podzielona przez Zeusa za karę. A zatem nie jest pierwotna. Człowiek pierwotnie był sferyczny, prawda? I dopiero za karę, za jakieś przestępstwo Bóg rozdzielił go na dwie części, które się teraz szukają, które są do siebie przyciągane. To też piękne wyjaśnienie różnicy płciowej. Ale podczas gdy w narracji Platona różnicą pierwotną nie jest różnica płciowa, lecz jedność, to w opowieści biblijnej człowiek od samego początku jest obrazem Boga jako istota płciowa. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A nawet jeśli w drugiej opowieści o człowieku mężczyzna jest najpierw samotny, to owa pierwotna samotność nie jest przejawem doskonałości, tak jak u Platona, lecz braku. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Różnica płciowa jest tu zatem daną antropologicznie pierwotną. W kontekście chrześcijańskim stwierdzenia Księgi Rodzaju uzyskują jeszcze głębszy wymiar, jako że człowiek widziany jest tu jako obraz Boga, który, jak wspomnieliśmy wyżej, nie jest samotny, lecz jest wspólnotą Bożych osób. Różnica płciowa jest zatem swego rodzaju punktem zerowym, to jest daną, która stanowi jeden z punktów wyjścia w wyjaśnianiu człowieka. Nie trudno zauważyć, że w kontekście współczesnych dyskusji o ludzkiej seksualności twierdzenie to wcale nie wydaje się tak, czy nie jest tak oczywiste, nie jest uznawane za oczywiste. Możemy powiedzieć, że osoba ludzka wyjaśnia się przez drugą osobę, gdyż tylko z drugą osobą może wejść w relację miłości, a potrzeba takiej relacji zapisana jest już w płciowo naznaczonym ciele. Przypomnę tu to, co profesor Buttiglione dzisiaj rano mówił na temat relacji, która tworzy się pomiędzy osobami poprzez doświadczenie miłości. Dlatego też próba uznania różnicy płciowej za konstrukcję kulturową oraz pluralizacja tożsamości płciowych zmierzają do neutralizacji różnicy płciowej.
która jest konstytutywna dla samego bycia osoby pośród innych osób. Trzeba też wspomnieć o tym, że wizja Wojtyły spotyka się dzisiaj nie tylko z akceptacją, jego teologia ciała spotyka się nie tylko z akceptacją, ale również z krytyką, z którą jeśli podzielamy tę wizję, powinniśmy się zmierzyć. Na przykład Wojtyłowa teologia ciała spotkała się ostatnio z zarzutem nadmiernej idealizacji ludzkiej seksualności, co miałoby prowadzić do rozczarowania, a ostatecznie do przemocy i nadużyć w dziedzinie płciowej. W końcu tamtego roku ukazała się we Francji taka książka młodego filozofa, teologa Michela Pouparda, Le silence des agneaux, milczenie owiec, czy moralność katolicka sprzyja przemocy seksualnej. A kilka dni temu chyba w Herder Korrespondenz ukazała się też taka dość mocna krytyka teologii ciała. Nie sądzę, by zarzut ten, sprzyjanie przemocy płciowej, był trafny, ale na pewno trzeba się z nim zmierzyć. Z pewnością nie należy traktować osoby i czynu jako dzieła zamkniętego, jako swego rodzaju nieprzekraczalnej wizji człowieka. Jak widzieliśmy, sam Wojtyła w późniejszych wypowiedziach filozoficznych i teologicznych starał się pogłębiać i rozwijać swoją wizję. W osobie i czynie zaproponował pewien sposób myślenia o osobie ludzkiej, który płynie ze spotkania klasycznej metafizyki z fenomenologią. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie świadczy o tym, że to spotkanie metafizyki z fenomenologią warte jest kontynuowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I oddaję głos profesorowi Gudańcowi. Dzień dobry Państwu. Cieszę się również, że zostałem zaproszony do tej dyskusji w przeciwieństwie do mojego czcigodnego przedmówcy, który zechciał zaprezentować to, czego w książce Osoba i czyn zabrakło i zostało uzupełnione później. Ja się skupię na samym traktacie, dzięki czemu będziemy się uzupełniać, nie będziemy się powtarzać. I odniosę się bezpośrednio do pytań, które zostały postawione przez panią przewodniczącą, ale w odwrotnej kolejności. Na początek to pytanie drugie. Czy coś z koncepcji Wojtyły jest dzisiaj aktualne? Moja odpowiedź brzmi tak. Uważam, że jest ona aktualna sama w sobie, abstrahując od terminologii, sposobu prezentacji. Wymaga być może doprecyzowania, uwspółcześnienia, przełożenia na inne, nowe kategorie, ale co do treści jest aktualna i może dzisiaj bardziej niż kiedyś. Mianowicie wielkim wkładem Wojtyły, jak sądzę, była próba bardzo udana, chociaż prawdopodobnie wciąż niedostatecznie doceniona, próba odnalezienia i wyartykułowania właściwej płaszczyzny i właściwego języka, jakim należy mówić o człowieku. Osoba, czyli to, co nieredukowalne w żaden sposób do świata rzeczy. I tutaj zdaniem Wojtyły, jak wiemy, niewystarczająca okazała się cała tradycja przedmiotowego mówienia o człowieku od Arystotelesa po czasy współczesne, której to tradycji ta propozycja Wojtyły miała być dopełnieniem. Językiem osoby natomiast jest doświadczenie elementarne
ludzkie, to znaczy przeżywane. Ponieważ podstawowym kontekstem osoby jest podmiotowość. I tutaj można powiedzieć, że badania kognitywne, filozofia umysłu, neuronauki przynoszą wiele cennych odkryć, ale nie są w stanie uchwycić istoty człowieka, bo z założenia pomijają osobową podmiotowość, którą należy ująć inaczej. Jedynie poprzez ludzkie doświadczenie, oczywiście odpowiednio zobiektywizowane. Język w znaczeniu sposób mówienia o osobie nie jest językiem mówienia o świecie fizycznym, czyli o rzeczach. Życie osoby to świat wartości, spełniania się przez prawdę, odkrywania miłości i tak dalej. Sądzę, że dzisiaj jest to szczególnie ważne. Jest jednak problem. Nie ma doskonałego sposobu odsłonięcia osoby, co tutaj już było słychać w prezentacji tej dyskusji na Kulu w 70 roku. Nie ma doskonałego sposobu odsłonięcia osoby, a jedynie poprzez czyn, który w swej istocie jest czymś konkretnym, niepowtarzalnym. Tak jak niepowtarzalna i konkretna jest osoba, podmiot czynu. Możemy tylko obiektywizować niepowtarzalne doświadczenia osoby, no bo tak właśnie je przeżywamy. Przypomina to trochę nagranie i retransmisję koncertu muzycznego, który w tej odtworzonej wersji nie jest już jedynym niepowtarzalnym i wyjątkowym wydarzeniem muzycznym, mimo że wciąż jest czymś pięknym. Chciałoby się powiedzieć, osoba jest czymś, co się wydarza. Dlatego najlepiej można ją pojąć w doświadczeniu własnej podmiotowości, aktualnego czynu. Teoria osoby powstaje, jak twierdzi Wojtyła, na drodze przejścia od tego, co indywidualne, do tego, co uniwersalne, na drodze indukcji. Gubi się tu z konieczności owa wyjątkowość. Próbuje się dziś zredukować człowieka do świata fizycznego, ująć go w strukturach fizycznych. Otóż domena osoby, to znaczy osobowe doświadczenie, ukazuje relację odwrotną, jak to Wojtyła pokazuje w swojej książce. Osobie w pewien sposób poddana jest fizyczność, ciało, świat. Nie przejmuje ona kontroli nad prawami fizyki, dlatego że spełnia się w innym niż rzeczy porządku. Realizuje siebie poprzez fizyczność, w integracji z nią. To znaczy podnosząc albo przenosząc ją na poziom osobowy. Jak mówi Wojtyła, osoba integruje w sobie właściwe jej życie i cele z porządkiem natury, to znaczy świata, fizyczności. Na pytanie pierwsze, które brzmiało, czy koncepcja Wojtyły tworzy nowy paradygmat badań nad człowiekiem, scalając klasyczną metafizykę i fenomenologię, odpowiadam i tak, i nie. Analizy Wojtyły oscylują wokół tezy, że osoba jest rzeczywistością zarazem subiektywną i obiektywną. Tutaj właśnie ten
problem się pojawił tego scalania. Otóż szczególnie pierwszy aspekt był tu istotny z kilku powodów, jak tu już zresztą wybrzmiało. Rzeczywista subiektywność osoby oznacza, że nie tylko wymienia się tę subiektywność jako cechę osoby, patrząc na osobę z zewnątrz, ale że osoba jest zasadniczo, naczelnie ujmowana w swojej subiektywności, gdyż ta subiektywność zarazem o niej stanowi i jest metodą jej poznania poprzez oczywiście odpowiednią obiektywizację. Po drugie, subiektywność ma wymiar u Wojtyły nie tyle epistemologiczny, co egzystencjalno-antropologiczny. Tu istotna, jak wiemy, okazała się ta fenomenologiczna kategoria przeżywania u Wojtyły związana zawsze z osobową podstawą tego przeżywania. A także, jak wiadomo, podmiot czynu jest u Wojtyły, a nie tylko podmiot aktu poznawczego. Ale zarazem subiektywność jest całkowicie włączona w obiektywność osoby, gdyż osoba jest realnie istniejącym bytem. Uchwycenie osoby jako podmiotu ujawniającego się i spełniającego się w czynie prowadzi do istnienia osoby, operari sequitur esse, do istnienia osoby jako kategorii wskazującej na priorytet bytu, aktu istnienia. A zatem można powiedzieć, że dwa filary filozoficznego stanowiska Wojtyły w tym zakresie to po pierwsze elementarne doświadczenie człowieka, omówione wcześniej przeze mnie, i po drugie realizm ontologiczny, metafizyczny, to znaczy wsparcie rozumienia człowieka na fundamentach ontycznych. Dzięki temu, jak sam Wojtyła się może niedokładnie w ten sposób wyraża, dzięki temu subiektywność doświadczenia nie grzęźnie w subiektywizmie. Czym innym jest subiektywność, a czym innym subiektywizm. Sądzę więc, że nie tyle scala te dwa nurty filozoficzne, co wykorzystuje ich metody, harmonizując je w pewien sposób, by móc zrealizować swoje zamierzenia. Otóż Wojtyła pokazał, że dla rzetelnego namysłu nad człowiekiem niezbędne są te dwie drogi, to znaczy droga doświadczenia, czyli nie abstrakty na temat osoby, ale odsłanianie osoby bezpośrednio, w niej samej, w jej subiektywności i oczywiście ta troska o wykluczenie subiektywizmu i podobnych absolutyzacji. I po drugie droga od fenomenu do fundamentu, jak sam to nazywa. Doświadczenie samo dla siebie nie miałoby sensu, nie prowadziłoby do rozumienia tego, kim jest osoba jako tegoż doświadczenia podmiot. Elementy rozumiejące, jak tutaj już było mówione, które doświadczenie w sobie posiada, pozwalają co prawda uchwycić znaczenie poszczególnych struktur doświadczenia, ale nie podstaw całości tegoż doświadczenia, natomiast właśnie suponują związek doświadczenia z całością, to znaczy z podmiotem. Zrealizowana w osobie i czynie transfenomenologia osoby, jak to się mówi, a więc rozciągnięcie metody fenomenologicznej na obszar całościowego doświadczenia osoby, staje się tym samym metafizyką osoby. Inaczej mówiąc, metody opisu otwierają drogę do uzasadnień typu
metafizycznego, choć sam Wojtyła metafizyki bezpośrednio nie uprawiał, chociaż nią się zajmował we wcześniejszym etapie swojej twórczości filozoficznej i teologicznej, ale w dziele Osoba i czyn wciąż ją suponował. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń ujmował to w taki sposób. Mocą zastosowanej metody uniesprzeczniania metafizycznego tezy tak konstruowanej filozofii człowieka są realnie przedmiotowe, natomiast mocą fenomenologicznego opisu doświadczenia w punkcie wyjścia są one doświadczalnie uprawomocnione. To jest to spotkanie metafizyki i fenomenologii. Droga doświadczenia spotyka się z drogą metafizycznych uzasadnień na wspólnej płaszczyźnie dla doświadczenia i oglądu bytu. Tą płaszczyzną jest istnienie osoby, specyficzny typ istnienia, esse personale, fundujący egzystencjalną metafizykę osoby, o której dziś jednak nie będę mówił. Tutaj odpowiedź na początkowe pytanie jest twierdząca. Tak, jest to pewien nowy paradygmat badań nad człowiekiem. Jest to pewien typ metafizycznego oglądu bytu w osobie i zarazem realistycznego utwierdzenia osoby w istnieniu. Nie jest to jednak nowa metafizyka jako taka, to znaczy, że taka antropologia zakłada metafizykę. Byt odsłania się w osobie, ale odsłania się jako coś pierwotnie danego, niezależnego od świadomości. Dlatego niezachwiany jest wciąż priorytet bytu w stosunku do świadomości. I tutaj zarazem odpowiedź przecząca na pytanie o nowy paradygmat. Będąc nową metafizyką osoby, jest ona zarazem kontynuacją i potwierdzeniem klasycznej metafizyki, na której gruncie osoba zawsze była ujmowana jako byt wyjątkowy i ontycznie doskonały. Tyle, że dominował właściwy dla metafizyki aspekt przedmiotowy, który stał na przeszkodzie właściwemu podmiotowemu ujęciu osoby ludzkiej. I tego właśnie dopełnienia, jak nazywa to Wojtyła, należało dokonać. Dopełnienie to było jednak tego rodzaju, że w rezultacie prowadziło coś, co można nazwać nowym, ale tylko częściowo paradygmatem badań nad człowiekiem. Wojtyła, jak uważam, postawił nowy, istotny krok na drodze rozwoju refleksji nad człowiekiem, konstruowanej w tradycji filozofii realistycznej. Żyjemy w świecie coraz bardziej bezosobowym, można powiedzieć, jak się przyjrzymy, jak się rozejrzymy wokół, gdzie redukuje się człowieka do tego, co fizyczne. Wspomniana tutaj sztuczna inteligencja, z którą mamy coraz bardziej do czynienia i która jest wciąż bardzo nieprzewidywalna. Można powiedzieć, że jest próbą stworzenia sztucznego człowieka bez doświadczenia osoby, to znaczy podmiotu nieprzeżywającego. Właśnie taki podmiot badał Wojtyła, przeżywający. Dlatego tak istotny jest metafizyczny rdzeń osoby. Nie da się jej niczym zastąpić, skopiować. Jest podmiotem w sensie substancjalnym, to znaczy jest kimś autonomicznie istniejącym i działającym. I na koniec jeszcze tylko jakie największe znaczenie koncepcji Wojtyły, moim zdaniem, jeśli chodzi o rozwój badań nad człowiekiem, rola elementarnego ludzkiego doświadczenia
jako pierwszego i najbliższego świadka tego, kim jesteśmy. Po drugie, odważna na gruncie filozofii klasycznej eksploracja ludzkiej podmiotowości, która, jak słyszeliśmy w referacie doktora Krajewskiego, była bardzo wtedy krytykowana. Myślę, że dzisiaj już na to trochę inaczej patrzymy. Po trzecie, nowatorskie i oryginalne wykorzystanie metody fenomenologicznego opisu. Po czwarte, nadanie waloru naoczności kategoriom metafizycznym w teorii osoby. Po piąte, związanie pola doświadczenia z obiektywną sferą bytowości, co gwarantuje realizm i obiektywizm badań. I ostatnie, nowatorsko potraktowana również metafizyka, nie jako punkt odniesienia, jak w koncepcji antropologii będącej tak zwaną metafizyką szczegółową, ale jako suponowany punkt dojścia. Mam na myśli tutaj podstawy antropologii. Pomijam szczegółowe tematy antropologiczno-etyczne, wielkie tematy takie jak prawda, transcendencja i tym podobne, gdzie również dostrzegam istotne osiągnięcia Wojtyły. I na sam koniec tylko chcę powiedzieć, trochę komentując to, co tutaj już padło, czy to będzie osobny moment, żeby komentować? Będzie osobny. No to w takim razie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Nim poproszę panelistów o uzupełnienia i komentarze, i ja poczynię pewną uwagę, tym razem jako metodolog. Kilkanaście lat temu w czasie Tygodnia Filozoficznego wykład miał profesor Stanisław Judycki, uczeń profesora Stępnia. Zarzucono mu, że to, co on robi, to nie jest filozofia, może to jest teologia, może całkiem co innego. Na co profesor energicznie powiedział: dość tego puryzmu metodologicznego. Tak właśnie uderzając ręką w stół. Myślę, że mieliśmy tu przykład owego odrzucenia puryzmu metodologicznego. Liczy się problem, a nie kolejny trend filozofii, który nie wolno innych metod, bo wykroczę. Tak jak mówił profesor Gudaniec, po prostu brał Wojtyła te metody, które mu były niezbędne do rozwiązania problemu. I drugi komentarz w tym samym duchu. Proszę Państwa, przywykliśmy do dzielenia naszych badań na dyscypliny. Co więcej, ministerstwo się upiera przy tym, że czasopisma są przypisane do dyscyplin, my otrzymujemy stopnie z dyscyplin i tak dalej. Tymczasem, tak jak pokazuje rozwój nauk różnych, naprawdę owocne są badania a nawet transdyscyplinarne. I sądzę, że w przypadku osoby i czynu, w ogóle twórczości Wojtyły, mamy do czynienia z takimi właśnie badaniami. W tym sensie 55 lat temu, 56, był prekursorem współczesnej metodologii. Oddaję teraz głos księdzu profesorowi Mereckiemu do powiedzenia komentarze. Do powiedzenia raczej, może w jakimś sensie komentarz też do tego, co usłyszałem w wystąpieniu profesora Gudańca, w którym trudno mi było dyskutować, ponieważ wszystkim właściwie się zgadzam. Natomiast być może coś można dodać. A propos metody, to
Przypomniał mi się już stary Arystoteles, który mówił, że to przedmiot determinuje metodę i chyba tak to widzi również Wojtyła. Trzeba użyć takich metod, które pozwolą nam lepiej, głębiej, adekwatniej zrozumieć przedmiot i dlatego używa również, nie tylko, ale również metody fenomenologicznej. Kiedy dużo tu mówimy o metafizyce, może warto też wspomnieć o tym, że ta metafizyka jest dla Wojtyła jednak, bo są różne metafizyki, prawda? Jest jednak pewną konkretną metafizyką. On myśli, kiedy mówi o metafizyce, myśli jednak o tej metafizyce, którą my nazywamy metafizyką klasyczną, o tej metafizyce, którą rozwijała również szkoła lubelska. Dla niego to jest właśnie ta podstawa metafizyczna. Natomiast słuchając pierwszej części wystąpienia profesora Gudańca, myślałem sobie jeszcze o tym, że właściwie kiedy tak się podchodzi do zagadnienia osoby, kiedy Wojtyła tak podchodzi do zagadnienia osoby, zbliża się do pewnych takich nurtów personalistycznych, egzystencjalnych, może egzystencjalistycznych, które właściwie by powiedziały, że osoby nie da się zdefiniować. Prawda? Osoby się nie da się zdefiniować, ponieważ osoba przede wszystkim jest wolnością. Tak jak to jest u Sartra, prawda? Egzystencja poprzez esencję i ta egzystencja determinuje to, kim jest człowiek. U Wojtyły oczywiście do końca tak to nie jest, ale to, że właśnie to by było moje pytanie też do pana profesora. Czym to się różni w takim razie? Czy mamy tu do czynienia z jakąś formą jednak, no właśnie niedefiniowalności osoby, która zbliża nas do takiego o niej myślenia, jak to mamy na przykład w egzystencjalizmie, w niektórych nurtach personalizmu również, czy u Wojtyły jest to jednak trochę inaczej? Dziękuję szanownemu koledze za to pytanie, bo się go szczerze mówiąc spodziewałem. Bo spodziewałem. Dobrze by było, gdyby padło, no i padło. Bo faktycznie możemy powiedzieć, no przecież personalizmów mamy wiele, zwłaszcza w wieku XX obrodziło personalizmami, można powiedzieć. No i zwłaszcza egzystencjaliści podejmowali temat, może nie zawsze nazywając osobą, może ten personalizm nie zawsze był deklaratywny, ale chodziło o jednostkę ludzką jako taką, sens życia człowieka jako jednostki, więc w zasadzie chodziło o tą wyjątkowość, którą przypisujemy osobie, przynajmniej tak jak ją rozumiemy w ramach tej tradycji klasycznej. Otóż faktycznie, tak jak mówiłem, osoba się jakby wymyka przez swoją wyjątkowość, niepowtarzalność nawet w czynie, odsłania pewne struktury, ale one są, no tak jak mówiłem, jak w tym koncercie muzycznym. Gdy uczestniczymy w koncercie muzycznym, patrzę tutaj na pana Cezarego, gdy uczestniczymy we wspaniałym koncercie muzycznym, to przeżywamy wielkie wydarzenie muzyczne. Natomiast gdy mamy retransmisję, no to owszem, wzruszamy się, ale już nie jesteśmy uczestnikami, już nam się coś wymknęło, coś istotnego. Myślę, że w rozumieniu osoby byłoby to może jeszcze bardziej znaczące, chociaż ten wątek wielcy muzycy poruszali. Otóż uważam, że tym się różni ta próba Wojtyły od tych egzystencjalnych, że właśnie zależało mu z jednej strony na tym, żeby wejść w tę strukturę osoby, żeby zbadać wnętrze osoby, przyjrzeć się, zobaczyć, jak działa osoba, co to jest, czym jest czyn, jak ona się wyraża. A z drugiej strony,
i prowadząc te badania jakby odkrywa pewne metafizyczne odniesienia, dzięki czemu ugruntowuje bytowość osoby no, w pewnych takich pryncypiach ontycznych. Nie tylko, czy ja zajmuję się może więcej osobowym istnieniem i uważam, że to jest bardzo rozwojowy temat i jeszcze tutaj można wiele wyciągnąć i metafizyka klasyczna, ta metafizyka arystotelesowsko-tomistyczna może tutaj wiele skorzystać właśnie będąc tą egzystencjalną metafizyką osoby, nie tylko rzeczywistości. To oprócz tego mam na myśli to, co moim zdaniem było pewnym odkryciem. Nie wiem, czy się, Jarosławie, ze mną zgodzisz, że w samej strukturze osoby Wojtyła, badając ją, i to jest ta część druga, rozdział 3-4 o transcendencji osoby w czynie, odkrywa odniesienie, ukierunkowanie ku jakby na zewnątrz tej struktury osoby, ku prawdzie. To nazywa transcendencją osoby w czynie, a zatem pewną konieczność wyjścia poza strukturę, by zrealizować sam sens zawarty wewnątrz struktury osoby. Nie może nawet być sobą, nie może nawet działać po ludzku, to znaczy w wolności. Bez prawdy nie może funkcjonować, nie może być osobą. To jest tak samo to niesamowite pryncypium, które oczywiście należy też związać z metafizyką. Nie wiem, czy odpowiedziałem, że tutaj to spotkanie metafizyki i fenomenologii byłoby istotną różnicą w stosunku do rozważań egzystencjalistów, gdzie mamy same właściwie referowanie przeżywania, kategorie przeżyciowe. Myślę, że to bardzo dobrze ujął ksiądz profesor Styczeń w tytule jednego ze swoich artykułów, który, o ile pamiętam, brzmi tak: być sobą to przekraczać siebie. Myślę, że tak. Jeszcze jedno mogę? Na koniec jeszcze jako takie dopowiedzenie chciałbym tutaj skierować do wszystkich Państwa to, co mnie też ujmuje w tej pracy Wojtyły, że on jakby jest zatroskany nie tyle o teorię osoby, tylko tak po sokratejsku mówiąc jest zatroskany o ludzi, o poszczególne osoby. A więc to, co te drogi, te dwie drogi doświadczenia i droga przechodzenia od fenomenu do fundamentu, moim zdaniem nie tylko dotyczą metodycznego namysłu filozofii człowieka, ale podstawowej, osobistej refleksji każdej jednostki ludzkiej. Niezbędna jest refleksja nad własnym doświadczeniem, przeżywaniem siebie i niezbędna jest taka refleksja metafizyczna, to znaczy sięgająca do podstaw, do zasad, do podstaw rozumienia siebie i świata. I Wojtyła chyba razem z całym tutaj środowiskiem Szkoły Lubelskiej chciał jakby powiedzieć, że nie da się tego wymiaru usunąć z życia człowieka. Pytania ostateczne zawsze będą powracać i refleksja nad nimi zawsze powinna stanowić oryginalny wkład w filozofii. Powinniśmy bronić właśnie tego aspektu filozofii, nie dać zepchnąć, odciąć, jak to dzisiaj liczne tendencje chciałyby zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Patrzę z pewnym niepokojem na zegarek, ponieważ mamy pewien własny.
Mamy limit czasu, ale ja chciałabym postawić pytanie, choć już nie będzie czasu na dyskusję obu prelegentom i właściwie nam wszystkim. Ksiądz profesor Merecki mówił o uzupełnianiu osoby i czyn przez refleksję nad wymiarem, nazwijmy to, cielesności. Profesor Gudaniec powiedział w pewnym momencie, starannie to sobie zapisałam, osoba nie jest poddana fizyczności. To ja w tej chwili, ksiądz profesor Merecki powiedział, że jakoś musimy się zmierzyć ze współczesną dyskusją o wielości płci, społecznej konstrukcji płci i tak dalej. A prawdopodobnie musimy się także zmierzyć z koncepcjami posthumanistycznymi. Mianowicie, gdzie osoba nie jest poddana fizyczności, wcale nie musi być białkowa, że tak powiem, i być może można przenieść nasz umysł na nośnik inny, choćby nośnik elektroniczny. Co więcej, chyba z 1,5 roku temu pracownik Google stwierdził, że algorytm lambda uzyskał świadomość. Google go potem wyrzucił z pracy. Niemniej dyskusja wokół tego, że powstające algorytmy mogą uzyskać świadomość, toczy się tak dalece, że jedna z autorek, Susan Schneider, powiedziała, że ponieważ my nie bardzo wiemy, co to jest ta świadomość, to możemy przez przypadek stworzyć świadomość. I wobec tego pojawia się kolejne kluczowe pytanie, i to natury metafizycznej, mianowicie pytanie, czy posiadanie świadomości już czyni ów byt osobą z wszystkimi prawami. Proszę Państwa, nie mogę już puścić nikogo do głosu. Mam nakaz zakończenia o godzinie 17, a mam jeszcze 2 piękne cytaty z Wojtyły. Oto rozmawiamy o książce z 1969 roku Zamierzchłe czasy, niezależnie od kolejnych wydań. I cóż pisze Wojtyła we wstępie w czasie dyskusji? Poznanie ludzkie, poznanie naukowe jest twórcze przez to, że jest szukaniem. A skoro jest szukaniem, jest też gotowością podejmowania tych samych problemów na nowo. Problemy raz poruszone mogą być poruszone na nowo, jeśli zostaną na nowo zobaczone. I nasza konferencja chce te problemy wojtyłowe na nowo zobaczyć. I jeszcze drugi piękny cytat. Jaki jest cel tego sporu? Państwo słyszeli złagodzoną wersję zarzutów. Jeśli się to czyta, to są mocne, twarde sformułowania. Dlatego, że chodzi o ustalenie, jak się rzeczy mają, czyli o prawdę. I to właśnie wyznacza etos dyskusji. Przywołajmy raz jeszcze wypowiedź Wojtyły. Fakt, że jest to dyskusja w obecności autora, nikomu zapewne nie przeszkodzi w wypowiadaniu własnej opinii, gdyż chodzi tutaj nie tyle o człowieka, ile o dzieło, a poprzez dzieło o zasadniczy dla nauki cel, o poznanie prawdy na temat człowieka, osoby i czynu. I tym sposobem dyskusja, taka jak nasza dziś nad osobą i czynem 55 lat później i ta wcześniejsza, to po prostu nasza służba prawdzie. A służąc prawdzie, tu oczywiście parafrazuję wypowiedź świętego Jana Pawła II z czerwca
1987 roku z kul: służąc prawdzie, służymy wolności, wyzwoleniu człowieka i narodu, służymy życiu. Dziękuję bardzo. Żałuję, że nie możemy kontynuować tej dyskusji. Dziękuję bardzo za tę interesującą dyskusję pani profesor prowadzącej i panom profesorom, członkom, tutaj panelistom. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na przerwę kawową. Po przerwie spotykamy się o 17:15 w tej sali. Dziękuję bardzo. Próbują nadrobić. Mówiłam za długo. Ja miałam tutaj tylko, tak jak mówione, to zamiast trzostka. To jest bardzo fajne. No.
Zapraszam już do zajmowania miejsc. Witam tych, którzy do nas dołączyli po przerwie, zarówno tutaj w sali, jak i online. Przed nami wystąpienie pani profesor Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej, która jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się teologią kultury, a szczególnie dziedzictwem intelektualnym Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Tytuł wystąpienia pani profesor to Przywódcza wizja Jana Pawła II. Zapraszam panią. Pozwolę sobie z tego miejsca poprowadzić to wystąpienie, ponieważ będę korzystała z prezentacji. Proszę Państwa, ja oprócz tego, że rzeczywiście pracuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zajmuję się moją taką dziedziną pierwszą, jest teologia. Jestem związana również z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, do którego serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do Warszawy. Ale to, że łączę swoją taką pracę intelektualną, badawczą w zasadzie tak naprawdę z praktyką i z popularyzacją myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II, trochę czuję takie zobowiązanie przez to do poszukiwania nowych dróg dotarcia przede wszystkim do ludzi młodych, do tych, którzy może już nie pamiętają pontyfikatu Jana Pawła II i ten język przekazu wydaje mi się, że musi być nieco inny. Szczególnie w takich czasach, w takich momentach, jak mamy, zbliża się 2 kwietnia. Bardzo często udzielamy razem z kolegami, koleżankami wywiadów i zawsze jesteśmy pytani, jak dzisiaj mówić do ludzi młodych i stąd moja propozycja, chciałam się podzielić z Państwem tymi moimi poszukiwaniami, które nazwałam Przywództwo Jana Pawła II i chciałabym pokazać Państwu, w jaki sposób szukam, na razie wciąż szukam właśnie nowego języka mówienia o pontyfikacie Jana Pawła II, o osobowości Karola Wojtyły, ale tak naprawdę nie po to, żeby mówić o samym Karolu Wojtyle, ale po to, żeby pokazać naszemu nowym pokoleniom, że można wykorzystać doświadczenie, które swoim życiem które miał Karol Wojtyła, do tego, żeby zbudować samego siebie, żeby poprowadzić swoje życie i oczywiście inaczej niż zrobił to Karol Wojtyła, ale żeby skorzystać z rozwiązań, które nam dawał. I stąd taki pomysł na przypatrzenie się metodologii, która jest stosowana w takich obszarach jak zarządzanie, komunikacja. Staram się właśnie wykorzystać ten język, żeby powiedzieć szczególnie właśnie młodemu pokoleniu coś innego niż może do tej pory słyszeli o roli Jana Pawła II dla Polski, dla świata, w ogóle tego wymiaru globalnego. Więc proszę Państwa, widzicie na slajdzie definicji przywództwa jest bardzo dużo. Gdybyśmy mieli je uprościć, to powiedzielibyśmy, że przywództwo to tak naprawdę wywieranie wpływu. I teraz uczestniczę od w zasadzie kilku dni w bardzo różnych wydarzeniach na terenie całej Polski i bardzo, bardzo silnie w niektórych grupach ludzie zadają sobie pytanie, czy możemy zdefiniować, jakoś opisać jego przywódczą rolę, jeżeli chodzi o przestrzeń geopolityki. Ale to, jak ja myślę o Karolu Wojtyle i Janie Pawle II, to nie ogranicza się tylko do jego przywództwa właśnie geopolitycznego, ale również do religijnego, etycznego i zaraz właśnie o tym chciałabym więcej powiedzieć. Czym się to przywództwo charakteryzuje? Czego ja szukam, patrząc na biografię i nauczanie Jana Pawła II? No właśnie przywódca poprzez swoje zachowania wpływa na zmianę decyzji, zachowań i postaw. To na pewno Państwo, ponieważ prawdopodobnie znacie dobrze biografię Wojtyły, już kilka momentów nam się od razu same z siebie narzuca. Co jeszcze jest domeną przywódcy? On doprowadza do zmiany społecznej, nie tylko rozumianej w kontekście zawodowym, ale także indywidualnym, rodzinnym i globalnym. Dla mnie tu jest 100% działania Wojtyły. Przywódcą nie staje się z powodu używania narzędzi przymusu. Nie można samemu się nim ustanowić. Przywódca nie jest wtedy, kiedy sam siebie nazywa przywódcą, ale to się dzieje w pewnym procesie, co wydaje mi się w 100% też jest odniesieniem do biografii Karola Wojtyły. I grupa podąża za przywódcą dlatego, ponieważ w jego działaniu widzi możliwość zmiany istniejącej rzeczywistości oraz rozwoju samego siebie. I to jest jakby ten główny punkt, który kieruje do dzisiejszego odbiorcy,
żeby pokazać mu, że dzisiejszy świat, czy my, którzy zachwycamy się Karolem Wojtyłą na bardzo różnych poziomach i w przestrzeniach i tematach, zachwycamy się nie tylko dlatego, że no właśnie podoba nam się, jak wyglądał ten pontyfikat, ale dlatego, że odnajdujemy właśnie w tym swoje własne doświadczenie na różnych poziomach, każdy z nas inne, ale właśnie jakiś taki pretekst czy wskazówkę dla rozwoju samego siebie. I teraz w literaturze przedmiotu, nie wchodząc jeszcze w samą biografię Wojtyły, bardzo często w tych nowym języku zajmującym się przywództwem i zarządzaniem mówi się o takich 5 poziomach przywództwa, ale te 5 poziomów przywództwa, można powiedzieć, koncentruje się na takich 2 cechach i znowu tutaj mam nadzieję, że tak jak ja Państwo widzicie, że te cechy są znowu do odnalezienia w zachowaniu Wojtyły. Po pierwsze mówi się o przywódcach, ale właśnie bardziej z kategorii zarządzania, czyli prezesowie firm, ci, którzy osiągnęli bardzo duży sukces w przestrzeni prowadzenia swojego tak zwanego przedsiębiorstwa, bo tu rozumiem bardzo dużo organizacji, które mogą mieścić się pod tym pojęciem przedsiębiorstwo. Ale badacze tego tematu zauważają, że osiągają sukces ci liderzy przedsiębiorstw różnego rodzaju, w których charakterystyczne i zauważalne jest posiadanie 2 takich kompetencji. Profesjonalnej siły i osobistej skromności. Ja bym w kontekście Jana Pawła II mogła tutaj użyć terminu pokora. Czym jest ta profesjonalna siła? Po pierwsze, że taki lider stwarza warunki do osiągnięcia znakomitych wyników. Tu również podłóżmy sobie bardzo różne elementy w zależności o jakim przedsiębiorstwie myślimy. Niezachwiana postawa dla osiągnięcia rezultatów bez względu na trudności. Wyznacza lider cel stworzenia wielkiego przedsiębiorstwa. U siebie najpierw poszukuje przyczyn niepowodzenia. I druga kolumna, osobista skromność, można czytać to jako właśnie, ja to czytam też jako pokorę w kontekście do Wojtyły. Odrzuca poklask, nigdy się nie chwali, motywuje dzięki wymaganiom, a nie tylko charyzmie. Charyzma jest krótkotrwała, ona się kończy wraz z odejściem lidera. Kieruje swoje ambicje na rozwój firmy, a nie na siebie. Jest wdzięczny innym za sukces. To jest, może nie chcę przesadzać, ale tutaj widzę ten kontekst kategorii daru, którą posługuje się Karol Wojtyła. I teraz w literaturze przedmiotu pytania, które zadają podążający za liderem, w literaturze przedmiotu mówi się o takich 3 grupach pytań. Jest to dla mnie o tyle ważne, że no właśnie lider to nie jest ktoś, kto sam się liderem ustanawia, ale on jakby staje się nim w pewnym procesie. Myślę, że przypatrując się życiu Karola Wojtyły, też no, jesteśmy pewni, że on nigdy sam nie planował tych stanowisk, które miał. Nie planował no, takiego wielkiego globalnego, że będzie mógł mieć tak wielki globalny wpływ, ale po prostu robił to, co uważał za stosowne, ważne, zgodne z prawdą, zbliżające do jak największej prawdy. I w związku z tym mamy wciąż, tak jak jesteśmy tutaj, dużą grupę, całe społeczeństwa, całe narody, które nadal uważają, że Jan Paweł II był właśnie tym liderem przywódcą. Więc w literaturze przedmiotu grupuje się te pytania, które zadają podążający za liderem. Po pierwsze, czy jemu na mnie zależy? Przepraszam, 4. Czy może mi pomóc? Czyli ta osobista relacja czy jest możliwa? Czy mogę mu ufać? I po 4, czy mu wierzę? I teraz w kategorii interpretacji przywództwa ważne by było zastanowienie się, czy analizowanie takiej osobowości przywódcy pod kątem 3 takich poziomów, 3 kategorii. Po pierwsze, analiza tego, kim jest ta osoba i skąd pochodzi. Analiza, można powiedzieć, zewnętrzna, ale ponieważ odnosimy to do rozwoju osoby, to jest pytanie, które kierujemy do samych siebie. To samowychowanie, samoposiadanie, o którym mówił Karol Wojtyła. Po drugie, taką kategorią, można powiedzieć, sprawdzającą czy wyjaśniającą jest zapytanie o to, jaki system wartości posiada ta osoba, którą nazywamy albo zastanawiamy się, czy możemy ją nazwać przywódcą. I po trzecie, czy możemy scharakteryzować to przywództwo jako integralne poprzez dialog i relacje. I nie mamy tutaj czasu, żeby to w ogóle można by było wiele godzin mówić, analizując biografię Karola Wojtyły, ale ja tylko zwracam uwagę na kilka takich dosłownie punktów,
które no, mogą być taką inspiracją dla myślenia na te pytania związane z przywództwem. No po pierwsze, kim jest Karol Wojtyła, jaki jest jego no, rodzina, ta rodzina wyjściowa, w jakich warunkach funkcjonuje, co jest tym otoczeniem pierwszym, z którym się spotyka. No, rok 1920, utrata najbliższych mu osób, czasy studenckie, wybuch II wojny światowej, całe to doświadczenie cierpienia, śmierci, która jest wokół niego, dylematy, które ma, które rzeczywiście dosyć wcześnie się one jakoś warunkują, ale dylematy, no właśnie dylematy jego, ale też ludzi, którzy są wokół niego, predyspozycje do bycia aktorem, do bycia no, doskonałym pisarzem, a jednocześnie no, te powołanie do kapłaństwa, które ostatecznie wybiera. Jako młody ksiądz to potem pokaże nam jako filozof, antropolog, etyk, całe swoje duszpasterstwo będzie opierał na pytaniu o istotę bycia człowiekiem i o to, czy ten marksizm, w którym funkcjonował w tamtym czasie, te warunki stalinizmu, prześladowania Kościoła, czy one tak naprawdę odpowiadają na pytanie, co możemy powiedzieć o osobie i czy dzięki temu osoba naprawdę będzie wiedziała, kim jest, będzie czuła się podmiotowo. To wszystko są wyzwania, z którymi on się mierzy i z którymi, no jak widzimy, już po jego śmierci doskonale dał sobie radę, ale nie była to postać no, bez dylematów, bez trudnych sytuacji. Wydaje mi się, że to jest ważny kontekst dla osób młodych, które dzisiaj może zbyt często rozumieją świętość jako takie życie właśnie beztroskie, bezproblemowe, bardzo łatwe, usłane różami. Więc drugi poziom jego życia to są wyzwania, które miał jako biskup. W warunkach ateistycznego państwa, dynamicznie rozwijającego się Kościoła w Polsce. On mierzy się z bardzo różnymi trudnymi sytuacjami, które też z dzisiejszej perspektywy, po mnie będzie pan dyrektor z IPN-u, na pewno te sprawy są bardzo, bardzo dobrze analizowane w IPN-ie, właśnie tego kontekstu historycznego i sytuacji, jak się mógł zachować, a jak się zachowywał w bardzo różnych trudnych momentach i w jakie decyzje podejmował. Bierze udział jako biskup w największym wydarzeniu Kościoła XX wieku, czyli Sobór Watykański II. No i znowu wielki dylemat, jaką rolę zaczyna tam pełnić, jak z nieznanego biskupa, kardynała staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Kościoła katolickiego. Nawiązuje liczne relacje międzynarodowe. I ostatni, chyba najczęściej może poruszany, no właśnie, czasy, w którym staje się jako papież. Kilka dni temu była taka też bardzo duża konferencja podobnego typu w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ona dotyczyła bardziej może spraw tego wpływu, tych zmian geopolitycznych, które miały miejsce za sprawą Karola Wojtyły, Jana Pawła II. I bardzo dużo uwagi tam poświęcano właśnie tej, można powiedzieć, rewolucji pokojowej, którą papież dokonuje. I teraz, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób też patrzę i analizuję osobowość Karola Wojtyły, to przytoczę jedna z taką metod badawczych, którą się stosuje w temacie przywództwa. Jest taki badacz John Maxwell, który stworzył taką jedną z bardzo wielu już dzisiaj szkół przywództwa i on mówi o 21 cechach lidera. I jego metoda polega na tym, że jeżeli masz w sobie takie poczucie, że chciałbyś zostać liderem, to takim papierkiem lakmusowym do sprawdzenia tego, na ile te różne cechy w sobie się rozwijają, jest właśnie wypełnienie takiej ankiety i prośba o to, aby 10 osób z twojego grona, które są wokół siebie, najlepiej te, które cię lubią i nie lubią, żeby również odpowiedziały anonimowo na te pytania, w jakim procencie czy w jakiej skali od 1 do 10 widzą u ciebie rozwój tej cechy. Nie będę tego szczegółowo czytać, ale Państwo zobaczcie tylko, jak się nazywają te cechy. Charakter, charyzma, zaangażowanie, dobra komunikacja, kompetencja, odwaga, roztropność, koncentracja. Dalej, hojność, inicjatywa, umiejętność słuchania, porozumiewania się z ludźmi, pasja, robienie tego, co się kocha, pozytywne nastawienie, rozwiązywanie problemów, dobre relacje z innymi, odpowiedzialność, pewność siebie, samodyscyplina, służba, samorozwój. No i ta wizja właśnie. I zobaczcie Państwo, że w zasadzie, no jak wszyscy, jeżeli znamy biografię Karola Wojtyły, to tak naprawdę w każdej z tych cech myślę, że byśmy dali bardzo wiele punktów Karolowi Wojtyle, ale w zasadzie nie o to chodzi w moim wystąpieniu. Chodzi o to, żeby spojrzeć na Karola Wojtyłę i spróbować odnaleźć swoją własną ścieżkę i te cechy, wydaje mi się, są bardzo pomocne do tego, żeby szukać na podstawie życia i decyzji, które podejmował Karol Wojtyła, swojego własnego rozwoju.
Teraz, proszę Państwa, każdy lider, każdy przywódca posługuje się jakąś misją, buduje misję i wizję. To znamy z wielkich przedsiębiorstw, które nawet zmuszają się nawzajem do tego, żeby definiować w krótkim jednym zdaniu, czym tak naprawdę będziemy się odróżniali od innych i jaki będzie cel naszego działania. Czyli misja to jest coś, co określa najważniejsze zadanie do zrealizowania. To jest pytanie, odpowiedź na pytanie, po co istnieje nasza firma, nasz dział, nasza organizacja. W kontekście Wojtyły byłoby pytanie, po co istnieje Kościół, którego jestem głową. I tutaj nie mamy za dużo czasu, ale chciałam Państwu tylko pokazać przykłady misji z zupełnie różnych obszarów, o którym dzisiaj mówimy. Ale na przykład Walt Disney, uczynić ludzi szczęśliwymi, producenci motocykli, Harley Davidson, umożliwić ludziom spełnienie marzeń poprzez doświadczenie jazdy na motocyklu, Microsoft, pomóc ludziom i firmom na całym świecie w pełni realizować swój potencjał, Xerox na przykład firma, chcemy poprawić wydajność biur. Tak? Zobaczcie Państwo, że to jest taka syntetyczna, krótka odpowiedź, za którą no, prawdopodobnie no, mieści się tysiące godzin rozmów, no, myślenia o tym, upraszczania tego przekazu, który na pewno jest bardzo szeroki. I dla Jana Pawła II, no oczywiście on sam nie wypowiedział, to jest moja misja, ale no, wydaje mi się, że można by było dzisiaj powiedzieć, że upraszczając oczywiście bardzo, ale tą misją, którą zdefiniował sam rozpoczynając swój pontyfikat, to jest właśnie to hasło: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Czyli to jest te najważniejsze zadanie, które zaproponował ludziom do wykonania i któremu był wierny przez cały swój pontyfikat. Wszystkie jego potem działania służą właśnie temu, żeby pokazywać ludziom i przypominać: nie musisz się lękać, ale jest to możliwe tylko w bliskości z Chrystusem. Troszkę się śpieszę, więc przerzucę, ale jeszcze a propos w kontekście budowania tej misji, wydaje mi się, że ważny też jest drugi dokument, nie tylko to pierwsze przemówienie i encyklika Redemptor Hominis, ale również testament Jana Pawła II, w którym czytamy takie słowa. Testament został napisany już w roku 1980, ale potem jeszcze sukcesywnie dopisywał niektóre zdania do tego testamentu, no ale on stał się dopiero jakby dla nas ważny i tak świadomie odbieramy go dopiero po śmierci Jana Pawła II. I zobaczcie Państwo, on tam pisze o czymś, co no właśnie wydaje się jest obecne w tych wielkich charakterystykach wielkich przywódców. To znaczy ta siła, odwaga, którą przywódca proponuje i który świadczy całą swoją siłą, ale również ta niesamowita pokora, która jest trudna do zdefiniowania, ale ona się objawia właśnie w czynach, w tym działaniu przywódcy. Ufam też, pisał Jan Paweł II, że uczyni ją, czyli tę śmierć, pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć. Tak? Czyli zobaczcie Państwo, że on już w roku 1980 ma takie wewnętrzne przekonanie o tym, że całe jego życie to jest służba. Te wszystkie zadania, które podejmuje, to jest służba Kościołowi, służba drugiemu człowiekowi, niesienie właśnie tego przekazu: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Natomiast oprócz misji, którą stawia sobie przywódca, on ma też wizję. Czyli jakieś wyobrażenie przyszłości, to czym ma się charakteryzować, jak ma funkcjonować ta przyszłość, którą ten lider sobie wyobraża. I oczywiście, proszę Państwa, być może no też moglibyśmy tutaj wiele zaproponować rozwiązań dla tej wizji, ale no wydaje mi się, że z taką najbardziej nasuwającą się, wypływającą z dokumentów papieskich jest po pierwsze, zrobię to jako przywódca poprzez wprowadzenie Kościoła w 3. tysiąclecie, zresztą dostał takie zadanie od prymasa Wyszyńskiego. I zobaczcie Państwo, że tę wizję można by było podzielić na takie 4 kategorie, które pokazują taką integralność nauczania Jana Pawła II. Po pierwsze takie zadanie, zadanie dotyczące Kościoła, aby wzrastała jedność między wszystkimi aż do osiągnięcia pełnej komunii. Drugie pojęcie, drugi poziom: człowiek, doskonałe spełnienie człowieka znajduje w Bogu. 3. rodzina, popieranie godności małżeństwa i rodziny. I 4. poziom: społeczeństwo, konsekwentne realizowanie wskazań nauki społecznej Kościoła. I teraz Jan Paweł II jest znany z bardzo wielu, ponieważ no był prawdopodobnie to doświadczenie aktorskie, ale w ogóle ten rozwój różnych cech w jego osobowości sprawiły, że on miał bardzo celne sformułowania. Ja tu wydobyłam tylko kilka oczywiście, żeby zmieściły się na slajdzie, ale w języku komunikacji mówi się o tak zwanych call to action, czyli takim wezwaniem do działania. I być może jak mówimy dzisiaj o fenomenie na przykład Światowych Dni Młodzieży, to między innymi tym sukcesem Jana Pawła II jest właśnie to, że potrafił
zbudować odpowiedni komunikat do odpowiedniej grupy i użyć właśnie bardzo krótkich słów, które porywały ludzi. I no tutaj się kłaniają te cechy Maxwella, o których wcześniej mówiłam. On pokazywał tym samymi pytaniami całą pasję, którą ma do tego, czym się zajmuje i co proponuje. A więc no właśnie, nie lękajcie się jako to wezwanie. Musicie od siebie wymagać. Macie bardziej być niż mieć, co się w bardzo wielu dokumentach pojawia. Musisz z jednej strony umiłować świat, a równocześnie musisz zdobyć się na dystans wewnętrzny w stosunku do tej całej bogatej, pasjonującej rzeczywistości, jaką jest świat. Albo jesteście mocni mocą ludzkiego braterstwa. Skracam oczywiście, tych call to action jest tutaj bardzo wiele, ale właśnie charakterystyczne jest to, że one są takie celne, krótkie, w odpowiednim momencie wypowiedziane. I teraz, proszę Państwa, też przykładów można by było dużo, ale chciałam tylko Państwu pokazać zdjęcia oryginalne z roku 1987, kiedy przepiękny zbudowano ołtarz, przepiękny moment mszy świętej, kiedy i Jan Paweł II, pierwotnie widzicie Państwo na tym zdjęciu z mojej prawej strony, założenie było takie i prośby do Jana Pawła II były takie, żeby on nie wychodził na brzeg tej łodzi Piotrowej, tego statku. Natomiast on, widząc, jak reaguje tłum i co się jakby dzieje, jak niesamowitą interakcję buduje z ludźmi, którzy przyszli na to spotkanie, to on jakby porzuca wszystkie prośby ludzi, którzy byli wokół, nie wszystkie prośby związane ochroną i z całą tą dyplomatyczną otoczką i właśnie staje na brzegu jako ten przywódca, który pokazuje ludziom, że jak mówi nie lękajcie się, to jest pierwszym, który będzie prowadził, będzie pierwszym liderem w tym aspekcie. Śpieszę się, bo mam jeszcze troszkę rzeczy, a czas nas bardzo goni, ale proszę Państwa, jeszcze dwa słowa, ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj dzisiejsza młodzież, wydaje mi się, szczególnie nie rozumie tematu autorytetu, więc być może dobrą propozycją będzie zaproponowanie, uzupełnienie pojęcia autorytet o hasło właśnie przywództwa. I dzisiaj w literaturze przedmiotu mamy już bardzo wiele opisów, jak to przywództwo się charakteryzuje. Mówi się o charyzmatycznym, o służebnym, o spójnym. Ja, ponieważ wiem, że pojęcie integralności było bardzo ważne dla Karola Wojtyły i też jest cała konferencja nasza dzisiaj pokazuje, że każdy wykład w zasadzie nasz tutaj dzisiaj służy pokazaniu tej integralności zainteresowań Wojtyły i budowaniu tej jednej spójnej myśli o człowieku. No to właśnie można by było zaproponować, chciałam używanie pojęcia przywództwo integralne, na które składa się osobisty autorytet, siła woli i determinacja, spójność myślenia, działania, nauczania, konsekwencja działania, pokora, wspierający charakter tworzonych relacji, działanie niezależnie od tego, co sądzą inni i dobrowolność współuczestnictwa. Takie główne cechy, o których można by było jeszcze dużo mówić. Pójdziemy dalej, ale tu tylko zasygnalizuję, Państwo wiecie, że został człowiekiem roku i to jest też taki dla mnie inspiracja, że jeżeli w roku 1994 zauważono ten niezwykły potencjał i użyto już po raz pierwszy tych sformułowań, właśnie przewodzi nam w czymś, no to jest to dla nas taka przestrzeń badawcza do rozwijania. I teraz przywódca autentyczny czy integralny? Bo pojawia się, proszę Państwa, pytanie, czy przywódcy, czy ci, którzy są liderami w naszych społeczeństwach dzisiaj, właśnie są autentyczni i co to by znaczyło w tej definicji bycie integralnym? Ja bym powiedziała tak, żeby rozwinąć ten skrót autentyczny. Autentyczny będzie wtedy przywódca, kiedy rozpoznaje swoje cechy zastane, czyli pracuje nad tym samopoznaniem samego siebie po to, żeby siebie samo posiadać. Świadomie bada i rozważa możliwe ideały, które są warte realizacji. Poddaje ocenie te ideały, sprawdzając, na ile są one wartościowe, zgodnie z przyjętą właściwą moralnością. Uznaje ideały za swoje własne, prezentuje je w praktyce, w końcu staje się przykładem i odpowiednio traktuje tych, którzy są razem z nim, aż właśnie prowadzi to do samopoznania. I teraz w literaturze przywództwa też zasygnalizuję tylko, ale bardzo ciekawy taki pojawia się zagadnienie do takiej dyskusji, kiedy możemy nazwać przywódcę integralnym. I mówi się o takich 3 poziomach integralności, gdzie właśnie Jan Paweł II wpisuje mi się na ten najwyższy 3. To znaczy pierwszy poziom, kiedy widzimy, że ktoś żyje i działa zgodnie z przekonaniami, robi to, co mówi, taki najpierwszy poziom rozpoznania, czy ktoś jest integralny. Drugi, działa zgodnie z aktualnie obowiązującą moralnością.
mamy takie osoby, które możemy nazwać przywódcami, ale no z perspektywy moralności i z perspektywy jakby antropologii chrześcijańskiej to nie był przywódca, który był właśnie godzien zaufania. I poziom trzeci, czyli wierność zasadom, które są niezależne od aktualnego uznania. To jest właśnie Wojtyła, który nawet jeżeli wydaje się, że pierwotnie ktoś go nie rozumie, sprzeciwia się jego pomysłom, wydaje się, że Światowe Dni Młodzieży się nie udają, nie pociąga za sobą chwilowo ludzi, którzy są wokół niego, to jednak, ponieważ jest przekonany, że to jest dobre, to będzie służyło ludziom, jest wierny temu swojemu pomysłowi. Tutaj jest taka kategoria, już kończąc, jak możemy definiować czy zbudować wyobrażenie, co to znaczy wierność. Podkreśliłam to wierność, ponieważ u różnych liderów ta wierność bardzo różnie wygląda i u Wojtyły ona jakby wpisuje się w ten jakby ostatnią z możliwych definicji. Wierny przez całe życie wybranym przez siebie wartościom obiektywnym. Tak, bo u różnych liderów zauważamy różne formy wierności, ale właśnie no, nie wyglądają one właśnie w ten sposób. I proszę Państwa, takim zagadnieniem bardzo aktualnym na dzisiaj jest pytanie o to, nawet jeżeli kogoś nazywamy przywódcą, to jak ocenić etyczność jego działań? Jakie są kryteria do sprawdzenia, czy to jest przywódca, czy po wielu właśnie latach możemy orzec, że jest to właśnie przywódca etyczny? I dzisiaj w literaturze przedmiotu mówi się o takich trzech, które moim zdaniem też w pełni odnoszą się do biografii Wojtyły i wszystkie na tak, odpowiedziałabym we wszystkich na tak. To znaczy, czy działał w słusznej sprawie, po drugie, czy działał słusznym sposobem i czy działał ze słuszną motywacją. Skuteczność w przywództwie nie gwarantują charyzma, cechy przywódcze czy osobowość, ale praca. To jest jakby kwintesencja całego pontyfikatu i całego życia Wojtyły. I ostatni slajd, z którym chciałam Państwa zostawić, jak przypatruje się temu, w jaki sposób funkcjonował Karol Wojtyła, to dzisiaj literatura przedmiotu właśnie podpowiada, w jaki sposób taki lider, czy ktoś, kto chce dążyć do liderstwa, w jakich poziomach i obszarach ta praca liderska musi zostać wykonana. No i dzisiaj mówi się o takich czterech. Jakby praca nad tym, żeby osiągnąć harmonię w emocjach, odwagę w działaniu, szacunek w relacjach i rozwagę w myśleniu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to będzie inspiracja dla nas wszystkich i że ten język będzie dla nowego pokolenia też przydatny, ale również dla nas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Kolejnym prelegentem jest pan doktor Robert Derewenda. Pan doktor jest pracownikiem Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obszary jego zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia z dziejów najnowszych Kościoła, historię ruchu oazowego oraz kwestie związane z dydaktyką historii we współczesnej szkole. Jest aktywnym popularyzatorem historii i pan doktor pełni także zaszczytną funkcję dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Jego wystąpienie nosi tytuł Jana Pawła II – Znaczenie dla przemian solidarnościowych w Polsce. Zapraszam, panie doktorze. Jeśli się uda, slajdy będą przechodzić automatycznie, a ja będę mówić w tym czasie również automatycznie. Się nie rozpraszać, tylko muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, ale powinno działać. Działa. Szanowni Państwo, lata 70., aby zrozumieć w ogóle pontyfikat Jana Pawła II, znaczenie tego pontyfikatu, warto nakreślić sytuację geopolityczną w latach 70. Zasadniczo wiemy, że po II wojnie światowej Związek Sowiecki zdobył nowe terytoria, przesunął swoje wpływy aż do rzeki Łaby. Powstały państwa tzw. demokracji ludowej. Część narodów znalazła się w ramach Związku Sowieckiego, takie kraje przedwojenne jak Litwa, Łotwa, Estonia.
takie kraje jak Białoruś, Ukraina nie zdobyły swojej państwowości, znalazły się w ramach Związku Sowieckiego. I właściwie Związkowi Sowieckiemu bardzo zależało na tym, żeby z jednej strony rozszerzyć swoje wpływy poza samą Europą, czyli sięgnąć po kraje afrykańskie, po kraje azjatyckie, a nawet po kraje europejskie, bo warto przypomnieć chociażby próbę instalacji głowic nuklearnych na Kubie na początku lat 60., czy w ogóle ingerencję w kraje Ameryki Łacińskiej ze strony Związku Sowieckiego, ale również Związkowi Sowieckiemu zależało na tym, żeby utrzymać status quo, które zostało stworzone w systemie pojałtańskim po II wojnie światowej. Stąd połowa lat 70., tak zwane KBWE, czyli przypieczętowanie de facto zwierzchności Związku Sowieckiego nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście ponoć za ostatni koszyk, który miał gwarantować jakieś swobody ludności na tym terenie. No jak tu można było cokolwiek gwarantować, jak tym gwarantem de facto był Związek Sowiecki, więc raczej chodziło o to, że Związek Sowiecki rzeczywiście dopiął swego i to status quo zostało utrzymane. I nagle przychodzi zmiana, bardzo poważna zmiana pod koniec lat 70. W październiku 1978 roku na papierze zostaje wybrany kardynał z Krakowa, kardynał Karol Wojtyła. Jest to zaskoczenie zarówno dla komunistów w Polsce, jak też dla komunistów w Związku Sowieckim. Podobnież sam Breżniew był zaskoczony taką sytuacją, a sam Edward Gierek miał powiedzieć: Jezus Maria, czy to prawda? Więc jak na ateistę, to reakcja rzeczywiście dość zaskakująca. Faktycznie był to szok. Proszę Państwa, byli tacy, którzy rozumieli, że to koniec komunizmu. Byli tacy, znamy to z dzienników, z zapisków, z relacji, że byli tacy ludzie, którzy rozumieli moment dziejowy tego, co się wydarzyło w październiku 1978 roku. Jednak pragnę przypomnieć, że Związek Sowiecki był w tym momencie w swoim apogeum. Początek lat 70. to wojna Jom Kipur na Bliskim Wschodzie i ogromna zwyżka cen ropy naftowej. Takiej sytuacji świat, Europa nie przeżywał. Świat właściwie od czasów, nie wiem, II wojny światowej. To był rzeczywiście szok. Na tym wszystkim bogacił się Związek Sowiecki, dlatego że Związek Sowiecki był oparty głównie na ropie naftowej, głównie na eksporcie surowców, które pochodziły ze Związku Sowieckiego. I sytuacja końca lat 70. to bardzo niepokojąca sytuacja dla Związku Sowieckiego. O ile do przyjęcia były jeszcze rokowania w Camp David, Zbigniew Brzeziński jako doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera, Polak, który był doradcą prezydenta Cartera, był doradcą do spraw bezpieczeństwa. O tyle październik 78 roku to rzeczywiście szok. Związek Sowiecki próbował tę sytuację w jakiś sposób powstrzymać. Choćby próba powstrzymania pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Sam Breżniew przekonywał Gierka, żeby ten przekonał Jana Pawła II, że nie może przyjechać, bo może jest chory, źle się czuje i tak dalej. No, były takie próby, można by powiedzieć, trochę dziecinne. Natomiast KGB przeszło również do działań bardzo poważnych. Tutaj trzeba wskazać, że rzeczywiście wiele wskazuje na to, że Związek Sowiecki mógł mieć wprost wpływ na zamach na Jana Pawła II. Ale pragnę przypomnieć, że rok 81 to właściwie dwa zamachy. Z jednej strony w marcu 81 roku zamach na prezydenta Ronalda Reagana, a maj 1981 roku to zamach na Jana Pawła II. Proszę zwrócić uwagę, jak próbowano zaradzić tej sytuacji. A jeszcze rok 1980 to powstanie w Polsce Ruchu Solidarności. To naprawdę bardzo poważna zmiana. Jan Paweł II to zupełnie nowa jakość. Informacje, jakie przychodziły ze strony KGB z Polski do Moskwy, wprost alarmowały o tym, że Jan Paweł II jest antykomunistą, że jest człowiekiem nowoczesnym, że człowiekiem, który przyciąga, człowiekiem, z którym komuniści nie są w stanie w żaden sposób dokonać jakiegoś kompromisu, ułożyć się. I to było bardzo niepokojące, dlatego że cały ten system, który Związek Sowiecki pieczołowicie wybudował do końca lat 70., mógł zostać wywrócony. Jan Paweł II robił niezwykłe wrażenie na ówczesnych liderach świata
tych, którzy decydowali o najważniejszych sprawach w ówczesnym świecie. Podam przykład prezydenta Ronalda Reagana. Ronald Reagan, który sam był protestantem, jego brat co prawda był wychowany jako katolik, ponieważ miał mieszanych rodziców. Jeden z rodziców był katolikiem, drugi był protestantem. Natomiast sam Reagan obserwował pierwszą wizytę Jana Pawła II w Polsce i miał powiedzieć do swojego współpracownika, że ten człowiek, Jan Paweł II, odmieni oblicze Polski. Polska w tym momencie zaistniała na arenie międzynarodowej. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, no właściwie śmiano się bardzo często z Polaków, byli bohaterami tymi negatywnymi w dowcipach. Tak oto od roku 1978 sytuacja się zmienia. Świat zaczyna się interesować Polską, a Jan Paweł II, który zdobywa bardzo szybko autorytet, szacunek na arenie międzynarodowej, nie tylko w świecie kościelnym, ale w świecie, można powiedzieć, społeczno-politycznym, to rzeczywiście zmiana oblicza Polski, zainteresowanie Polską, która została osamotniona w czasie II wojny światowej i zdradzona przez sojuszników po II wojnie światowej. To moment rzeczywiście zwrotny. I teraz sytuacja w Polsce dla Polaków. W momencie, kiedy Jan Paweł II przybywa do Polski z pierwszą wizytą, z pierwszą pielgrzymką w czerwcu 1979 roku, mówi głosem wolnych Polaków. To jest moment, którego Polacy nie mogli przeżyć po II wojnie światowej. 8 maja 1945 roku to moment zwycięstwa wolności dla Europy Zachodniej. Społeczeństwa Europy Zachodniej cieszą się wolnością. W Polsce nie było z czego się cieszyć, bo w Polsce trwała stalinizacja Polski. Trwało podporządkowywanie Polski Związkowi Sowieckiemu i krwawa eliminacja tych, którzy służyli wolnej Polsce, którzy chcieli stanowić o wolnej Polsce. I oto w roku 1979 Jan Paweł II w imieniu narodu mówi o sprawach, o których nie tylko nikt nie mówił, ale nawet gdyby komuniści chcieli powiedzieć, to nie miałoby takiego znaczenia jak moment, kiedy mówił to Jan Paweł II. Słynna homilia na ówczesnym placu Zwycięstwa przed grobem nieznanego żołnierza to nie tylko słowa, które znamy, które można by powiedzieć przeniknęły w jakiś sposób szerzej o tym, żeby stąpił duch i odnowił oblicze tej ziemi, ale moment, kiedy Jan Paweł II zdobył najdłuższe owacje, właśnie tam, na placu Zwycięstwa w Warszawie, to moment, kiedy Jan Paweł II mówi o tym, że Warszawa w 1944 roku walczyła i że została osamotniona. To są najdłuższe owacje. To jest moment, na który mieszkańcy Warszawy, Polacy czekali tak wiele lat od zakończenia II wojny światowej. Nikt nigdy tego w samym centrum Warszawy, w samym sercu Warszawy nie wypowiedział. To były bardzo długie owacje, nie w każdym z nagrań, bo one są skrócone. Często te nagrania są po prostu preparowane, wycinane. Trzeba dotrzeć do oryginału nagrania i posłuchać, ile trwały te owacje. Tych ludzi, którzy czekali na to, że ktoś to wreszcie wypowie. To jest moment powstania naszego narodu z kolan. Moment, kiedy Jan Paweł II wchodzi do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. To nie miało znaczenia, że jakiś komunista tam był. To miało znaczenie, że Jan Paweł II, wolny człowiek, reprezentujący, można by powiedzieć w tym momencie, społeczeństwo całego świata, ale jednocześnie syn tej ziemi, wolny Polak, wchodzi do tego obozu, do tego, można by powiedzieć, piekła na ziemi, które okupant stworzył na terenie okupowanej Polski. Wchodzi do celi ojca Maksymiliana. Różne momenty były po II wojnie światowej, ale to przeżywał każdy z Polaków. To jest moment, kiedy Polacy stają z kolan. Jest to również odbite w statystyce. Jedyny czas, kiedy spadło spożycie alkoholu w PRL-u, to jest właśnie przełom lat 70. i 80. To nie może nie mieć przyczyny, tak? To jest właśnie ten moment. Niestety stan wojenny, ten marazm lat 80. znów powoduje wybicie tego narodu i znów powoduje na przykład wzrost spożycia alkoholu. Ale to są twarde dane. To są dane, które możemy wskazać. To w jakiś sposób jest odzwierciedlenie nastrojów społecznych, jakie panowały czy zapanowały w Polsce na przełomie lat 70. i 80. Gdyby jeszcze trzymać się tej kwestii alkoholu, czy alkoholizmu, czy w ogóle tego problemu z alkoholem, to proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy
wybuchają strajki na Wybrzeżu w roku 1980, robotnicy wprowadzają prohibicję właśnie tam w Trójmieście, właśnie na tym terenie. Zapraszają do swoich zakładów pracy księży, a na bramie stoczni imienia Lenina wieszają portret Jana Pawła II. To są niezwykłe symbole, niezwykłe znaki, którymi zaczyna żyć cała Polska. Nie można takich znaków nie doceniać. W takich znakach wybuchało powstanie styczniowe, wcześniej były różnego rodzaju marsze patriotyczne, aż doszło do wybuchu powstania styczniowego. W takich znakach wychowywało się pokolenie dwudziestolecia międzywojennego i w takich symbolach, i można by powiedzieć w odniesieniu do Jana Pawła II, budował się ruch Solidarności, który wiedział, że ma swój autorytet czy swoje wsparcie u Jana Pawła II. I wreszcie dwie osoby, Jan Paweł II i Ronald Reagan. Jan Paweł II, który stoi na czele Kościoła rzymskokatolickiego, i Ronald Reagan, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli reprezentuje ten świat społeczno-ekonomiczny, najbogatszy ówcześnie kraj, który miał największe wpływy na świecie. Obaj panowie, zarówno prezydent Ronald Reagan, jak też papież Jan Paweł II zdają sobie z tego sprawę, że z jednej strony zostali ocaleni w zamachach, z drugiej strony mają pewne zadanie dziejowe do wykonania. Jan Paweł II czuł się sukcesorem nie tylko samej Polski, ale tradycji Rzeczypospolitej. W momencie, kiedy zdjął piustkę kardynalską, to oddał ją, kazał przewieźć do Wilna, do Ostrej Bramy, aby tam ofiarować przed Najświętszą Panienką. To był Związek Sowiecki. Związek Radziecki czytał takie symbole, natomiast Jan Paweł II czuł się sukcesorem. Z jednej strony tradycji Rzeczypospolitej, z drugiej strony w ogóle tradycji tych krajów, czy tych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Przecież to Jan Paweł II postawił Cyryla i Metodego jako współpatronów Europy. On widział tą Europę zdecydowanie szerzej. Wreszcie tacy ludzie jak Romuald Spasowski, polski ambasador w Stanach Zjednoczonych, człowiek, który w latach 70. z ramienia ekipy Edwarda Gierka pertraktował te słynne pożyczki ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Romuald Spasowski, który przysięgał swojemu ojcu komuniście na łożu śmierci, że do końca życia sam będzie komunistą i był komunistą, zaczyna się zmieniać w momencie, kiedy na papieża zostaje wybrany jego rodak. W nim pęka. On to potem opisuje w swojej książce, o której powiedział zresztą Ronald Reagan do Spasowskiego, że jest mu winny 3 noce, bo przez 3 noce czytał tą książkę, którą napisał w języku angielskim Romuald Spasowski. Od tego momentu życie Romualda Spasowskiego się zmienia. On dojrzewa do decyzji, którą podjął po 13 grudnia 1981 roku, że nie jest w stanie dalej funkcjonować w systemie komunistycznym, że nie będzie dalej współpracował z komunistami, prosi o azyl Stany Zjednoczone i rzeczywiście taki azyl uzyskuje. Ronald Reagan spotyka się z Romualdem Spasowskim i też słynna scena. Po rozmowie z Romualdem Spasowskim i jego żoną Ronald Reagan wychodzi z obojgiem przed Biały Dom, pada wtedy deszcz i Ronald Reagan niesie parasol, a pod tym parasolem stoją państwo spasowscy, Romuald Spasowski i jego żona. Jan Nowak-Jeziorański wspomina, opisując tę sytuację, że to chyba jedyna, jaką zna, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych niósł nad kimś parasol, a nie odwrotnie. I po tej rozmowie z państwem spasowskimi następnego dnia, to było tuż przed Bożym Narodzeniem, Ronald Reagan występuje w telewizji i mówi o narodzie polskim. Mówi, że to jest dzielny naród, naród, który od 1000 lat jest narodem chrześcijańskim, naród, który potrzebuje wsparcia i prosi, aby każdy z Amerykanów zapalił świecę w domu, bo będzie to pewien symbol solidarności z narodem polskim. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację, że prezydent Stanów Zjednoczonych tak ciepło mówi o jakimś narodzie, z taką troską, że wzywa do takich gestów. Proszę Państwa, to była lawina, której nie dało się powstrzymać. Nawet próba wprowadzenia stanu wojennego, próba utrzymania tego komunizmu czołgami zdała się na nic, dlatego że Polacy mieli to odniesienie. Jan Paweł II w rozmowach z Ronaldem Reaganem miał mówić, że nie może wprost wszystkiego powiedzieć,
ale prosił Ronalda Reagana o wsparcie dla Polski. I przecież powielacze, kserokopiarki, papier, cała ta machina wolnego słowa, która funkcjonowała w Polsce, w ruchu Solidarności, szerokim ruchu Solidarności, nie brała się znikąd. Sam Zbigniew Brzeziński wspomina, że to nie było tak, że się ludzie po prostu na Zachodzie skrzyknęli. Owszem, były fundacje, przez które to wszystko przechodziło do Polski, ale to były pieniądze bardzo często, które pochodziły ze strony Stanów Zjednoczonych na pomoc właśnie Polakom, którzy walczyli o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. I jak walczyli? Jak walczyła Solidarność? W latach 70., jeśli mówiono w ogóle o jakiejkolwiek zmianie w Europie Środkowo-Wschodniej, to tylko poprzez III wojnę światową. Nikt sobie nie wyobrażał innego rozwiązania. I oto ruch Solidarności, który walczy bez przemocy, nie kupuje broni, walczy słowem, walczy obywatelskim nieposłuszeństwem. Ruch Solidarności, do którego władza komunistyczna strzela, bo przecież tak się rozprawiono z górnikami w kopalni Wujek. Nie chodziło tylko o tych górników, chodziło również o to, żeby innych zastraszyć, żeby inni nie mieli odwagi walczyć. Z jednej strony jednych zabito, ale drugich miano zamiar wystraszyć. Mamy przykład księdza Jerzego Popiełuszkę, którego umęczono, którego zamordowano nie tylko po to, żeby samego księdza Jerzego pozbawić życia, ale żeby innych sparaliżować strachem. A jednak naród nie został tym strachem sparaliżowany, a jednak dalej trwa w pewnym przekonaniu o własnej wolności, o niezależności od systemu komunistycznego. Każda kolejna pielgrzymka Jana Pawła II, 83 rok czy 87 rok, Polacy rozkładają sztandary Solidarności. Ta Solidarność jest obecna i Polacy zbliżają się do wolności, którą wreszcie wywalczą na przełomie lat 80. i 90. Jan Paweł II jest właściwie kluczowy. Polacy mają trudne momenty w swoich dziejach, ale mają też momenty szczególne. Takie momenty możemy wskazać. Jest to Gloria Wiedeńska, jest to moment uchwalenia Konstytucji 3 maja, jest to moment zdobycia niepodległości po I wojnie światowej, czy wielkie zwycięstwo w roku 1920 pod Warszawą, ale to również moment szczególny w roku 78 i pontyfikat Jana Pawła II. Takiej sytuacji nikt nie mógł sobie wymarzyć przed 16 października roku 1978, a pragnę jeszcze przypomnieć, że moment wyboru Jana Pawła II to również rocznica wyboru na króla Polski, czy koronacji na króla Polski królowej Jadwigi w Krakowie. To również 16 października, proszę Państwa. Kardynał Wojtyła nie mógł nie być świadomy tych zbieżności, tych dat, bo sam przecież modlił się przed krucyfiksem, przed którym modliła się królowa Jadwiga. I wreszcie sytuacja przełomu lat 80. i 90., gdzie Jan Paweł II zdaje sobie z tego sprawę, że ta wolność będzie bardzo trudna do utrzymania, zwłaszcza, że należy do pokolenia dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Polacy mieli wolną Rzeczpospolitą i kiedy nie mogli tej Rzeczpospolitej utrzymać w roku 1939. Moment pielgrzymki z początku lat 90., przygotowania narodu na wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Szanowni Państwo, za chwilę pokażę również slajdy z obecności Jana Pawła II w polskim parlamencie. To jest rok 1999. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację. Proszę zobaczyć, jak daleko posunęliśmy się w czasie. To była sprawa naturalna, że Jan Paweł II wchodzi do polskiego parlamentu, że Jan Paweł II mówi do nas, że jest dla nas autorytetem, że wyszliśmy niejako z tego komunizmu przy przywództwie Jana Pawła II. To jest coś, co się ziściło, o czym w jakiś sposób mówił czy rozumiał kardynał Wyszyński. Kardynał Wyszyński wiedział, że władza komunistyczna jest w Polsce narzucona, dlatego wiedział, że to Kościół reprezentuje polski naród, ale nie miał tego wyjścia poza granice Polski. Natomiast Jan Paweł II, stąd te zdjęcia, które Państwu pokazuję na prezentacjach, mógł rozmawiać i rozmawiał ze wszystkimi przywódcami świata. I on reprezentował nie tylko państwo Watykan, nie tylko Kościół, ale on reprezentował naród polski, on reprezentował Europę Środkowo-Wschodnią i każdy z ówczesnych przywódców europejskich czy światowych wiedział, z kim rozmawia i wiedział, że ten naród polski nie ma wolności i że ta Europa Środkowo-Wschodnia, ona walczy o wolność, o suwerenność.
Ta suwerenność, kiedy nadchodzi na koniec lat 80., czy można by powiedzieć, wchodzimy do tej wolnej Polski na początku lat 90., to również moment szczególny dla Związku Sowieckiego. Proszę Państwa, Solidarność nie tylko przyniosła wolność Polsce, ale zapoczątkowała lawinę, która doprowadziła ostatecznie do rozpadu Związku Sowieckiego, co doskonale rozumie Władimir Putin, który mówi o tym, że rozpad Związku Sowieckiego to coś najgorszego, co zdarzyło się w ostatnich latach i nawiązuje do odbudowy tej wielkiej imperialnej Rosji z czasów Związku Sowieckiego. I doskonale zdaje sobie sprawę, że na tej drodze w jakiś sposób będzie stała Polska. Polska, która jest przywiązana nie tylko do własnej wolności, ale która w naturalny sposób wspiera wolność innych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. I proszę zobaczyć na zderzenie w ostatnich latach. Inne kraje, czy narody innych krajów nie mogły zrozumieć, jak się stało, czy jak do tego mogło dojść, że Polacy w naturalny sposób, zarówno pod względem rządowym, rząd, prezydent, jak też pod względem takim społecznym, po prostu zwykli ludzie, pomogli Ukrainie, pomogli Ukraińcom w momencie, kiedy wybuchła wojna. Nie tylko Polaków nie sparaliżował strach, myśmy nie czekali, tylko w naturalny sposób pomogliśmy. Można by powiedzieć, że w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, spokojnie można było iść do muzeów, wyciągnąć sztandary z XIX wieku, na których było napisane za wolność naszą i waszą. To jest coś naturalnego. Tacy po prostu jesteśmy. Nikt w Polsce się nie dziwił. Zdziwieni bylibyśmy, gdybyśmy postępowali inaczej. Natomiast w innych krajach nastąpiło zdziwienie. Dlaczego? Bo znów przestano tą Polskę rozumieć. I proszę Państwa, tak jak nie rozumiano Polski po II wojnie światowej, czy chciano potem zrozumieć ją po roku 78, tak znów przestano się Polską interesować w ostatnich latach i zaczęto w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, tak i dziś, proszę Państwa, stajemy przed nowym wyzwaniem. Czy my dziś nie mamy znów do wykonania pewnego zadania, czy pewnych celów do osiągnięcia, które stają przed naszym narodem, jako narodem w tej części Europy, nie narodem, który jest położony między Niemcami już dzisiaj Rosją, tylko narodem, który jest położony w tej części Europy, który ma kluczowe zadanie do wykonania w tej części Europy. I nie ma co się oglądać, proszę Państwa, na tą czy na tamtą stronę, tylko trzeba realizować swoje cele. Jakie to cele? Cele, które przyświecają nam właściwie od wieków. Kraju chrześcijańskiego, tolerancyjnego, kraju, który jest otwarty, który ma swoją tradycję i przede wszystkim ma swoją siłę i swoją godność. Taką godność, taką siłę prezentowała Solidarność, która bazowała na najcenniejszych cechach polskiego narodu. To rozumiał Jan Paweł II i to tłumaczył, czym jest Solidarność, że jedni niosą brzemiona innych, czyli że w jakiś sposób potrafimy się w trudnej sytuacji połączyć. To jest coś, co jest naturalne dla Polaków i znów, gdybyśmy się cofnęli, czy do insurekcji kościuszkowskiej, czy wcześniej do Konfederacji Barskiej, czy do powstań XIX-wiecznych, czy do września 1939 roku, jest to sprawa naturalna. Oczywiście trudno nam żyć w zgodzie w momencie, kiedy mamy pokój. To też jest naszą cechą narodową. Tyle, że Jan Paweł II bazował na tych najcenniejszych cechach narodowych. Proszę Państwa, sytuacja, w jakiej dzisiaj się znaleźliśmy, to sytuacja już nawet nie post-sowietiku. To jest sytuacja już zdecydowanie kolejnego kroku naprzód. Jesteśmy sukcesorami w jakiś sposób tej historii, tej tradycji, ale ta historia to kolejne kroki. Pytanie jest, jakie są dziś zadania Kościoła, w jaki sposób dzisiaj Polacy mogą odegrać rolę kluczową, w jaki sposób wreszcie Polacy, posiadając tą wolność, czy mając tą wolność, są w stanie wspierać inne narody w tej wolności i są w stanie na bazie swojej kultury, na swojej tradycji budować, kształtować współczesną Europę, współczesny świat. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję za ten niezwykle interesujący przekaz. Przed nami jeszcze wystąpienie pana profesora Krzysztofa Wiaka, profesora KUL. Pan profesor naukowo specjalizuje się w prawie karnym. Jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Jest także członkiem wielu instytucji naukowych i eksperckich. W roku 2022 został nominowany przez Ojca Świętego Franciszka na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Provita. Pan profesor wygłosi referat pod tytułem Jan Paweł II, papież życia. Zapraszam, panie profesorze. Czcigodni, szanowni państwo, znaczy ja chciałem zaproponować, że bardzo chętnie bym pozostał przy tej prezentacji, jeśli ona nabierze znowu od początku biegu. Dlatego tak zastanawiałem się przy wystąpieniu pana doktora, jak to nawiązać, bo pan doktor tak zajmująco mówił o wpływie Jana Pawła II na odzyskiwanie niepodległości przez Polskę. Ja zaproponowałem taki temat Jan Paweł II, papież życia, ale patrząc przez refleksję Jana Pawła II na temat życia ludzkiego, tam się często pojawia problem demokracji. Demokracji, której fundamentem jest szacunek dla praw człowieka, dla godności człowieka, więc idąc tym torem, budowanie Polski jako państwa demokratycznego też wymaga odniesienia do nauczania Jana Pawła II i to w różnych aspektach. Znaczy ja dzisiaj chciałem zaproponować temat poświęcony ochronie życia, natomiast na pewno tych płaszczyzn jest wiele, to znaczy tu padło też takie słowo, nawiążę do tego, że no właśnie, my mobilizujemy się na czasy trudne, natomiast w czasie takim pokoju, no to często nie potrafimy, czy coś nam przeszkadza w takim spokojnym budowaniu niepodległości, demokracji. Mamy jakieś tendencje do dzielenia się na jakieś frakcje, na tworzenie, że nie chcę już używać słów różnych kast, zwłaszcza jednej nadzwyczajnej, która jest chyba rakiem, gangreną polskiej demokracji aktualnie i jest to trudne naprawdę do przezwyciężenia. Natomiast wracając do tego tematu, temat z całą pokorą podchodzę do tego tematu. Zdarzało się, że w naszej katedrze prawa karnego, kiedyś jeszcze pod kierunkiem pani profesor Grześkowia, która gdzieś tu mignęła na prezentacji, podjęliśmy taki temat opublikowania, też przedstawienia to w różnych wystąpieniach, różnych aspektów, które dotyczyły prawa i znajdowaliśmy refleksję Jana Pawła II, więc mieliśmy pewne takie bloki tematyczne i związane z karą na przykład, z refleksjami na temat kary, różnych kar, kary śmierci, kary dożywotniego pozbawienia wolności we współczesnym świecie, czy w ogóle zasad, jakimi kara powinna się kierować, żeby człowieka nie tylko potępiać, ale posuwać go do przodu w godności, więc pamiętam takie nasze badania u źródeł, korzystaliśmy z inseniamenti, z różnych bardzo, z Osservatore Romano i pamiętam, że kiedy przypadł mi taki temat nauczanie Jana Pawła II w stosunku do różnych ekstremizmów, do terroryzmu, to ta ilość wyników, jakie przez proste wyszukiwanie wyskoczyła, po prostu mnie poraziła, to znaczy jak to w ogóle można przebrnąć przez to. Więc tym bardziej jeśli mówimy o życiu, o ochronie życia, o refleksji na temat życia u Jana Pawła II, to jest wręcz źródło nieprzebrane i temat, który ciągle pojawiał się na różnych etapach u Jana Pawła II. Ja pamiętam też takie sformułowanie pani doktor Półtawskiej, kiedyś chyba nawet tutaj, która mówiła o tym, że encyklika, ta fundamentalna Evangelium Vitae powstawała jako pewien wyraz doświadczeń kapłana, całych doświadczeń Jana Pawła II jako kapłana z jego tych najmłodszych lat kapłaństwa aż do bycia następcą świętego Piotra. Więc też patrząc na tę problematykę ochrony życia, to oczywiście tutaj na pewno te badania źródłowe są nieprzebrane, ta ilość źródeł na pewno jest pewnym dostarczycielem wiedzy, dostarczycielem do badań. Natomiast ja chciałem zaproponować tylko takie zawężenie tematu, znaczy mówiąc wprost, zadać sobie pytanie, co refleksja Jana Pawła II na temat życia, to, że Jan Paweł II jest nazywany papieżem życia, co ona wnosi dla współczesnego społeczeństwa demokratycznego, a nawet zawężając, co ona
mówi, jest w stanie powiedzieć prawnikom, takim jakim ja jestem na przykład, i z zawężeniem nawet do tego prawa jak najbardziej pozytywnego. Więc na pewno taką refleksję należałoby rozpocząć od takiego pokazania pewnych łączników, łańcuchów, dzięki którym następuje powiązanie refleksji nad prawem pozytywnym, którą w tej chwili bardzo często się sprowadza tylko do czystego pozytywizmu prawniczego, z refleksją Jana Pawła II zawartą, chociażby właśnie w encyklice i Ewangelium Vitae. No i tutaj tym łącznikiem jest aksjologia. Znaczy, jeżeli nawet następuje pewne rozdzielenie tej sfery, gdzie mamy do czynienia z prawem pozytywnym, a sfery związanej z refleksją Jana Pawła II, na przykład opartą na Biblii teologiczną, to jednak jest pewna sfera, która nazywana jest aksjologią, na której musi opierać się system prawny. I tutaj w ramach tej aksjologii pojawiają się pewne pojęcia wspólne, to znaczy już niezależnie od tego, czy bazując na przykład na Piśmie Świętym będziemy wskazywali na wartość życia, czy też będziemy odwoływali się do takiego intuicyjnego wręcz spojrzenia na społeczeństwo, to dojdziemy do podobnych wniosków, że życie człowieka jest wartością. Jeżeli ta wartość zasługuje na uznanie, zasługuje na ochronę, no to w takim razie prawo karne, prawo pozytywne powinno taką refleksję właśnie o tej wartości życia uwzględnić, wziąć pod uwagę. Więc tym wspólnym elementem na pewno jest właśnie aksjologia i współcześnie, już niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zwolennikami takiej bardzo sekularyzowanej wizji prawa pozytywnego, czy może bardziej otwartą na sferę prawa naturalnego, no to na pewno tego typu pojęcia jak życie, człowiek, godność człowieka, nawet gdyby były wyprowadzane z różnych źródeł, na pewno są w stanie połączyć tutaj no właśnie osoby, które takie różne spojrzenia, czy też bardziej ukierunkowane na prawo pozytywne, na refleksję taką oderwaną od teologii, od filozofii nawet, czy też wręcz odwrotnie, to znaczy wywodzącą na przykład wprost z Pisma Świętego. I może druga jeszcze taka refleksja wstępna, jeśli patrzymy z perspektywy prawa dzisiaj na problematykę życia, to na pewno wszystkie podręczniki do praw człowieka, do prawa karnego, one rozpoczynają się zwykle od takich rozdziałów czy punktów, w których nie ulega wątpliwości, że podstawą do budowania systemu norm na pewno są wartości, no i tutaj wśród tych wartości jest człowiek, godność człowieka, z której wywodzimy niezbywalne prawa. Znaczy to wręcz można powiedzieć wynika też i zapisywane jest i w konstytucjach, otworzymy sobie Europejską Konwencję Praw Człowieka, pakty. To jest efekt oczywiście też doświadczeń okresu II wojny światowej. Natomiast tu trzeba powiedzieć też, że w pewnym momencie taka spójność się kończy. Znaczy kończy się wtedy, kiedy się okaże, że życie człowieka wchodzi w jakąś kolizję z jakimiś innymi wartościami. I to nie jest nic niezwykłego, bo też w nauczaniu Jana Pawła II refleksja właśnie nad tym, że mogą pojawić się tutaj pewne kolizje z innymi wartościami jest czymś normalnym w życiu społecznym. Znaczy patrząc tak wstecz, chociażby to jest problem, próba samobójcza, a obowiązek działania lekarza, czy też obowiązek powstrzymania się, uznania decyzji takiego samobójcy, to jest problem kary śmierci, gdzie z jednej strony mamy konieczność ukarania, sprawiedliwego ukarania, na przykład zabójcy, to są takie problemy chociażby jak obrona konieczna, gdzie z jednej strony mamy broniącego się i tylko broniącego się, a z drugiej strony napastnika, który został pozbawiony życia. I to było też od wieków, od starożytności objęte i refleksją, która miała jakiś wymiar religijny, ale też i wymiar filozoficzny. Znaczy wystarczy przypomnieć chociażby takie spory o słynną deskę Carneadesa, prawda? Czy osoba tonąca, ratując się, czy ona może pozbawić innego, również tonącego, tej deski przysłowiowej, która mu uratuje życie, ale w imię ratowania życia mojego, czyli życie i życie. Więc to nie jest nic niezwykłego. Natomiast trzeba pamiętać, że współczesność właśnie też Jan Paweł II, a wcześniej Karol Wojtyła, stanął przed wieloma innymi problemami, których wcześniej nie było. Znaczy to jest przede wszystkim rozwój
z jednej strony nauk medycznych, to jest problem pojawiający się sztucznego zapłodnienia, problem embrionów tak zwanych nadliczbowych i pytanie, co to jest? To jest zbiór zlepek komórek, czy to jest osobna istota ludzka? Komu ewentualnie te nadliczbowe przysługują? Ojcu, matce tym potencjalnym, czy może dla dobra nauki? Temu, kto będzie przeprowadzał eksperymenty. Więc tu się pojawiały takie kwestie, do których Jan Paweł II często się wprost ustosunkowywał. Natomiast dla prawa, dla prawników trzeba pamiętać, że refleksja na temat życia Jana Pawła II jest też źródłem do podejmowania pewnych stanowczych decyzji, czy ustosunkowywania się może do wielu kwestii, z którymi się spotykamy. Znaczy media to nam przynoszą, natomiast często to jest, no właśnie, może nawet nie zwracamy uwagi, to jest często problem, przy którym dochodzi do takiego bardzo ostrej kolizji, ostrego spięcia między różnymi wartościami. Znaczy, tu podam przykład, nie tak dawno, w wielu krajach po różnych zamachach terrorystycznych pojawił się problem legalizacji takiego zestrzelenia prewencyjnego samolotu, który podejrzewamy, że on jest opanowany przez terrorystów i właśnie on może grozić czymś poważnym, nie wiem, z kolizją z jakąś elektrownią atomową. I tu się pojawia, może tego nie widać, ale tu się taki pojawia fundamentalny problem związany z tym, no właśnie, czy w takiej sytuacji można w imię tego, że ratujemy jakieś dobro w postaci istnień wielu, być może tysięcy osób, czy możemy prewencyjnie przyznać sobie niemalże takie jak James Bond, prawda, prawo do takiego prewencyjnego zestrzelenia samolotu, o licencję na zabijanie. To jest też problem, może u nas nie, ale w Europie Zachodniej, w Izraelu, targeted killing, czyli to jest ta kwestia pozasądowego zabijania podejrzanych o terroryzm. To nie jest kwestia stawiania przed sądem, bo nie można ich postawić, są nieuchwytni. Natomiast czy możemy wydać takie polecenie, aby odpowiedni dron wystrzelił rakietę, i przy okazji to nie tylko ten podejrzany, co do którego wcale nie jesteśmy pewni, czy on, nie przeprowadziliśmy żadnego procesu, ale czy on i jego być może najbliżsi jeszcze poniosą śmierć. To jest oczywiście problem też nauk medycznych, o których już wspominałem, ale to są dziesiątki różnych problemów, które angażują prawników, ale nie tylko, bo przecież też lekarzy, w rozstrzyganie tych kwestii. Znaczy my się możemy mylić, możemy podawać tutaj różne argumenty za takim, a nie innym rozwiązaniem. I jednym też z takich możliwości, gdzie możemy odwołać się do myśli Jana Pawła II, to jest właśnie ta refleksja Jana Pawła II na temat życia. Też może, żeby jakby pokazać, z czym tutaj należałoby się mierzyć, podejmując taki pogłębiony bardzo wykład na temat Jana Pawła II jako papieża życia, to chyba to jest najczęściej używane określenie, ale to zobaczmy, często się mówi, że Jan Paweł II to był papieżem rodziny, był papieżem praw człowieka. Ale nawet te określenia, to one też gdzieś tam pośrednio, nawet jakieś nie bezpośrednio, to kierują nas ku temu, że też w związku z tym papieżem był praw człowieka, to jednym z praw człowieka jest prawo do życia, więc często też, jeśli analizujemy inne wypowiedzi, to one, nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio prowadzą nas do właśnie tej refleksji nad Janem Pawłem II jako twórcą pewnego spojrzenia, podejścia na problematykę życia. I teraz chciałem zasygnalizować o kilka takich może głównych punktów do refleksji. Znaczy, pierwszy to jest taki, że właśnie to wspólne ogniwo w postaci aksjologii Jan Paweł II wypełniał tą treścią, którą w wielu dokumentach zaznaczał, że ona jest dedykowana wszystkim ludziom dobrej woli. Znaczy, jeżeli popatrzymy na dokumenty typu encyklika Evangelium Vitae, to tam mamy sferę religijną, sferę biblijną, która odwołuje się do obrazów Kaina, Abla. Natomiast jest też druga sfera, która oczywiście ta pierwsza nie będzie dzisiaj współcześnie, jak mieliśmy tutaj obrazy w polskim parlamencie, na pewno nie będzie wspólnym takim łańcuchem do rozmowy z wieloma parlamentarzystami. Powiedzą, że to jest religia, my jesteśmy państwem świeckim, w ogóle z tym nie próbujmy takich rozmów. Natomiast jeżeli chodzi o tę sferę, którą Jan Paweł II mówił
wyraźnie dedykował wszystkim ludziom dobrej woli, no to tutaj pojawia się problem właśnie odniesienia się do prawa do życia jako elementu podstawowego, takiego elementu wynikającego z godności człowieka, bo jeżeli nawet są spory, czy nazwiemy prawo do życia, życie człowieka wartością najwyższą czy fundamentalną, tak często też w dokumentach międzynarodowych się określa, ale oczywiście od razu się pojawi spór, czy w sytuacji jakiejś kolizyjnej to zawsze życie jest wartością najważniejszą, to na pewno można powiedzieć w ten sposób, że jest wartością fundamentalną, no bo bez życia nie istnieje człowiek. Więc w tym znaczeniu, jeżeli popatrzymy na refleksję Jana Pawła II nad problematyką ochrony życia, to bardzo mocno zakorzenił ją w całej teorii praw człowieka, wyraźnie zwracając uwagę na to, że życie wyrasta z godności człowieka. Człowiek ma przyrodzoną godność, ma swoje prawa i tym fundamentalnym, takim pierwszym, bez którego nie ma innych, jest właśnie prawo do życia. Druga kwestia związana z refleksją nad życiem, to krótko tylko zwrócę uwagę, na pewno jest bardzo duża ciągłość w nauczaniu Jana Pawła II o problematyce kary śmierci, aborcji i generalnie też o życiu w stosunku do poprzedników, do Soboru Watykańskiego II, do osiągnięć Soboru Watykańskiego II, ale też w odniesieniu do takiej ciągłości 2000 lat Kościoła. Znaczy widzimy na przykład odniesienia częste do tych pomników wczesnego chrześcijaństwa. Didache, list do Barnaby, dekret Gracjana. To Jan Paweł II wydobywa i pokazuje, że to jest pewne dziedzictwo współczesnego chrześcijaństwa, no ale też współczesnej ludzkości. Więc ciągłość nauczania jest też tutaj, to też jest olbrzymią wartością. No i dwie uwagi takie dotyczące przyczyn, jak je rekonstruował Jan Paweł II, tych zagrożeń związanych ze współczesnym światem, który no, trochę inaczej patrzy też na życie, to przede wszystkim w licznych dokumentach, ale tu chyba po raz kolejny odwołam się do Ewangelium Vitae, znajduje się nakreślenie takich głębokich przyczyn tych zamachów. Znaczy to nie jest tak, że nagle się one pojawiły, tylko Jan Paweł II te przyczyny umieszcza głęboko w pewnych przemianach kulturowych. Że te przemiany kulturowe wiążą się z tym, że dochodzi do wypaczonego spojrzenia na demokrację. Mówi tu Jan Paweł II o tych dwóch ujęciach demokracji. No jedna, która jest takim ujęciem formalnym, czyli no większość może przegłosować wszystko. I oczywiście za tym są argumenty, między innymi no, pojawia się taki argument spokoju społecznego, że jeśli większość będzie miała to, co chce, no to wtedy będzie spokój społeczny, że skoro większość, no to w społeczeństwie pluralistycznym, no nie możemy, znaczy musimy uznać rację którejś większości. No i tutaj pojawia się ta teza Jana Pawła II, nie, no że to nie jest demokracja. Demokracja nie jest jakby celem samym w sobie, ona jest pewnym środkiem, pewnym narzędziem do tego, żeby no, społeczeństwo funkcjonowało i potrzebne są nie tylko te mechanizmy, które są na zewnątrz, te formalne. Potrzebny jest fundament taki podstawowy i tutaj właśnie pojawia się to odniesienie do godności człowieka i do tego, że no właśnie, nawet demokracja nie może wszystkiego przegłosować. To nie może być tak, że 51%, nie wiem, zdecyduje o eksterminacji 49%, prawda? Więc ten pogląd o tym, że demokracja ma też swoje granice, jest bardzo widoczny w odniesieniu do tej refleksji dotyczącej ochrony życia człowieka. Tutaj pojawiają się też takie bardzo mocne sformułowania związane z tą obserwacją, jak wygląda aktualnie życie społeczne, jak wyglądają no, te problemy w państwach demokratycznych. Tutaj pojawiają się też obserwacje związane z tym, że no, pewne mentalne przemiany, jakie zaszły w człowieku, inspirowane no, taką, jak Jan Paweł II czasem mówi, wypaczoną wizją wolności, że wolno mi wszystko, no, prowadzą w krańcowym takim etapie do tego, że no, skoro wolno wszystko, no to efekt tego, że wolno wszystko doprowadzi do tego, że no, pewne ewidentne prawa przysługujące człowiekowi zostają zaprzeczone no, w imię tej właśnie wolności. To przykładem jest oczywiście aborcja, problem aborcji u Jana Pawła II i no, patrząc na to, jak opisywał stan w Ewangelium Vitae, a dzisiaj jeszcze oceniając ten stan na przykład z perspektywy tego, że w wielu krajach proponuje się, a w niektórych już doszło do tego, żeby uznać prawo do aborcji jako
prawo człowieka, tu kazus Francji z ubiegłego roku, to znaczy no, naprawdę to jest porażające, że 780 osób, członków zgromadzenia zagłosowało za, a tylko 72 osoby przeciw. Znaczy ukonstytuowanie prawa do aborcji jako prawa człowieka. Jako prawa człowieka. Jeśli to jest to fundamentalne, konstytucyjne prawo człowieka, to znaczy, że prawo do życia może być tylko wyjątkiem od niego. Znaczy, tu musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest tylko jakaś deklaracja na gruncie prawa, jeśli ono uzyskuje taki status, to znaczy, że we wszystkich przypadkach istnieje domniemanie, pierwszeństwo, że ono zawsze powinno być rozpoznawane przy rozstrzyganiu różnych kwestii jako to pierwsze, a ewentualnie gdyby wprowadzić od tego wyjątek, czyli ochronę życia, to on musi być jakoś wyjątkowo uzasadniony, bo inaczej to ono przysługuje jako coś bezdyskusyjnego. Znaczy na gruncie praw człowieka uznanie tego prawa do aborcji jako prawa podmiotowego, prawa człowieka, naprawdę ma kolosalne znaczenie, no takie, które wręcz rujnuje tą naszą dotychczasową całą filozofię praw człowieka, która opiera się, tak jak powiedziałem, i to jest właśnie spójne, jest jeszcze cały czas z nauczaniem Jana Pawła II, oparte na człowieku, który ma swoją godność i ta godność jest jeszcze wspierana tym, że z niej wyrastają prawa, a podstawowe to prawo do życia. W orzecznictwie naszego Trybunału Konstytucyjnego od wielu lat, od kilkudziesięciu lat, wręcz powtarzana jest wciąż jak mantra taka fraza, która mówi, że demokracja istnieje tylko wtedy, jeżeli jest to demokracja rozumiana jako wspólnota osób, które istnieją, które żyją. To jest wielokrotnie powtarzane. Czyli demokracja to jest wtedy, kiedy mamy szacunek, po pierwsze dla wszystkich osób, te osoby, im przysługują pewne prawa i dopiero wtedy możemy uznawać, że zastanawiamy się nad rozstrzyganiem różnych kwestii w tak rozumianej demokracji. Możemy się mylić, możemy błądzić, ale jest pewien fundament. Znaczy nie podważamy tego, że demokracja to jest wspólnota ludzi żyjących, prawda? Natomiast jeżeli w jakimś zakresie wprowadzony zostanie ten wyłom, który wprowadza nie tylko wyjątek, tylko odwraca zasadę i wyjątek od tej zasady, no to już jest podcinanie takich korzeni demokracji. Te dwa modele demokracji, oczywiście to jest koncepcja Jana Pawła II, ten formalny i ten, który opiera się na prawach człowieka. Znaczy oczywiście to są pewne modele idealne. To nie jest tak, że możemy od razu je tak wprost zaaplikować, ale patrząc i zastrzegałem jako prawnik, to należy powiedzieć, że to już jest wystarczające. Znaczy prawo ma ten element filozofii prawa, aksjologii, która jest punktem wyjścia. Najpierw musimy ustalić sobie pewne pojęcia, musimy ustalić, co jest dla nas wartością, a dopiero potem budujemy konkretne, już bardzo szczegółowe rozwiązania. I teraz jeśli nawet ten model demokracji, który przedstawiał Jan Paweł II, on jest modelem idealnym, jest modelem takim, który bo na tych chociażby kilkudziesięciu stronach Ewangelium Vitae przecież to jest niemożliwe, ani nikt tego nie wymaga, żeby Jan Paweł II rozstrzygał wszystkie dylematy współczesnej, nie wiem, biomedycyny na przykład, czy te dylematy związane ze zwalczaniem terroryzmu. Natomiast na pewno pokazanie, co jest wartością, co jest dobrem prawnym, jest taką dobrą podstawą do tego, żeby tworzyć, no właśnie, takie prawo oparte na stabilnym fundamencie. Więc patrząc na nauczanie Jana Pawła II na temat ochrony życia, to na pewno elementem dyskusji, elementem takiego pozytywnego wkładu w dyskusje prawnicze jest to, co, jak zasygnalizowałem, jest takim komponentem adresowanym do ludzi dobrej woli. Ale to jest komponent, który jest pewną spójną koncepcją, w której pojawia się jako taki istotny element właśnie wartość życia. Może kilka słów jeszcze, bo tak obiecałem, że nie będę przedłużał, kilka słów na temat pewnych szczegółów, bo jeżeli nawet mamy tutaj taką spójną koncepcję, to potem Jan Paweł II poświęca pewnym kwestiom dużo więcej uwagi. Oczywiście tutaj dominuje i problem aborcji, która jest podtrzymana, ta ocena wynikająca z refleksji Jana Pawła II jako ciężkiego wykroczenia, ciężkiego występku. To zależy, jak my przetłumaczymy. Znaczy, prawnik pewnie by powiedział ciężkiego przestępstwa czy ciężkiej zbrodni. Dlaczego? Dlatego, że ona w ujęciu Jana Pawła II nie znajduje żadnego uzasadnienia jako zabójstwo niewinnej istoty. Natomiast czym innym jest już na przykład refleksja nad karą śmierci.
Ale też to pamiętajmy, że w momencie, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał urzędowanie na urzędzie świętego Piotra, takie tradycyjne rozumienie, stosunek Kościoła do kary śmierci no było generalnie przyzwalające. To znaczy oczywiście to nie było przyzwalające od tak bez granic, ale było takim no, stwierdzeniem, że tradycyjnie, to nawet katechizm 92 roku przecież zawierał to sformułowanie, że no, w tradycji Kościoła utrwaliło się, że w sytuacji, kiedy należy ze wspólnoty wyłączyć kogoś, no, w sytuacjach popełnienia przestępstwa, no to kara śmierci była uznanym instrumentem. I teraz nauczanie Jana Pawła II przez pewną ewolucję, 95 rok, Evangelium Vitae, 98 rok to korrigenda, czyli zmiana w katechizmie, doprowadziło do tego, co niektórzy nazywają no, abolicjonizm jako ruch zmierzający ku eliminacji kary śmierci, abolicjonizm w Kościele. Oczywiście ostatnie słowo tutaj powiedział papież Franciszek, który no, w tym momencie, jeśli podchodzimy poważnie te jego słowa, które on wprowadził znowu do katechizmu, no to w zasadzie one powinny sprowadzać się do tego, że powinniśmy z naszych rozważań o karze śmierci no, wyeliminować taką myśl, że kara śmierci współcześnie mogłaby być dopuszczalna. Tutaj zacytuję. Kościół naucza w świetle Ewangelii, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją działa na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Ja zacytowałem tylko ten ostatni fragment, dlatego że w nauczaniu Jana Pawła II jest chyba tutaj pewna mądrość. To znaczy, gdyby nie wiem, w 78, 80 roku Jan Paweł II zaproponował zniesienie kary śmierci, to chyba nie udałoby się. To znaczy, to byłoby odrzucone. Kara śmierci była powszechnie stosowana. W Europie Zachodniej oczywiście już był ten ruch związany z Radą Europy, natomiast Europa Wschodnia, Azja, Stany Zjednoczone, prawda, ta kara śmierci była stosowana. Więc w tych 3 krokach, o których mówiłem, Jan Paweł II stosował, coraz dalej przesuwał, czy zawężał może granice związane z dopuszczalnością stosowania kary śmierci. Znaczy wprowadzał nowe elementy, czyli na przykład mówił, że ze względów no, takich, że wspólnota jest zagrożona, no to tradycyjne nauczanie Kościoła dopuszczało karę śmierci, ale dzisiaj takie przypadki się bardzo rzadko zdarzają. Potem się dowiadujemy, że no, w zasadzie nie zdarzają się już dzisiaj. Kolejny element, odwołanie już do nauk społecznych, że współczesne nauczanie kryminologii, prawa karnego w ogóle przedstawia karę śmierci z tej perspektywy, jak coś niedopuszczalnego. Nie z perspektywy nawet jakichś no, bardzo pogłębionych odniesień filozoficznych czy teologicznych, tylko odwoływał się do takiej perspektywy, że no, każdy człowiek ma prawo do poprawy. To jest współczesna wizja kryminologii, prawda? Natomiast skazany na karę śmierci, no to współczesne społeczeństwo, które powinno go humanitarnie traktować, nie daje takiej szansy nawet. Czyli tu są różne odwołania, które takimi krokami doprowadziły do tego, co chyba ostatecznie, można powiedzieć, no, papież Franciszek no, zadekretował, przedstawił jako takie spojrzenie Kościoła katolickiego już jednoznacznie odwołujące się do zakazu śmierci jako wynikającego z respektu dla godności człowieka. Więc może tak patrzę na czas, tak przechodząc do konkluzji, więc refleksja nad prawem człowieka do życia w ujęciu Jana Pawła II na pewno musi prowadzić do kilku takich obserwacji. Znaczy, po pierwsze, że ma ona głębokie fundamenty odnoszące się do godności człowieka, do przyrodzonych praw i to jest ten komponent, który jest takim elementem, który nadaje się do dyskusji ze współczesnymi, najbardziej zlaicyzowanymi kierunkami filozoficznymi czy prawniczymi, socjologicznymi. Na pewno też ten postulat ochrony życia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II został też powiązany, może tak powiem, powiązany z koncepcją demokratycznego państwa prawnego, z koncepcją demokracji. Że demokracja jest wtedy, jeżeli szanowane są te podstawowe prawa człowieka, no i przede wszystkim no, jako fundamentalne prawo do życia. I może jeszcze taka trzecia refleksja, to już taka wychodząca poza prawo, bo często, ja zauważam, jest taka maniera, znaczy ja to się stosuję, że skupiamy się, zwłaszcza prawnicy czy osoby, które zajmują się naukami społecznymi, my się skupiamy nad tą właśnie, czy
prawa człowieka, nad tymi kwestiami, bym powiedział, takimi normatywnymi, jak ma być, co należy ustanowić jako normę w społeczeństwie. Natomiast jeżeli bliżej się przyjrzymy, to w tych refleksjach pojawia się zawsze drugi element. Znaczy, kiedy Jan Paweł II mówi o ochronie życia, mówi o tych podstawach, o fundamentach, to często jest przemilczane, że tam od razu się pojawia taki komponent nie tylko ochrony życia, ale promocji życia. I ta promocja gdzieś tam znika. Natomiast jeżeli popatrzymy szerzej na nauczanie Jana Pawła II, to się okaże, że ta promocja życia, zwłaszcza w różnych wypowiedziach, to są często wypowiedzi takie okazjonalne, ona przybiera bardzo konkretny wymiar. Czyli to jest na przykład pomoc samotnym matkom. To jest pomoc tym rodzinom wielodzietnym. Znaczy promocja życia jest zupełnie czymś szerszym, wykraczającym poza same takie normy prawne, które także czasem jak się patrzy na prawników, nie, że chętnie by sobie tam wszystko w szufladki zamknęli, pociachali na jakieś kategorie i tym się zajmowali. Natomiast ta promocja wykracza poza ten wymiar. Nakaz promocji życia to jest nakaz realizowania w takim codziennym życiu przez każdego z nas, jak tylko możemy. I w tych wystąpieniach okazjonalnych, tak jak podałem tutaj przykłady chociażby, to często jest odniesione właśnie do określonych sfer, do określonych kategorii osób, do określonych grup zawodowych. Co wy możecie zrobić w związku z tą promocją życia? Nie nadzwyczajnego, tylko właśnie takiego związanego z tym, że jesteś lekarzem, prawnikiem, jesteś nauczycielem. To są bardzo konkretne wskazania. No i też o jednym chciałem na końcu powiedzieć. W Ewangelium Vitae jest takie bardzo konkretne wskazanie adresowane do uniwersytetów. Do uniwersytetów. To bardzo się, gdzieś ono tak pomija, bo tam pojawia się problem mass mediów, że kształtują współczesny świat. Natomiast uniwersytety są tam wyraźnie wymienione jako takie ośrodki myśli, które są w stanie tą promocję życia posuwać do przodu ze względu właśnie na potencjał intelektualny. No właśnie i tym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz, księdzu dyrektorowi za zaproszenie. Dziękuję panie profesorze za ten interesujący wykład. To już niestety ostatni wykład, ale jeszcze nie koniec konferencji. Nastąpi teraz prezentacja czasopisma Etos. Etos to kwartalnik Instytutu Jana Pawła II, wydawany od roku 1988. Czasopismo powstało z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego, księdza profesora Tadeusza Stycznia. O więcej informacji poproszę pana doktora habilitowanego Tomasza Garbola z Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną, który działa przy Instytucie Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję księdzu dyrektorowi za możliwość w zasadzie, powiedzmy tak, wygłoszenia laudacji na cześć Etosu, bo jest to chyba taka okazja, żeby pilnować czasu. Pozwólcie Państwo, że przeczytam to, co przygotowałem. Etos to czasopismo przede wszystkim filozoficzne. Od początku jednak jego twórców interesowała kwestia dialogu z kulturą, dialogu Kościoła z kulturą. Sądzę, że można zaryzykować tezę, iż tym, co ów dialog w etosie charakteryzuje, są wielkoduszność i roztropność. Wielkoduszność i roztropność. Wielkoduszność cechującą dżentelmena. Tak jak opisuje jego postawę święty Jan Henryk Newman w esejach zebranych w tomie Idea Uniwersytetu. Zwraca on tam uwagę, że, cytuję, wiedza to jedno, a cnota to coś innego. Zdrowy rozsądek to nie sumienie, szlachetność to niepokora. Tak samo jak wielkość i słuszność z punktu widzenia wiary. Dobrze jest być dżentelmenem. Dobrze jest posiadać wykształcony intelekt, wysublimowany gust, posiadać
szczery, sprawiedliwy, obiektywny umysł. Ale to wszystko nie daje gwarancji świętości. Chodzi zatem o wielkoduszność przyprawioną roztropnością, podobną do tej, którą prezentuje święty Bazylii Wielki w słynnej, chyba najsłynniejszej, chociaż nie najważniejszej mowie do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich. Cytuję. Nie na wszystko, co mówią poeci, należy zwracać uwagę, gdyż są u nich rzeczy rozmaite. Kiedy opowiadają o czynach lub słowach dobrych mężów, warto to cenić i naśladować oraz jak najbardziej się starać, by im dorównać. Kiedy zaś przechodzą do ludzi występnych, należy unikać ich naśladowania, zatkawszy sobie uszy jak Odyseusz, o którym mówią, że w ten sposób uniknął śpiewu syren. Koniec cytatu. Obecni tutaj o wiele lepiej ode mnie wiedzą, że w dialogu z kulturą roztropność godną świętego Bazylego Wielkiego nie raz i nie dwa wykazywał świętej pamięci ksiądz profesor Tadeusz Styczeń. A znam to z opowieści. A była to roztropność tym bardziej szlachetna, że wypływała nie tylko z mądrości, którą znajdujemy u świętego Bazylego, i bynajmniej nie z troski o tak zwany PR-owy wizerunek, ale z umiłowania prawdy, a także ze szczerej miłości chrześcijańskiej do przyjaciela na tronie Piotrowym. Wyróżniłem poezję, ponieważ jest ona wyjątkowo ważna w tym dialogu z kulturą. Wypada się zgodzić z T.S. Eliotem, który zauważył, że stan poezji w języku narodowym świadczy o stanie kultury tego języka. Miarodajna jest tutaj odpowiedź na pytanie, czy ta kultura ma coś ważnego do powiedzenia. Ważnego to znaczy, że nie jest to tylko małpiarskie powtórzenie tego, co mówią bardziej wpływowi poeci w swoich językach, ale też ważnego, to znaczy interesującego dla innych, nie zaś ograniczonego jakimś kulturowym izolacjonizmem. Pozwólcie Państwo, że przypomnę, iż w środowisku etosu sprawy właśnie tak rozumianej poezji pilnował i wyznaczał pewne standardy w tej dziedzinie profesor Stefan Sawicki, biorąc zresztą za punkt odniesienia przede wszystkim na pierwszym miejscu poezję Cypriana Norwida. Etos zatem w swej wielkoduszności wobec kultury nigdy chyba nie starał się być mądrzejszy od świętego Augustyna, który w wyznaniach zanotował, odnosząc się do fascynacji tym, co identyfikował w kulturze swoich czasów, zwłaszcza w literaturze i teatrze, jako wino kłamstwa. Cytuję wyznania. Straszliwa rzeko społecznego obyczaju. Kto się tobie oprzeć zdoła? Czy nigdy twoje wody nie opadną, nie wyschną? Jak długo jeszcze będziesz gnać nieszczęsnych synów Ewy ku morzu wielkiemu i groźnemu, trudnemu do przebycia nawet dla tych, którzy do drzewa krzyża przywarli. Koniec cytatu. Może ten wybór cytatów z Bazylego i Augustyna wydał się Państwu świadectwem pesymistycznej oceny stanu kultury współczesnej. Życzę sobie i nam wszystkim, żeby to wrażenie było słuszne. Trzeba też jednak uczciwie przyznać, że sytuacja jest dzisiaj inna niż w roku 1988, kiedy etos powstawał. Byliśmy wtedy, my Polacy, pełni nadziei, że już niedługo odetchniemy pełną piersią wielkim dziedzictwem chrześcijańskiego Zachodu. Dosyć szybko się okazało, że co chwila wpadamy w ową straszliwą rzekę społecznego obyczaju, o której pisał święty Augustyn, której trudno się oprzeć. Co więcej, wielu gotowych było i jest zapłacić wysoką cenę, również finansową, podobnie jak to opisuje święty Augustyn, za to, aby ich własnym dzieciom pozwolono w tej straszliwej rzece się zanurzyć. Ta rzeka raczej nie wyschła. Wręcz przeciwnie, chyba wezbrała.
Etos zawsze jednak starał się, zachowując roztropną ocenę sytuacji, odnosić się do kultury wielkodusznie. To jednak na pierwszym miejscu. Co to znaczy wielkodusznie? Pozwólcie Państwo, że przypomnę jeszcze jedno klasyczne chrześcijańskie ujęcie. Cytuję. Wielkoduszny dąży do tego, co wielkie. W konsekwencji dąży szczególnie do czegoś ponadprzeciętnego, a unika tego, co ma cechę poniżej przeciętności. Otóż do ponadprzeciętności należy czynić dobrze drugim, żyć w łączności z ludźmi i nieść pomoc dla wielu. Narzekanie jest wyrazem poniżej przeciętności, ponieważ wskazuje ono na upadek wobec zła zewnętrznego. Koniec cytatu, oczywiście z Tomasza. Sądzę, że w dialogu z kulturą etos kieruje się właśnie tak pojętą wielkodusznością. A więc z pełnym przekonaniem rekomenduję Państwu etos słowami świętego Augustyna, jednego z największych pisarzy w dziejach kultury. Tolle lege, tolle lege. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę niestandardową prezentację czasopisma. Przez cały czas trwania konferencji odbywały się warsztaty z pisania ikon na szkle. Każdy mógł wykonać własną ikonę Matki Bożej, zawierzając się jej w duchu papieskiego Totus Tuus. Warsztaty prowadziła pani Zofia Dobrzańska. Bardzo proszę panią o podsumowanie tych warsztatów. Zapraszam. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę dołożyć swoją niedużą cegiełkę do tego wydarzenia, jakim jest konferencja Dar i Nadzieja. Miałam przyjemność poprowadzić warsztaty malowania ikony na szkle. Proszę mi wybaczyć, podobno osoby, które zajmują się sztukami wizualnymi i obrazem, są słabymi mówcami, także proszę mi wybaczyć wszystkie jakieś takie niedociągnięcia. Ale właśnie dlatego dzisiaj przyniosłam ze sobą obraz, bo obraz jest warty więcej niż 1000 słów, jak niektórzy mówią. Jest to ikona jednego z uczestników warsztatów. Warsztaty nazwaliśmy obrazy światłem pisane, dlatego że każdy, kto pochyla się nad ikoną, niejako wychodzi z mroku do światła. I tak jak już tutaj było wspomniane, właśnie w duchu Jana Pawła II, w duchu zawołania Totus Tuus, pochylaliśmy się nad wizerunkiem maryjnym. Tutaj wybraliśmy dla uczestników warsztatów takie przedstawienie Matki Bożej w typie Hodegetri. To jest takie przedstawienie, które ukazuje Matkę Bożą trzymającą dzieciątko Jezus. I Matka Boża wskazuje na Jezusa jako na przyszłego Zbawiciela świata. Te ikony, które powstały, jakby odnoszą się do sztuki ludowej. Ikona na szkle to jest takie zjawisko typowo związane ze sztuką ludową na przełomie XVIII i XIX wieku. Powstało w ramach 2 dni warsztatowych powstało 10 ikon. Ja przyniosłam ze sobą dzisiaj jedną, pozostałe ikony właśnie uczestnicy zabrali ze sobą do domów i też wszyscy zgodnie powiedzieli, że dla nich to jest wyjątkowe takie przeżycie, że od tej pory będą modlić się przed wizerunkami Matki Bożej, które wykonali własnoręcznie. Warsztaty były kierowane dla osób 15+. Nasze zaproszenie też było skierowane dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego cieszymy się, że również to zaproszenie zostało przyjęte. I chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Było to dla mnie prawdziwą radością pracować właśnie z uczestnikami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za to podsumowanie, a przede wszystkim za prowadzenie warsztatów, za czas, który Pani poświęciła. Nasza konferencja dobiegła końca. Uprzejmie proszę o oficjalne zamknięcie konferencji Dar i nadzieja w 20. rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II. Proszę księdza profesora Marka Słomkę, dyrektora Instytutu Jana Pawła II. Dziękuję uprzejmie. Będzie niedługo właśnie Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Naukowo-Edukacyjna Dar i Nadzieja w 20. rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II w dniach 31 marca, 1 kwietnia bieżącego roku. Główni organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II KUL, jak mówimy Instytut Jana Pawła II KUL z tradycji i historii. Przy tej okazji gorące podziękowania dla Wydziału Filozofii KUL, bez którego oczywiście ani ten ośrodek nie mógłby egzystować w sposób właściwy, ani ta konferencja nie miałaby swojego właściwego wymiaru. Patronat honorowy, Jego Magnificencja rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik, prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie. Patronat medialny, Radio Plus, Polskie Radio Lublin, gość niedzielny, Katolicka Agencja Informacyjna, TVP3 Lublin, TVP Info. Wsparcie instytucji, także to na poziomie materialnym, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL, Urząd Miejski w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie. Przy tej okazji chcę też gorąco podziękować Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, MT514, za wspaniałe wyrazy współpracy z Waszej strony. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom wymienionym w programie, bardzo szczegółowo. Dziękuję gorąco gościom, którzy nam towarzyszyli podczas tych obrad. Pozwólcie, że te podziękowania złożę, gdy chodzi o obecnych na sali, na ręce magnificencji profesora Waja Wardidze, który jest z nami nie po raz pierwszy i jest wielkim przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy uprzejmie. Także pozdrawiała nas słuchająca i oglądająca online pani profesor Alicja Grześkowiak. To wspaniała postać także dla Instytutu Jana Pawła II, ale również dla naszej ojczyzny, więc panią profesor gorąco pozdrawiamy. Moi współpracownicy dzielnie od wielu już miesięcy przygotowywali wraz ze mną to wydarzenie, więc chcę gorąco podziękować wszystkim moim współpracownikom, którym już z imienia będę osobiście dziękował przy osobnej okazji. Natomiast chcę też wymienić jako współpracujących z nami pracownikami Instytutu Jana Pawła II KUL, studentów z Fundacji Jana Pawła II, także z samorządu studentów. Dziękuję uprzejmie wszystkim, którzy pomagali nam od strony technicznej opracować to wydarzenie. Zresztą przy tej okazji dopowiem, że nagrania z konferencji są dostępne na odpowiednich kanałach, które wymienione są na stronach internetowych konferencji. W sumie w tej konferencji w całości, włączając wydarzenia towarzyszące, brało udział około 600 osób, natomiast nie mam pojęcia, ile osób brało udział online. Być może technicy pozwolą mi uzyskać taką liczbę. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszam. Jak to zwykle bywa przy dużych imprezach, takie się pojawiały. Zaproszonych wcześniej gości serdecznie oczekujemy na kolacji w konwikcie KUL. Natomiast dla najwierniejszych uczestników tej konferencji, którzy dotrwali do tej pory na sali, ufundowane zostały specjalne nagrody w postaci bonów do najlepszych sklepów w Lublinie. Prima aprilis.
Mamy 1 kwietnia, już się kończy ten dzień i on nas zbliża do 2 dnia kwietnia, do tego, co jest na serio i co sprawia, że wejdziemy w okrągłą 20. rocznicę odejścia do domu Ojca Świętego Jana Pawła II. To bardzo ważny dzień, dzień papieski, więc raz jeszcze dziękując, zakończę słowami Jana Pawła II. Wyrażam radość, że Lublin żyje. Niech święty Jan Paweł II nas prowadzi. Zamykam tę konferencję i gorąco dziękuję. Bóg zapłać.